rok do roku sprzedaż w sektorze usług jest niższa o 28%. 1/3. Jest No. jeszcze gorzej. Musisz być coraz bardziej sprytny, żeby cię nie zastąpiły automatyzacje. Musisz mieć odpowiednią lotność, kompetencje miękkie, których nie ma sztuczna inteligencja. Mam wrażenie, że ty jako konsultant jesteś też takim trochę spowiednikiem, więc widzisz takie rzeczy, których inni nie widzą. To jakie jeszcze inne grzechy są takich przedsiębiorców, których niekoniecznie możemy o nich wiedzieć? Dobrze, że jesteś, bo wierzę, że nasz dzisiejszy gość pomoże nam w kilku kwestiach, z którymi, zgaduję, wspólnie się zmagamy. Pamiętaj, że gdyby twoje przemyślenia skręciły w innych kierunkach niż moje, napisz do mnie, postaram się następnym razem mocniej wejść w twoją perspektywę, a może wspólnie wymyślimy jeszcze lepsze kierunki. Ale nasz gość, bo to o nim i o jego punktach widzenia jest ta opowieść. Po pierwsze, wierzę, że dzięki temu, że miała dostęp przekrojowo i od kuchni do biznesów głównie usługowych, może widzieć więcej niż my w tej materii. Po drugie, umie w systemowe spojrzenie na biznes, co udowadnia za każdym razem, jak zaczyna mówić o zależnościach, które zachodzą w firmach na płaszczyźnie procesowej. I nie mówię tylko o twardych, dużych zdarzeniach, które widzi większość z nas, ale i o tych, których wpływu na system nie zauważamy w ogóle. I właśnie to, jak rozszerzyć tę mapę myślenia o biznesie, jak o systemie, postaram się nas dziś nauczyć. Chociaż zgaduję, że będziemy poruszać się na totalnej granicy naszego zrozumienia tych zależności właśnie. Dzięki temu, że doradzała wielu firmom, może wiedzieć, które zmiany tworzą jaki opór i gdzie wprowadzać zmiany się da, a gdzie prawa natury na to nie pozwolą. Wierzę, że odpowiedzi na takie pytania mogą być dla nas najbardziej wartościowe, bo mogą ustrzec przed ładowaniem znacznej części energii w coś, co nie ma prawa zadziałać. Wierzę też, że konsultanci, obok inwestorów z backgroundem biznesowym, dzięki spojrzeniu na wiele przypadków z osobna w krótkim czasie, mogą zauważyć pewne wzory i te wzory chcę właśnie dla nas dziś spróbować znaleźć. Widzą je zwłaszcza ci od sprzedaży, bo wierzę równocześnie, że to jedna z pierwszych rzeczy, które trzeba zaopiekować w każdym biznesie, a tak się składa, że to właśnie jest jej głęboka specjalizacja, wokół której są zbudowane inne kompetencje. Oddaję Ci Twojego gościa, ponad dekadę w branży usługowej, jako konsultant stricte zajmujący się optymalizacją procesów ponad 4 lata, a od 7 aktywna w pracy nad transformacjami firm od środka. Obecnie dyrektor operacyjny i konsultant jednocześnie, ale o tym opowie już sama. Przed Tobą Twój gość w rundzie drugiej, Magda Małek. Cześć Magda. Dzień dobry, witaj serdecznie. Miło Cię znowu widzieć. Ciebie również. Dzięki, że jesteś. W ogóle zapraszam wszystkich do pierwszego odcinka, bo on jest bardzo mocnym tytułem. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Oglądałem go bardzo na świeżo, jak przygotowywałem się do tego odcinka i wierzę, że będzie bardzo dobrym uzupełnieniem tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. I tam weszliśmy też w dosyć duże szczegóły i zarysowaliśmy bardzo duży obraz tego, co ty wiesz w ogóle, jeżeli chodzi o agencję. Dzisiaj postaram się trochę wejść w niektóre tematy, które też są inspiracją i z tamtego odcinka, i jakimiś przemyśleniami podczas ewolucji tego kanału i w ogóle tego formatu. Ale zacznijmy od tego. Jaki jest pierwszy dobry cel, który powinien postawić sobie świeżo upieczony właściciel agencji? Nawet takiej, która jest dopiero w jego głowie. To jest fajne pytanie o tyle, o ile nie ma jednego celu. Zauważyłam, że ostatnio na każdym wywiadzie, na którym jestem, dostaję pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi. Jakby przestańcie się nade mną znęcać, bo to będzie trwało 5 godzin, lekko. Więc nie ma jednego celu, ale jest taki doskonały memik, który ostatnio widziałam. Kojarzysz taki z Basem Astralem, jak on mówi, jestem taki z Toy Story, Bas Astral, No, jestem znam postać. wyjątkowy, jestem wspaniały, jestem jeden, jedyny i nagle jest taka wielka ściana wszystkich takich samych Basów Astralów. To jest to pytanie, od którego trzeba zacząć. Co muszę zrobić, żeby nie być kolejną 3475 agencją o tym samym, licząc na to, że rynek jest wystarczająco chłonny?
bo nie jest. Rynek się zrobił mocno czerwony w tym zakresie Okej, i warto wziąć to pod uwagę. dobre, fajne, podoba mi się. Czy wierzysz w to, że w ogóle, jeżeli chodzi o jakiś taki biznes, czy zwłaszcza jego początki, warto skupiać się na jednej najważniejszej rzeczy, która jest teraz do przeskoczenia i dopiero jak się ją przeskoczy, pracować nad inną? Oczywiście jest to pewna generalizacja, bo tak się nie da do końca, ale czy chodzi mi o takie, wiesz, spojrzenie z góry przy krokach milowych, jak sobie stawiasz biznes? Wiesz co, odchodząc trochę od samych agencji, to w ogóle problemem biznesu w Polsce jest to, że większość średnich przedsiębiorstw powstała w prosty sposób. Ja byłem doskonałym rzemieślnikiem i potrafiłem to robić. Albo potrafiłem sprzedawać to, co robił mój poprzedni szef. Stwierdziłem, że zrobię to lepiej, więc założyłem własny biznes. Tak założyłem własny warsztat, tak założyłem własną stolarnię, produkcję, zacząłem projektować meble, budować sklepy internetowe, robić różnego rodzaju usługi, bo robiłem to dobrze, ergo będę to teraz robić na własny rachunek. I są dwie drogi. Jakby jest droga moja, ja ją serdecznie polecam. To jest ta, w której udzielasz konsultacji, pomagasz innym się rozwinąć i masz swój jedną bezpieczną przystań. Dla mnie ona teraz jest w-biznesem, gdzie możesz się rozwijać, możesz rozwijać swój zespół. Natomiast nie robisz takiej ściśle nowej marki od zera swojej własnej. A z drugiej strony właśnie masz ten wybór otworzyć coś swojego. No i podstawowy problem, jaki jest związany z większością tego typu biznesów, to że nikt tych ludzi nie uczy, jak prowadzić biznes. Mhm. Z czym to się wiąże? Że bycie rzemieślnikiem, bycie doskonałym w swoim fachu nie jest wystarczające, bo nagle musisz rozwiązywać problemy swoich pracowników, bo za chwilę ich będziesz musiał mieć, jak ci się uda. Żeby ci się udało, musisz mieć wiedzę z marketingu, żeby cię agencja nie obróciła na kasę. Jeżeli już jakimś cudem udało wam się wypracować brand, pozyskiwać lidy, trochę się ogłosić, to musisz mieć kompetencje sprzedażowe. Więc zaczynają się te problemy nawarstwiać i nawarstwiać. Ergo zazwyczaj trafiają do mnie przedsiębiorcy z takim stażem 5, 8 lat. To jest ten moment, gdzie już są za daleko, żeby robić wszystko samemu, gdzie ta firma już jakoś się kręci, jest te kilkanaście osób na pokładzie, są ludzie, którzy wykonują rzeczy, są jakieś mniejsze lub większe sukcesy sprzedażowe i nagle się zaczyna taki chomiczek w kołowrotku. Albo będę się skalował i będę robił coraz więcej, albo zacznę oddawać kontrolę swoim ludziom. Na to drugie nie jestem gotowy, to pierwsze utrudnia mi skalowanie. Dzień dobry, co zrobić? Mhm. To mi przypomina rozmowę z Cypiranem, która no, zapraszam do niej. My jeszcze jej nie widzimy, ale ona już istnieje. I tam rozmawialiśmy o tym, że niektórzy ludzie, którzy robią biznes, wcale się do niego nie nadają i nie odpowiedzieli sobie wcześniej na pytanie, czy się do tego nadają, i teraz tylko pytanie, jak sobie na nie rzeczywiście odpowiedzieć, bo ciężko jest sobie wyobrazić to, jak wygląda bycie przedsiębiorcą, nie będąc nim. Jesus Christ. To jest trochę tak, że zrobiła się w naszej bańce znajomych naszych i takich No, osób, z no, którymi no. mniej więcej się komunikujemy, takie dobre zdanie, że część ludzi to się nie nadaje do prowadzenia biznesu, oni nie powinni go prowadzić. Gówno prawda. Mhm. Jakby, Znaczy, jeżeli jesteś mhm, dobry w swoim fachu i masz produkt, który obroni się na rynku, to prowadź ten biznes. Nawet jak nie potrafisz, tylko oddaj te zadania, których nie potrafisz, komuś, kto potrafi. mhm. Weź sobie wspólnika, to jest tricky, ale się czasem udaje. Oddaj część kontroli, część zadań ludziom, którzy będą faktycznie zaangażowani w tą sprawę i wtedy to się rozwinie. Natomiast próbując zrobić to na siłę samemu, nie potrafiąc i nie mając kompetencji biznesowych, no potkniesz się o własne sznurówki prędzej czy później. Bardziej chodzi mi o sytuację, kiedy ktoś rzeczywiście stwierdza, na przykład po latach, kurde, może nie biznes, tylko ja będę właśnie specjalistą w biznesie i czyimś, bo biznes to nie jest coś,
co myślałem, że tak jest. Bardziej chodzi mi o taką wewnętrzną jego decyzję, O, nie? to Jak to sprawdzić. ostatnio było bardzo dużo takich fajnych powrotów ludzi, którzy mieli własne Mhm, agencje i teraz pełnią funkcje operacyjne czy zarządcze w innych agencjach. Było sporo takich case'ów, gdzie osoby prowadziły biznesy, teraz są doskonałymi sprzedawcami albo szkoleniowcami pod brandami szkoleniowymi. Jakby to jest super, no bo nabrałeś doświadczenia na polu walki, a teraz możesz, podobnie zresztą jak ja, pokazywać ludziom, jak nie popełnić tego samego błędu, gdzie się zatrzymać. mhm. Z drugiej strony, tak jak z Ewą z Stripe 47 tutaj rozmawialiśmy, ona stwierdziła, że jest to pewna generalizacja, ale że y, przedsiębiorcy często są praktycznie niezatrudnialni, no bo mają taki trochę mindset, trochę taki skill nie wiadomo jaki, rozcieńczony i też mam trochę takich przykładów z networku. Zresztą kiedyś o tym chyba Michał Sadowski mówił z Brand24, że on miał taki moment, że szukał w ogóle zatrudnienia, ale nikt go nie chciał zatrudnić, no bo on był niezatrudnialny właśnie z tych No, powodów. ale wracamy do punktu wyjścia, do pierwszego zdania, jakie powiedziałam. Przedsiębiorca musi mieć ogrom kompetencji w bardzo płaskiej strukturze. Mhm, Musi umieć ten trzon, HR-y, sprzedaż, marketing, więc potem, jeżeli ma się zatrudnić do jednej, tak. to on nie ma Mhm, wystarczających kompetencji w tej jednej, a firmie nie jest potrzebny ktoś, kto będzie potrafił wszystko naraz. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że no nie wiem, biznes idzie średnio, albo już ci nie daje tego polotu, tej radości, no bo to mhm, nie zawsze chodzi tylko o hajs. Czasami są po prostu ludzie wypaleni, sprzedają firmę w pizdu i biorą się za tak. coś innego. A Michał miał bardzo podobny case, Michał Barczak, bo słuchałam z Mhm, waszej rozmowy, że też odwiesił całą tak. firmę na haczyk, żeby coś innego poszukać, nie? Więc jak jesteś teraz w tym momencie, że chcesz odpocząć, no to zacznij się zastanawiać, która z twoich płaskich kompetencji jest chociaż jedną taką górką, żeby ją w krótkim czasie wyskillować, albo chociaż fake it till you make it. Mhm, okej. Czyli, no to mi się też, rozmowa z Mateuszem Warcholiskim przypomina, bo on też właśnie mówił o tym, że przedsiębiorca to jest taki człowiek, który, no, średnio umie, ale wszystko. Mhm. I, tutaj też w sumie ostatnio zastanawiam się nad tym, czy jednak nie jest tak, że dałoby się w pewnych warunkach, mieć takie, wiesz, głębokie kompetencje, ale na każdym z tych pól. Nie wiem, to jest, wiesz, trochę idyla, nie? To jest takie, ale mam wrażenie, że są tacy przedsiębiorcy, którzy prowadzą, wiesz, biznes, znają się, wiesz, na finansach, wszystko policzą w głowie, znają się, wiesz, na HR-ze, znają się na sprzedaży i tak dalej, na delivery i To są istnieją takie jednostki. trzy różne w ogóle ścieżki, którymi można podążyć w tej rozmowie, bo teraz zobacz, em, nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Ci, Tak. o których masz teraz na myśli, Mhm, prawdopodobnie potrafią pokazać, że wiedzą, że się znają, a co nie wiem, to sobie lewą ręką doczytam i od razu będę mógł połączyć kropki, bo to mhm, jest taka kompetencja, ona ma bardzo ładną nazwę, to się nazywa lotność. Lotność okej. umysłu, czyli w turbo szybki sposób łączysz kropki. Jeżeli widzisz schemat z przed 5 lat z twojej pracy X czy z klienta Y, Mhm, jesteś w stanie bardzo szybko to przełożyć na sytuację, w której się znajdujesz teraz i zastosować to samo rozwiązanie. I tak samo, jeżeli kiedyś przeczytałeś jakiś artykuł dobry, HR-owy odnośnie tego, jak budować zaufanie, to teraz będziesz szybko w stanie wykorzystać to w procesie sprzedaży na etapie budowania zaufania. Czyli taka lotność umysłu jest bardzo potrzebna. Tylko takie osoby w kontekście rekrutacji, jeżeli chcą powrócić do pracy, są bardzo niepożądane z dwóch powodów. Po pierwsze, nie są przyzwyczajone często do takiej pracy w jednym wąskim korytku, czyli w zakresie strumienia swoich obowiązków. Tu jest meandruje jak rzeka. Potrafię robić to, potrzebuję nowych projektów, musi coś się dziać, szukam często adrenaliny. Nawet jeżeli ci się wydaje, że jesteś już zmęczony tym, gwarantuję ci, że odpoczniesz sobie 2 miesiące i zaczniecie to znowu kręcić, nie? I teraz kwestia jest tylko tego, mm, że z perspektywy organizacji to zaczniesz siać chaos w środku. mhm. Zaczniesz się chytać niepotrzebnych robót i rzeczy dookoła, a bo to umiem, to pomogę i tyle. I to it's not Czuję good. to. Mhm. Czyli jesteś takim puzzlem, który nie do końca No, pasuje jednak, no. doskonałą miałam, Okej. wiesz co, sytuację, Dobra analogia. jak ogłaszałam, że jestem do wzięcia.
Mhm. jesienią zeszłego roku. No bo był ten moment, że stwierdziłam, że to jest czas znaleźć sobie którąś agencję, która jest wystarczająco szurnięta, żeby chcieć się skalować jeszcze bardziej. I dałam takiego fajnego posta na LinkedInie, jego można znaleźć. On jest stosunkowo wysoko. O kompetencjach, czyli jeżeli jesteś właścicielem i chcesz się wyskalować, to jest twoje 6 kroków, które musisz zrobić, żeby to się udało. No i tam były różne rzeczy, typu zrekrutować ludzi, dbać o sprzedaż, dbać o rekurencję i tak dalej, i tak dalej. I mój doskonały był komentarz jednego gościa, który tam się wypowiedział, um, mówiąc, to jak scyzoryk szwajcarski, to na pewno nic dobrego, nic dobrego. No i wejście w polemikę z takim człowiekiem, mówiąc, no wiesz, no, niby się nie da, ale spójrz. To jest troszeczkę jeszcze kwestia tego, na jakim poziomie takiej odpowiedzialności jesteś, nie? Czy jeżeli się władujesz w projekt, który cię przerasta, to czy weźmiesz kogoś do pomocy, czy zesraj się, a nie daj się i się dokształcisz, czy może staniesz w prawdzie i powiesz, to nie do końca było dobra decyzja, trzeba teraz jakiś pivot w tym kierunku zrobić. Mhm. Czyli no dobra, ale z drugiej strony, jak to Tomasz mówił, Kwiatkowski, tak mi się wydaje, że to on, jestem prawie pewien, że jak oni sprawdzają, jak oni rekrutują, to najchętniej zatrudniają kogoś, kto już jakiś biznes prowadził, położył go albo coś takiego. Właśnie jestem prawie pewien, że to on mówił. To ja ci mówiłam, kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy i Mhm. mówiłam ci to w kontekście konsultantów biznesowych. Że Mm, głupio jest mieć tak, my też o tym konsultanta rozmawialiśmy. biznesowego, Mhm. który nigdy nie miał albo przynajmniej nie położył jakiegoś biznesu, no bo fajnie jest, jak teoretyk ci doradza, Mhm. ale jak po drugiej stronie masz kogoś, kto sobie ręce przy samej znacznej części ciała urobił, żeby ten biznes dźwignąć, to znaczy, że on będzie odpowiednim partnerem też emocjonalnym do rozmawiania z tobą. Mhm. Tak, pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, ale tak jak mówię, są firmy, które niekoniecznie mają profil konsultacyjny, ale też szukają takich Tak, do ludzi. agencji bardzo często się bierze ludzi, którzy na przykład mają swój sklep internetowy, chociaż O, dla mnie to jest takie triki ze względu na zaangażowanie, bo jeżeli ktoś ma swój własny sklep i on dobrze prosperuje, to albo jest już wystarczająco daleko w swojej ścieżce, że ma kogoś, kto mu obsługuje, nie wiem, performance marketing i tą część taką wykonawczą, i może się zająć etatem, ale w sumie po co mu wtedy etat? Albo z drugiej strony to robi tak jeszcze tyle o ile i szuka etatu dodatkowo, a wtedy jest rozproszony pomiędzy 2 biznesy i na żadnym chyba się zbyt dobrze nie może skupić. Natomiast znam trochę takich osób, które właśnie będąc nałogowym przedsiębiorcą i tu sobie zrobili etat i gdzieś sobie zrobili, wiesz, własny biznes na boku i mam teraz osobę, która jest dla mnie doskonałym przykładem. Nie wiem, czy się nie pogniewa, jak go wrzucimy tutaj. To jest Wojciech Bernasiak. Wojciech Bernasiak jest jednym z doskonałych pepecowców agencji Digitalk, ale jednocześnie ma własną agencję specjalizującą się w mm, biznesach marek samochodowych. Jakby robią adsy dla salonów samochodowych. okej. Tylko dla tego biznesu. I robią to super. Jakby z wielką taką radością obserwuję to. I teraz zobacz taki mindset, nie? Miałam przyjemność poznać Wojtka kupę lat temu, kiedy pracowaliśmy razem w tej agencji i potrafił podzielić to, nie? Pomiędzy swoim biznesem, tym, gdzie on się specjalizuje, a tym, że jest w agencji, w której potrzebuje takiego większego grona ludzi. Bo najczęściej, i to taka, przechodząc trochę może do innego tematu, No. najsmutniejsza rzecz, która dręczy przedsiębiorców, to samotność. Tak właśnie mówią. Tak mówią wszyscy, że samotność przedsiębiorcy jest taka popularna. Ja trochę się z tym zgadzam, ale z drugiej strony, kurczę, no przedsiębiorcy są ogarnięci, robią sobie takie małe kręgi często, ale tak, ale O nie, wiesz, najgorsze jest to, no, że nawet jak sobie robią małe kręgi i tam masz 3 właścicielów agencji tak. albo 3 dyrektorki zarządzające gdzieś, to każdy fake it till you make it. Jakby nigdy nie znajdziesz tego momentu, przed którym się otworzysz, rozsypiesz, poryczysz się, że to nie pykło i co teraz? No bo jednak jesteś wśród ludzi, którzy
no są trochę obcy, nie? Umówiliście się, że co jest w pokoju, zostaje w pokoju, ale jednak uzyskanie takiego pełnego zaufania to jest bardzo długa praca na 1 na 1. I często mam tak, że zaczynam rozmawiać z przedsiębiorcą i robimy różne rzeczy, nie? Ogarniamy dział supportowy, potem ogarniamy dział sprzedaży i jeden jakiś projekt się uda, jeden projekt się nie uda, coś się prywatnie u tego człowieka wysypie i po dłuższym czasie jest zawsze taki moment, że ten człowiek siada i mówi: Jezu, nie miałem z kim o tym pogadać. Mhm. No bo w domu zgrywasz odpowiedzialnego, który przynosi hajs i stabilność. Przed zespołem musisz być odpowiedzialny i wyrozumiały i musisz to utrzymać w ryzach. Przed kolegami z pracy musisz pokazać, jakby powiedzmy kolegami z innych firm podobnych, że wszystko jest Tak. okej. Mhm. Przed inwestorami musisz grać inną maskę, przed klientami jeszcze inną, a rynek nakłada zupełnie inną dziwną presję w tym wszystkim. I teraz gdzie tu jest miejsce dla człowieka, który mierzy się z ogromem decyzji, z nawałem stresu, z często problemami prywatnymi, które odciągają go? Jakby to jest całe morze takiej współpracy i nie mówimy już o współpracy z psychologiem, bo to do psychologa jakby it's not my deal, nie? Ale e, sama możliwość, wiesz, wyprucia tych flaków na zewnątrz, co nie pykło, co było zrobione dobrze, co niedobrze i spojrzenie na te problemy przez kogoś z zewnątrz. Dobra, tak, jak to rozszerzyłaś, to totalnie się zgadzam. Patrzę na to przez pryzmat taki, że rzeczywiście akurat mam farta, że mam kilku takich bardzo dobrych znajomych przedsiębiorców, z którymi właśnie mogę w ten sposób pogadać. Gdyby ich nie było, to mogłoby być tak sobie, bo tak jak mówisz, kurczę, no z Ewą o tym rozmawialiśmy dosyć długo i ona wtedy mówiła o tej takiej intymnej relacji właśnie konsultanta z klientem, że ona musi być wytworzona, żeby to było dobre, żeby Ale móc mieć to zaufanie i ja tak dalej. kojarzę fragment tej rozmowy, tylko to jest też po pierwsze obciążające dla konsultanta, jak dla psychologa, Tak. bo w pewnym momencie zaczynasz się za bardzo utożsamiać z tymi problemami i one stają się też twoje. Po drugie, nie mając A konsultant nie ma swojego superwizora, tak jak psycholog, który sobie odbija te rzeczy, nie? Ja mam. Tak? Jakby, No to... Ja mam swój wentyl. Miałam go po 2 latach pracy takiej ostrej przy konsultacjach, gdzie gdzieś po prostu miałam tą granicę między mną a klientem, taką przesuniętą za bardzo w stronę prywatnej. Tam się zadziały jakieś złe rzeczy i wtedy trzeba było tak jakby wentyla bezpieczeństwa. Jezu, to jak ja mam teraz pracować z tym człowiekiem? Co ja mam z nim dalej zrobić, nie? Więc to też było taki trigger, musiałam go na sobie przejść, żeby wiedzieć, że też potrzebujesz sobie swojego superwizora. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to poznałam bardzo dużo konsultantów i w moim poprzednim miejscu pracy, i konsultantów z innych organizacji, ludzi na konferencjach. Też trochę tak, wiesz, wymieniamy się jakimiś doświadczeniami i rzecz, która uderzyła mnie, to to, że większość ludzi nie robi nic w kierunku takiego wykształcenia to nie, ale nabywania wiedzy, szkolenia się w zakresie psychologii. I to też jest ciężkie, nie? Bo nie wytworzysz wtedy tej więzi z tym przedsiębiorcą, żeby pomóc mu, więc to będzie trochę sztuczne, a jak ją wytworzysz, nie masz tego przygotowania, to ona pójdzie w bardzo złą stronę. Tak, zgadzam się. Mogą się tam takie jakieś patologie wytworzyć, no bo tak, bo nie mamy tych umiejętności wgranych jako ludzie, no tylko tego się trzeba Trzeba się nauczyć. nauczyć, nie? Kurde, jaki to jest mocny temat i w sumie nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, ale rzeczywiście konsultant, który musi być empatyczny, żeby się wczuć w klienta, musi się znać na czymś i tak dalej, no to Żeby mu jest... pomóc, a teraz Tam są takie same oprócz problemy, jak u ale psychologa, teraz nie? zobacz, oprócz tego musi być empatyczny, ale musi umieć też złapać za kołnierz tego człowieka i powiedzieć: „Ej, do roboty. Samo się nie zrobi”. Paradoksalnie najwięcej moich współprac z klientami wykoleiło się tam, gdzie, było narzucone duże tempo rozwoju. Robiliśmy rzeczy, robiliśmy
I w pewnym momencie ten właściciel zaczynał mieć taki vibe, nie dam rady więcej. Jakby nie mogę tego robić już. I co zrobisz, nie? Jakby musisz zawiesić ten projekt, Mhm. dać chwilę odpocząć, bo możesz puszować, możesz cisnąć, zmuszać do zrobienia kolejnych tasków, do pociągnięcia kolejnych projektów dla tego wyższego celu, na który się umówiliśmy. Ale jak nie da rady tego zrobić, to co? Co wtedy się dzieje? Są dwie drogi. I pierwsza z nich mówi: ej, wydeleguj to na zewnątrz. I wiele razy miałam tak, że zmuszenie przedsiębiorcy do właściciela od delegowania jakiegoś procesu albo od delegowania kogoś do współpracy, to było: moi ludzie nie dadzą rady, ja muszę sam, albo musimy kogoś zrekrutować. I ja zawsze to przyjmuję i mam taki bardzo powielający się schemat, czyli puszuję do tego momentu, gdzie widzę, że tam już się przelewa taskami, wiedzą, kompetencjami, które się nabywa, do momentu, aż ten człowiek się trochę może nie wykolei, ale zacznie się bujać w tych kolejnach i to już: ej, to poczekaj, to jak jesteś taki zarobiony, to damy to tam Markowi. Niech nam trochę pomoże. Marek jest doskonały w tym, co robi, no bo jest w pracy 1 na 1 ze mną, dajesz mu kompetencje, możliwości. No i tak naprawdę ten człowiek ma takie: ty, faktycznie zrobią. Nie wiedziałem, że mam takich ludzi. Okej, dobra. I ty wtedy, ale mówisz o tym, że ty znasz po prostu tego człowieka, bo też z nim pracujesz, tak? Bo I ja zawsze pracujesz nie znam tylko. większość ludzi, Okej. większość pracowników u moich klientów i staram się to zrobić w ten sposób, że em, zaczynam od testu tajemniczego klienta na dziale sprzedaży. Jakby Mhm. always. Nie poznasz klienta i jego bolączek, jak nie będziesz wiedział, jak traktuje obcych ludzi na zewnątrz, którzy nie wiedzą o twoim istnieniu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to są wszelkiego rodzaju spotkania 1 na 1 z ciałem takim e, menedżerskim, dyrektorskim, C-levelowym, kimś pomiędzy szeregowymi pracownikami a właścicielem, czyli z tym środeczkiem. I zebranie takiej wielkiej księgi skarg i zażaleń. Czemu nikt was nie wysłuchał? Czemu wam nikt tego nie zrobił? A jakie są wasze kompetencje? A czemu chcecie tutaj być? Jakby moje ulubione pytanie: czemu chcesz pracować w tej firmie, skoro jest tak źle? I ludzie wtedy otwierają takie serduszko i mówią naprawdę doskonałe rzeczy o tej firmie i masz możliwość takiego znalezienia zupełnie innego USP, całego klienta, nie? Ale no nie znajdziesz tego na warsztacie z tego, jakie są nasze mocne strony, albo jaka jest misja i wizja naszej firmy. No nie ma takiej Tak, opcji, nie? tak, Więc to czuję. jest druga kolejność, czyli dział sprzedaży, później jest właśnie trzon środkowy menedżerski, a potem tak naprawdę staram się wyrywać na poszczególne kawki randomowych pracowników. Czyli to jest tak, kurde, to dobra, rozszerzyłaś mi to trochę. Czyli to jest, twoja praca też, tak patrząc z góry, można by ją nazwać, że to jest taki trochę customer success, ale dla graczy w środku firmy, a nie na zewnątrz. Mhm. Super, no. Wiesz, ja się śmieję, że oglądałeś ostatniego Arcane'a? Nie. Okej, to może nic powiedzieć, ale jest taki element, gdzie jedna z postaci nabywa pewnej mocy i zaczyna mieć takie kolorowe ślady na ciele, nie? Mhm. I ja jestem dokładnie jak ta moc w organizacji, nie? Czyli tu się objawię, tam przyjdę, tam zobaczę, tutaj oglądam procesy, tu wysłucham ludzi i znajduję ten taki czas na wysłuchanie głosów organizacji, Mhm. które jest oderwane od właściciela. No bo nie powiesz swojemu szefowi gorzkich żalów. Tak. W obawie przed utratą stanowiska, przed tym, że na ciebie krzywo spojrzy, ale jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to powiesz, najwyżej się wszystkiego wyprzesz. Tak, tak, no, czuję to. Zresztą dużo łatwiej się rozmawia z nieznajomymi o takich rzeczach, Mhm. które cię bolą, nie? No wiesz, a jak jeszcze masz po drugiej stronie kogoś, kto robi to już wiele lat i potrafi zadać kilka Mhm. pytań otwierających, no to leci tak całkiem lekko. Mhm. Tym bardziej jest źle w firmie, im trudniej jest wyciągnąć informacje z ludzi na takiej rozmowie. Okej, dobra, żeby przebić się przez wiele warstw. Mhm. Dobra, a czy dałoby się w firmie, dlaczego firmy nie mają samoistnie kogoś takiego, wiesz, w Bo to jest strukturze darmozjad. firmy, nie? Ale nie, chodzi mi o to, że
ty jesteś z zewnątrz jako konsultant, dlaczego nie wiemy tego, że w firmach ktoś taki powinien być Ale my to i wiesz, wiemy. stworzyć wewnętrznie? Ale my to wiemy. Okej. Jakby jest dużo tworów, które już po części powinny pełnić taką funkcję. Dobra. To jest często HR Business Partner, to są dobrze funkcjonujące w ogóle działy zarządzania, to są inni pracownicy. Ale to nadal jest kto? Pracownik wewnątrz organizacji, który żyje w chaosie, który zna ludzi, cały czas z nimi przebywa. On nie ma możliwości spożyć z lotu ptaka. Moją największą supermocą jest to, że ja mogę przyjść i powiedzieć: słuchaj, Szymon, ja tu jestem, ale za chwilę mnie nie będzie. Ja tu Okej. nie będę na wieki wieków amen z tobą. Ja przyszłam pomóc ci rozwiązać jakiś problem, przekazać ci wiedzę, którą posiadam, ale potem będziesz musiał radzić sobie sam, więc korzystaj. I tak samo do ludzi. Jak podchodzę do działu sprzedaży, to często mam takie, że słuchajcie, ja wam chcę pomóc, nie ustawiać wszystkiego po swojemu, bo ja tu jestem tylko na chwilę. Okej. W sumie rzeczywiście to chyba najlepsza konfiguracja, że to będzie osoba z zewnątrz, nie? Staram się No na i siłę to kwestie ułożyć w finansowe. środku. Hello, to jest Tak. drogie stanowisko, bo musisz mieć wysoko Tak. kompetentną osobę do tego, która jest niebilowalna. Tak. No, czuję to. I czas, który potrzebujesz na taką firmę, jest dużo mniejszy niż etat. No tak, no rzeczywiście. Samo Easy as przez się fuck. się rozumie, dokładnie. No. No. Mega. Mówiłaś o tym takim modelu przedsiębiorcy na etacie, nie? I trochę ty to teraz uprawiasz. Czy myślisz, że to właśnie że w tę stronę będzie ewoluował rynek, że coraz częściej będą takie możliwości? Bo jeszcze jakiś czas temu mam wrażenie, że ciężko było sobie wyobrazić taką konfigurację. Ludzie nie do końca chcieli takich ludzi zatrudniać na kawałek etatu, bo oni nie będą zaangażowani i tak dalej. Teraz się to zmienia i mam wrażenie, że ludzie sobie, nie wiem, w 5 pracach, nawet jeżeli nie są przedsiębiorcami, to potrafią sobie podzielić na 4 etaty. Zresztą też Ewa o tym mówiła, że ma takich specjalistów u siebie zatrudnionych na jakąś małą cząstkę etatu i nawet takich, którzy posiadają czy udziały, czy nawet jakieś opcje na Ale udziały. to jeszcze jest specjalista, czy już przedsiębiorca? Już przedsiębiorca, czy jeszcze specjalista? Właśnie nie wiem. W sensie to jest na tyle ogólne pytanie, że zastanawiam się, że widzę i taki scenariusz, i taki. Wiesz, bo masz dwie zupełnie różne odpowiedzi na ten scenariusz, o którym mówisz, bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy prowadzili 5, 10, 15 lat i ją zwijają i chcą wrócić na etat, nie mają łatwo, nie mają trudno, zależy jakiej roli szukają, nie? Ale jeżeli masz kogoś, kto jest po prostu freelancerem, ma kilka projektów, może ma jakiegoś wspólnika i we dwójkę, w trójkę coś robią, to jeszcze nie jest przedsiębiorca, o jakim my dzisiaj rozmawiamy. Taka osoba bardzo szybko się zaadaptuje. Okej, dobra. No dobra, ale czy ludzie, twoim zdaniem, to będzie standardowe, że będą mieli nie jeden etat, tylko 2 połówki? Myślę, że nie. Nie. Myślę, że to jest kwestia trochę tego, jak się rynek zmienia. Musisz być coraz bardziej sprytny, żeby cię nie zastąpiły automatyzacje. Musisz umieć z nich korzystać, żeby cię nie zastąpiły. Musisz mieć odpowiednią lotność, kompetencje miękkie, których nie ma sztuczna inteligencja. Więc jakby ten rynek się zmienia. Nigdy ich nie będzie miała. Nie? Czujesz, że nie? Jakby zawsze będzie ta dolina, gdzie robot o twarzy człowieka łudząco podobnej będzie dla nas zbyt naturalny, że aż nienaturalny. To oglądałem ostatnio Transcendencję któryś raz z rzędu i tak. No, Nie? I to wiesz, ten i jakby klimat. to się nie wydarzy, a na pewno nie w najbliższym dziesięcioleciu. Głupio by było mi rozmawiać o tym, co będzie za 5 lat, a co dopiero, co będzie za 10, nie? Więc rzeczy, które na pewno wiemy, to, że rynek się konsoliduje, więc małe organizacje mają coraz trudniej. Produkcja w Europie ma coraz więcej problemów. Jest coraz mniej konkurencyjna. My już nie jesteśmy tanią siłą roboczą, więc ten rynek się zmienia. I w przypadku produkcji, w przypadku takich branż technicznych, technologicznych, jest to mega wielkie wyzwanie, gdzie oni chcą być za 10 lat.
Niesamowitą rozmowę miałam ostatnio w kontekście, w którym zaczęliśmy rozkminiać, co się stanie z dużymi terenami przemysłowymi, z fabrykami, które przestaną rzeczy produkować tu w Polsce, bo taniej będzie je wyprodukować wszędzie na wschód od nas. Mhm. Czy to w Chinach, które już nie są takie tanie, jak mogło się wydawać, czy to na południe od Chin, czy trochę na wschód. Jakby it's not that easy, nie? No właśnie. Scenariusz, który mieliśmy ostatnio, to kwestia tego, że na pewno zostaną biznesy, które są, nazwijmy to, na małą skalę i rzemieślnicze. Czyli produkcja mebli kuchennych na zamówienie może się odbywać jeszcze tutaj, ale korpusy i tak będziemy sobie ściągali. A Tak. produkcja Będzie jakiejś jeden na pewno hub, który produkuje dla dokładnie, tych nie? ludzi, nie? Produkcja Mhm. jakiejś Też tak to widzę. niszowej ceramiki, jakichś naczyń i takich rzeczy na dużą skalę, duże przedsiębiorstwo, nadal w perspektywie fabryki, która robi kubki dla Ikei, będzie mikroskopijna, ale ona Mhm. zostanie, bo jest na tyle indywidualna, że logistyka tego nie będzie odpowiednia, żeby to wysyłać na zewnątrz. Na pewno część fabryk się przemieni w montownię, bo taniej będzie wydelegować na zewnątrz wszelkiego rodzaju komponenty i ściągnąć je tutaj. I teraz to jest takie duże wyzwanie przed przedsiębiorcami. Quo vadis? Bo jeżeli rynek ten produkcyjny się konsoliduje i się zmienia, to za chwilę ci, którzy są od nich zależni, albo przestaną istnieć, albo zostaną wchłonięci. Czyli liczba tych firm będzie się zmniejszała. Więc jeżeli prowadzisz usługi dla tych firm, już odpłyńmy od agencji, nie? Bo Mhm. nam się zrobiło mocno Tak. agencyjnie, ale księgowości, wszelkiego rodzaju zaopatrzenie biur, to masz coraz mniej podmiotów na rynku, które mogą zostać twoimi klientami, a konkurencja nie maleje. Mhm. No i to wracamy do twojego pierwszego pytania. Jak chcę otworzyć biznes, to co mam ze sobą zrobić? No, jakby znajdź to, co będzie cię wyróżniało na rynku wobec wszystkich dookoła. Mhm. Czuję to. Zahaczyłaś temat Europy, że przestaje być konkurencyjna. To jest też temat, który ostatnio czuję, że jest na językach. Czy twoim zdaniem to jest ultra kontrowersyjny temat i Mhm. on jest trudny, tak? Więc trudno mi w ogóle zadać pytanie, żeby tu nie zbajasować nikogo, ale czy to jest tak, że ten nasz europejski sen, on da się go zrobić? Ten sen o tym, żebyśmy, nie wiem, pracowali sobie po 6 godzin, 4 dni w tygodniu i dalej mieli wystarczająco kasy, żeby kupić mieszkanie, dom i sobie wyjeżdżać 3 razy w roku na wakacje? Czy to jednak siły natury na to nie pozwolą, żeby to się zadziało? Nie mam bladego pojęcia. Bardzo lubię romantyzować to, gdzie my zmierzamy, czy Mhm. to jako kraj gospodarczo, czy jako w ogóle Europa. Jakby nie chcąc zahaczać o kwestie polityczne, też nie rozwiniesz tego wątku, więc zostawmy go Tak. gdzieś obok. Ale myśl, która mi zawsze przyświeca, to, że ludzie się przyzwyczajają do dobrego i nie lubią obniżać swojego statusu. Więc jak rynek będzie się zmierzał i ludzie, którzy dzisiaj dorobili się czegoś swoimi kompetencjami, zobaczą, że mogą to stracić, to po prostu będą musieli się przebranżowić w taki sposób, żeby nadal to zachować. Okej, czyli twoim zdaniem rzeczywiście siły będą tak działać, że ludzie po prostu i tak nazwijmy Znajdą to sposób przemocowo się dostosują do tego, Znajdą sposób na to, żeby utrzymać żeby status zarabiać. quo. Mhm. Jeżeli wypracowałam sobie status quo, który zaprowadził mnie dzisiaj do pewnego poziomu przychodu, majątku, statusu życia, to znajdę ten sam sposób, żeby za jakiś czas to zrobić. Na pewno będzie to pewien dołek po drodze, Mhm. jeżeli świat się zmieni, ale ludzie, którzy mają kompetencje, przedsiębiorcy, ludzie o szerokim wachlarzu rzeczy, które mają do zaoferowania, znajdą sobie zawsze niszę. Okej, to jest w sumie pozytywna myśl, tak jak sobie No myślę. mówię ci, ja lubię No, no, romantyzować przyszłość, jakby fajne, fajne. No, gdyby tak było, to byłoby spoko. Ja mam obawy, że może nie, no ale wiesz, to mówimy tylko o tych, którzy mają te kompetencje. A jaki no to jest dobra, niewielki wycinek tych, którzy ich nie mają, nie? no dobra, a co z tymi, którzy nie mają? Wchłoną ich korporacje i zamienią I ich w tak, korpoludki i okej. wszyscy będą I, szczęśliwi. I będą trybikami w maszynie i Mój każdy. ulubiony odcinek Miłość, śmierć i roboty to jest jogurt.
Kurde, nie pamiętam, jaka To tam jest była fabuła. odcinek, w którym okazuje się, że jogurt wyewoluował w inteligentną superkomórkę i stał się sztuczną inteligencją, która zawładnęła światem i wymyśliła, jak rozwiązać wszystkie problemy klimatyczne, jak znaleźć ludziom pracę. Świat się stał piękny, zielony, ludzie mają pełen dobrobyt i ten jogurt mówi: nie, jesteś pojebani, out. I on odlatuje z ziemi, no, mówiąc, no, nie będę z wami współpracował dalej, i zostawia tą ziemię tutaj taką w spokoju. Nie? I to jest właśnie doskonały taki przykład tego, że my moglibyśmy dostać sztuczną inteligencję, która poukłada nam życie tak, żeby było super, a i tak będziemy narzekać i tak to finalnie odrzucimy i zaczniemy się w swoim własnym kisielu z powrotem kręcić. Nie? Tak, to mi się przypomina, w Matrixie o tym mówił. Kurde, chyba nie widziałem tego odcinka, ale niemożliwe, żebym go gdzieś ominął. No wiesz, to było dawno już. Tak. Przypomina mi się agent Smith, który mówił o tym, że pierwsze tam części Matrixa były właśnie, pierwsze tam symulacje Matrixa były właśnie takie idealne, ale się nie przyjęły, bo Bo były wy zbyt jesteście idealne. dziwnym gatunkiem. No, ale Śmieszne. miałam parę takich biznesowych przypadków, że ktoś do mnie przyszedł na konsultację, bo było No, zbyt dobrze. To jest mój ulubiony case, okej. który mówi: Mhm. ej, Magda, wyskalowaliśmy się rok do roku o 100%, zatrudniłem 2 razy tyle ludzi, mam poduszkę finansową, wszystko odhaczyłem z twojej checklisty, którą się chwalisz. What next? A ja Mhm. mówię, a jakby nie what next. Zastanów się, jak tego nie skopać, żeby to nie runęło, nie? I Mhm. utrzymanie stabilizacji po wzroście to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo często zabija firmy. Bo nie jest tak trudno potknąć się o sukces. Tak. Dzień dobry. Tak, ale to są dobre słowa. Mamy klienta, który dosłownie ma świetną sytuację, opanowany prawie cały rynek w Polsce, któremu właśnie robimy kanał, i on właśnie jest na tyle świadomym człowiekiem, że mówi: ja się boję, że ktoś zaraz zrobi ten marketing lepiej, wideo marketing, Mhm. który zaora jego branżę, więc ja muszę to zrobić, żeby zbudować fosę. I to jest samoświadomość, nie? Jest jeszcze cienka granica między samoświadomością a problemami wynikającymi z naszego dzieciństwa i życia w chaosie, ale tak, nie? Jakby z dwojga złego lepiej to zaopiekować niż nie. Okej, rozumiem. Czyli to może być paranoja, tak? W niektórych przypadkach. Wiesz co? Ale z drugiej strony paranoicy Totalnie, tylko przetrwają, jest totalnie taka jest pozycja, tak, nie? że Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. moim ulubionym cytatem jest Bartosz Majewski, który opowiada często o tym, jak ze swoim wspólnikiem Marcinem przewidzieli 13 z 3 kryzysów, które nastąpiły. Więc jak mówisz o paranoi, to jest pewna granica między paranoją, a tym, że chcesz być przewidywalny i chcesz mieć pewną kontrolę nad tym, co się dzieje. Natomiast tak, fajnie jest przewidywać kryzysy, licząc na to, że jednak się nie wydarzą, bo jak się wydarzą, to przynajmniej będziesz przygotowany. Okej, ale rozumiem, że przewidzieli 13, ale mówili o 60 i w tych Nie, zawarły się te jakby 13? Wiesz, o co odwrotnie, nie? W chodzi? sensie przewidzieli 13, a 3 się wydarzyły, czyli pandemia, okej. wojna, Dobra, jakby sorry. inne rzeczy, które były po Sorry, drodze w nie ciągu zrozumiałem, ale ostatniego dobra, no. 5-lecia. Okej. Natomiast tak, so much fun. Okej, dobra, to w tym kontekście to jest zabawne, no. Chociaż tak jak mówię, jest taka pozycja, przetrwają tylko paranoicy. Nie Mhm. czytałem jej osobiście, ale wszyscy sobie chwalą, że kilka osób polecało.
Dobra, Magda, powiedz co u ciebie, bo zacząłem od wejścia w tematy, ale chciałem się dowiedzieć, no tak, nie widzieliśmy się w sensie przy nagraniu, ostatnio nagrywaliśmy rok temu. Jakbyś mogła przybliżyć, co się tam wydarzyło, jakie scenariusze ty widziałaś, nie wiem, swojego rozwoju, swoich planów, jakie się udały, jakie się nie udały, w którą stronę i dlaczego? Ja mam taki, niedawno z moimi menadżerami o tym rozmawiałam, że ja mam takiego skilla, że układam sobie, jak się potoczy moja kariera za 3 lata Aha. i jak na razie w sekwencjach 3-letnich ona się 1 do 1 sprawdza. O, no I wracałam do swoich notatek właśnie z takiego początku 2020. Ja mam takie, za 3 lata to tak raczej będę już przy jednej organizacji, raczej będę robiła swoje rzeczy na własny rachunek, raczej już nie na etacie, a dużo szerzej, nie? Gdzieś pewnie jakąś firmę otworzę. No i 3 razy czek. Warsztat się kręci od naszej ostatniej wizyty w prawo i do góry. okej. Teraz jestem z Wojtkiem Bizubem w W-Biznes. To jest w ogóle To fajna jest historia. W-biznes? Ja myślałem, że to jest w biznes. Ciekawe. Nie będę wnikać. Okej. Natomiast jest na tym pewna ciekawa historia o odpuszczaniu kontroli, więc to też możemy do tego wrócić, bo to jest fajny przykład na to, jak jako właściciel organizacji musisz podjąć szalenie trudną decyzję. No i cóż, cały czas mam to jakieś takie miękkie serduszko do tych biznesów usługowych i cały czas te konsultacje prowadzę. No teraz mam 5 projektów takich, które pracują ze mną tak 8 miesięcy, 9, dosyć długo wspólnie robimy rzeczy i myślę, że to jest tak dobry kierunek tego rozwoju. Gdzieś ludzie pytają o kolejne, ale ten balans pomiędzy nie bierz za dużo, żeby robić wszystko dobrze, też musi być zachowany. U mnie wspaniale. Glow up year. U Super. ciebie też dużo się dobrego pozmieniało. No, powolutku, tak, tak. No trochę się zmienił setup, jak widać, Trochę tak. obrazek jest trochę inny. Ja się trochę śmieję z tych pierwszych odcinków, bo kurde, tam jest tak zły kadr, że widać tą ewolucję na, wiesz, Widać. na pierwszy Ale rzut słuchaj, oka. dzięki temu tylko mogę bardziej doceniać glow up, który mam od poprzedniego odcinka do teraz. Nie? Ale ja mam do ciebie pytanie, bo przyjechałam z nim tutaj specjalnie. No. Jakbyś miał odciąć od odcinka osobę, z którą rozmawiasz, w sensie nazwisko osoby, to która rozmowa jest twoja ulubiona? Ale w sensie... Który odcinek jest twój ulubiony z tych, które nagrałeś? W sensie numer? No, jakby powiedz z kim, nie? I o czym to było. Ale no, nie mówmy o osobach, które mają rozpoznawalne nazwisko, chyba że tak. Ja mam kilka ulubionych rozmów. Taką jedną z topek jest na pewno rozmowa z Grzegorzem Warzechą. Okej. I wiem, że ona się nie poniosła jakoś mocno, ale trochę mnie to też nie dziwi, bo to Strata jest... tych, którzy nie widzieli. Tak, moim zdaniem tak, no, bo to jest totalny must have. Bardzo lubię rozmawiać z Przemkiem Jóźwiakowskim. Zresztą niedługo ukaże się rozmowa trochę z jego też podwórka, bądź nawet kontrpodwórka, jeżeli chodzi o jego myśl, więc trochę zatoczymy koło i to też moim zdaniem będzie bardzo ciekawe. To bym tak wymienił jako takie, które no, są gdzieś tam dla mnie mentalnie bliskie, ale ostatnio, wiesz co, to też jest inaczej, jak rozmowę nagrywam, a później jak ją przesłuchuję, jako trochę widz, bo tworząc jakieś dodatkowe materiały czy notatki, też chcę wyciągnąć trochę z tych rozmów, a nie da się tyle wyciągnąć w rozmowie 1 na 1, trzeba ją przesłuchać jako słuchacz, co To ciekawe, prawda. nie? I wtedy jak robię te notatki, to mam zupełnie inne wrażenie, to znaczy może nie zupełnie, to jest pewna generalizacja, ale mam inne wrażenie po przesłuchaniu tej rozmowy, a na przykład naszą rozmowę, którą słuchałem, przygotowując się do tego odcinka, żeby sobie odświeżyć trochę tematy, ona jest tak gęsta od po prostu faktów, przekroju, wiesz, tych wejść i tak dalej, że mówię, kurde, to jest po prostu tak solidna rozmowa, że po prostu trzeba ją przesłuchać, nie? Teraz I ja tak sobie twierdzę, przyznam nie? szczerze, że jej nie słuchałam, ale Polecam. przerzuciłam ją sobie przez wtyczkę do transkrypcji No. i wrzuciłam parę promptów w stylu znajdź wszystkie tematy, które zaczęliśmy, a Okej. nie zostały pociągnięte, albo zmieniliśmy w połowie tematu Okej. kurs rozmowy. Na jakimś 35 temacie integracja mi się wysypała i stwierdziłam, że
jak pociągnęliśmy w czasie jednej rozmowy ponad 35 różnych wątków i tam było pewnie więcej, Tak, to myślę, że warto. dokładnie. Jest opór gęsto, nie? No, I tak lubię właśnie takie rozmowy. E, Rozmowa, która dzisiaj wyjdzie. Dzisiaj, w sensie, oczywiście już dawno wyszła. Z Patrykiem Łopotem. Tam jest też tak po prostu, tam jest 6,5 godziny po prostu Jezus takiego Maria. gęstego wejścia w takie technikalia, jak działa agencja, nie? I jakie tam są meandry i tak dalej, nie? To też ostatnio ty mówiłaś, że tu się trochę agencyjnie zrobiło. Trochę tak, nie? Ale to nie jest To jest zamierzone. wszystko kwestia prawa przyciągania, nie? Chyba Jeżeli tak, nie? masz networking w tej branży, to potem ten networking przekłada się na networking drugiego stopnia i to nadal będą podobni ludzie. Ja ostatni rok spędziłam mocno wychodząc do biznesów ludzi z wielkiego przekroju, nie? Jakby i firmy produkcyjne, i logistyczne, trochę marek osobistych z problemami, jak zawsze, trochę retailu i to jest niesamowite, jak sobie patrzysz później, jakie błahe rzeczy wywalają ludzie jak żółwika do góry nóżkami, a jednocześnie nieważne jakiej skali firmę prowadzisz, nieważne jakiej wielkości masz wolumen, to są ciągle te same problemy. Tak, też mi się tak wydaje. Z drugiej strony czuję, że te takie, wiesz, powtarzanie, te błędy, które słyszy się, wszyscy je mają, to one tak, mamy je zakorzenione, ale w momencie dopiero jak je rzeczywiście, czy przeżyjemy na własnej skórze, dopiero one trafią, to o to chodziło, nie? Bo ja To mam nawet wrażenie, nie o to nie? chodzi. No, Jak się przygotowałam na nasze spotkanie, miałam przez chwilę taką rozmowę z Wojtkiem, w którą stronę powinniśmy pójść no, na naszym dzisiejszym spotkaniu. I ja byłam mocno za tym, żeby pójść w takie 10 grzechów biznesu w Polsce, nie? W no. sensie, co robicie źle, jak to rozwiązać. I Też pierwszą mam takie rzecz, którą tematy, mi no. Wojtek powiedział, to ludzie nie chcą słuchać rad. Ludzie nie chcą słuchać tego, że jakie są problemy. Ludzie chcą poklepać się po plecku, po ramieniu i usłyszeć, tak, no jest ciężko, ale my mamy system, który rozwiąże twoje problemy, robi się to tak, tak i tak. Jakby tego tak się nie załatwi, ale sama obietnica zdjęcia odpowiedzialności z człowieka, sama taka Okej. magiczna sztuczka, która pozwoli nie podjąć tego wysiłku, powoduje, że to się będzie ci 5 razy klikało lepiej, bo łudzimy się tym, że ktoś rozwiąże problemy za nas, że coś rozwiąże problemy za nas. A to jest, wiesz, to jest niesamowite, jak w pewnym momencie dochodzisz do pracy z przedsiębiorcą i on mówi, to Magda, to ja ci tyle płacę, a ty nie masz na to gotowego systemu? Ja mówię, nikt go nie ma, trzeba się wziąć za robotę i to zrobić. Magda, jak ja mam więcej sprzedawać? A ile miałeś spotkań w tym tygodniu? No 2. Dzień dobry. A gdzie 0 na tej liczbie? Gdzie 1 z przodu? Wiesz, i to są takie obietnice tego, że ktoś przyjdzie i w magiczny sposób znajdzie rozwiązanie, którego ja nie widzę. I tak, praca ze mną, to Tomasz Więch kiedyś powiedział, że ze mną się pracuje tak, że ja znajdę rozwiązanie na każdy problem. Jakby możesz mi powiedzieć, jak sprawić, żeby nie było głodu na świecie, ja się przez chwilę zastanowię, połączę kropki i znajdę ci wyjście z sytuacji. I to jest taki mój unikalny skill. Jakby przychodzą do mnie agencje naprawdę z bzdurnymi problemami w stylu, wiesz co, bo chyba niedobrze łączymy rentowność z liczbą pracowników i na przykład chyba mamy trochę za mało hajsu. No i patrzysz na te dane, już, a tu masz błąd, tu wstawiłeś 0 zamiast przecinka, tutaj w tej kolumnie co wy tu mierzycie? No, liczbę pracowników, ale bilowalnych czy niebilowalnych? A co to są niebilowalni? I wiesz, jakby znajdujesz szybkie rozwiązanie na popularne problemy. Nie wiem, mamy za mało hajsu, mamy za mało lidów. A robicie do sprzedaż? No nie. Albo jak klient się zgłosi. A macie na to system? Macie na to strukturę? No nie. Okej. Macie za mało lidów, tak? Tak. A jak często się odzywacie, jak klient zakończy proces sprzedaży po raz pierwszy i nie kupi? No wcale, jak nie kupił, to po co? I masz takie, Boże, ręce opadywują.
I to są ciągle te same problemy. I ludzie ciągle liczą, że przyjdziesz i rozwiążesz je magiczną różdżką za nich. I to jest moje pytanie, które jest zawsze jednym z pierwszych pytań na pierwszej rozmowie. Gdybyś miał magiczną różdżkę i mógłbyś rozwiązać jeden problem w twojej firmie, nie patrząc na czas, koszty, zasoby, kompetencje, to jaki to byłby problem? Ty wyobraź sobie, że to są takie przekroje rzeczy. To jest taki ogrom pomysłów i bolączek ludzi, którzy takie wypływają z flaków. Bo to jest trochę abstrakcyjne, nie? To jest dobre To pytanie, no. jest, wiesz, jesteś taką matką chrzestną ze Shreka w welurowej, czerwonej Tak. sukience i ja teraz tu zrobię to, tylko powiedz co. I ludzie mają takie, nie, bo to... I potem nagle się okazuje, że problemem jest to, że właściciel nie wie, dlaczego ma rotację w firmie. Albo problemem najpierw jest, bo mamy za mało sprzedaży, że dobra, nie ma pójścia na łatwiznę, to tym się zajmiemy. Co jest twoim prawdziwym problemem? No, że pracuję po 16 godzin w firmie. Ja mówię, a ty nie masz syna, córki, czegoś tam? No mam. Ostatnio usłyszałam, że wiesz, roczne dziecko mówi wszystkie imiona, wszystkich dookoła, ale nie taty. Ups. I wyciąganie takich problemów to jest, wiesz, tak jakby ciężka orka, bo nie załatwisz tego jedną robotą, jednym projektem, 3 spotkaniami. To jest projekt, który będzie trwał i trwał, aż ty mentalnie odharujesz swoje. A ludzie oczekują tego, że przyjdą, obejrzą filmik na YouTubie i problemy rozwiążą się same. Tak, zgadzam się. I to się klika. Oczywiście, że się klika. Bo tak, ja też to czuję, że też nie chcę, żeby to jakoś ultra kontrowersyjnie zabrzmiało, bo Dawaj, będzie się klikać. no właśnie będzie się, właśnie nie wiem, czy będzie się klikać, czy się obrażą ci, którzy kliknęli, bo stawiam taką hipotezę, że że ta część grupy ludzi, która ogląda tego typu treści, to w zdecydowanej większości to są ludzie, którzy robią właśnie taką, nie wiem, niektórzy to nazywają mentalną masturbacją i trochę tak jest, że wolą się cały czas dowiadywać. To jest trochę jak TikTok, tylko że odwrotnie. Że długo i nudno? Tak, że ja tutaj konsumuję content, który trochę mnie rozwija i tak dalej, i tak dalej. Kanału, nie? żeby faktycznie widzowie się nie obrazili na ciebie. Jakby no. nie obrażajcie się, Szymon dużo dobrego robi, ale mój ulubiony przykład to jest kupowanie książek. Tak. Jak ja podchodzę, mam taką checklistę książek, które warto jest gdzieś tam z tyłu przejść sobie, nie? I ja się łapię, że mam dokładnie to samo. Wiedza z tej książki ezoterycznie, magicznie spływa na mnie w momencie kliknięcia kup teraz. Jakby nawet nie w momencie, kiedy ja odpakuję tę książkę i ją odłożę na półkę, tylko ja kliknę kup teraz i tutaj chip się wgrał, jest aktualizacja oprogramowania, już nie muszę jej czytać, nie? Totalnie to kupuję, no. I mam to samo. Wszyscy to mamy, bo liczymy na to, że zadanie jest odhaczone. Tak. Wszyscy mamy to, że weźmiemy konsultanta, czek odhaczone, będzie już dobrze. No obejrzymy film jest na usprawiedliwienie, wideo. bo wydaliśmy pieniądze. Dokładnie. Wydałem czas, żeby obejrzeć wideo, cyk, problem się rozwiąże. A potem przychodzi ta ciężka orka, nie? Te kilkanaście wieczorów, które musisz spędzić z tą książką i jeszcze ją skumać, nie? A potem wdrożyć. Tak. Kursy. Bo jakby jedyna rzecz, której staram się w życiu nie robić, to nie pomagać ludziom sprzedającym kursy. Jakby życie i tak mnie do tego zmusza i ja mam miękkie serduszko i potem i tak staram się tym ludziom pomóc, bo wierzę w tych ludzi, ale ja mam... Pozdrowienia dla Patryka. No. Ale ja mam totalnie taką niezgodę w sobie na sprzedawanie kursów online, bo ja też kupuję kursy, które potem nigdy nie są otwarte. Okej. Tak, podobno statystyki są miażdżące, jeżeli chodzi o zakup kursów Nawet versus nawet obejrzenia. mi nie mów. Jakby mam takie... Ostatni check-up takich statystyk na poziomie 2,20, ale tam się świat zmienił od tego czasu. Będzie jeszcze gorzej, nawet mi nie mów. Jest bardzo źle. Znalazłam sobie ciekawą daną, którą chciałam się podzielić dzisiaj z tobą. Rok do roku sprzedaż w sektorze usług jest niższa. Styczeń 2023 i 24. 24 versus 23. Jest niższa o 28%.
A co masz na myśli, mówiąc sektor usług do B2C? Nie, No, jakby w ogóle. produkcja, czyli Aha, produkty, sprzedaż produktów, sklepy internetowe, wszystko co fizyczne okej, versus wszystko co niematerialne. dobra. Usługi minus 28% rok do roku. 1/3. Strasznie dużo. Strasznie dużo. Masz jakieś przemyślenia z tym związane? Kilka. Jest No, jeszcze gorzej. Do tego mam jeszcze taki dowód anegdotyczny, one no. są najgorsze, ale Tak, ale a, najbardziej ją lubimy. Wojciech, z którym pracuję, ma No, taką dobry nawyk, żeby w ciągu końcówki stycznia obdzwonić ludzi, którzy kiedyś się z nim kontaktowali. Kontaktowali się z naszą agencją, z naszymi okej. No, handlowcami i jakiegoś tam albo kupili, albo nie kupili, albo są klientami, tak, mhm, żeby zobaczyć, co tam na rynku słychać, nie? Masz mhm. jakiś tam poziom relacji, ogromny przekrój firm, Fajnie, robi to bardzo dobry kilka pomysł. dni, No. dzień i noc, jakby Mhm. mózg po prostu paruje. Żeby przykleić ucho do rynku. Mhm. Super. Ja mi powiedział, że jakby na wszystkie rozmowy, które odbył, 3 tylko nie skończyły się tym, że ale my w styczniu nic nie sprzedaliśmy. Nie domknęliśmy ani jednej sprzedaży. Okej. A to były właśnie trochę biznesy usługowe, Jakby tak? no wszystkiego po trochu, nie? Bo mamy Aha, bardzo okej. szeroki przekrój firm. Bardzo mocno siedzimy też w przemyśle i w produkcji. Czy to oznacza, że już jesteśmy w tym miejscu, gdzie przychodzi wielki kryzys? Ludzie przestali rzeczywiście wydawać pieniądze? Ja myślę, że jeszcze nie, ale już po. Mhm. Czyli to jest jeszcze moment, gdzie fizycznie to się nie objawiło, Okej, ale wszyscy się ale tego już to jest. boją, więc zaciągają ręczny. Mhm. Tam się hamulce od tego ręcznego grzeją, bo rynek chce jechać dalej, nie? Rynek chce robić, Deweloperzy od że... nieruchomości pchają po prostu Nie, miliardy, nie? Żeby on tak, nie? szedł dalej. Jakby No. rynek idzie dalej, ale Mhm. my zaciągamy, tam się, wiesz, tam się już zaczyna nam sypać Mhm. ten samochód ze względu na takie decyzje. Mhm. Ale pamiętasz, opowiadałam ci na poprzedniej rozmowie, czym jest krzywa lidowa w ciągu roku. To Mhm. jest ten segment, jak się rozkładają miesiąc po miesiącu, Tak. w większości przedsiębiorców procesy sprzedażowe, lidowe, jak podejmujemy decyzje Mhm. zakupowe, zazwyczaj B2B. No i teraz zwróć uwagę, że opowiadałam ci o tym, że krzywa lidowa się tak przesunęła o 2-3 miesiące. Kiedyś było tak, że styczeń był jeszcze taki so-so, w lutym mieliśmy sytuację, gdzie zaczynały spływać lidy, bo ludzie już mieli takie, dobra, Mhm. po świętach to do Tak. roboty, w marcu była sprzedaż, w kwietniu realizacja, jakby już tam od kwietnia, wiosna, ciepło, ludzie zaczynali robić rzeczy, więc szybko tutaj nam rosło, wakacje było takie pewne wypłaszczenie, no bo gorąco, bo się nie chce, bo wakacje, no i 4. kwartał, nie spać, zwiedzać, zapierdalać, nie? I teraz jest zupełnie odwrotnie. Jakby styczeń beznadziejny, luty się zapowiada beznadziejny i znowu będziemy mieli rok do roku, gdzie dopiero w połowie lutego pojawią się pierwsze lidy, pierwsze decyzje sprzedażowe, zakupowe tak naprawdę. Mhm. I w tym momencie, że one się pojawiają w lutym, zaczynają rozchodzić się w marcu, realizować w kwietniu, więc Mhm. te biznesy, które są Wszystko zależne się od tego, to poślizgnie. wszystko się Mhm. przesunie. I teraz ja to zauważyłam 2 lata temu, że to już takie były pierwsze zaczątki. Wtedy jeszcze sobie tłumaczyliśmy to sytuacją na Ukrainie, no bo to były Mhm. takie lata, a wy kurde, ale już nie było tej sytuacji na Ukrainie w zeszłym roku? To czy tak będzie? W 24? Faktycznie było? I teraz jestem przekonana, że znowu ta krzywa lidowa nam się przesunie, nie? Mhm. I to już tak z nami zostanie. Więc jeżeli ktoś zakładał, że po kiepskim grudniu będzie miał odbicie w styczniu, to nie. Po kiepskim grudniu będziesz miał odbicie w marcu. Okej, dobra. Ale czy to jest tak, że twoim zdaniem na przestrzeni roku ta suma jest podobna? No nie jest, no bo mówisz, że 30% w ogóle spadła konsumpcja usług. Mhm. Znaczy, nie konsumpcja usług ogółem, tylko sprzedaż w styczniu. Czyli to, co mieli Mhm. sprzedać w styczniu, pewnie sprzedadzą No pod właśnie, koniec lutego albo marca. czyli ta Czyli suma suma roczna roczna będzie... będzie cały czas rosła, jeżeli Mhm. masz poukładany Okej, biznes. dobra. Ale jeżeli zakładałeś, że ona będzie rosła szybciej, albo Mhm. jeżeli zakładałeś jakieś poukładanie sobie celów rocznych na kwartalne, to wszystko, co miałeś na pierwszy kwartał, to jest do rozbicia o ścianę. Okej. Czyli wygrają ci, którzy mają właśnie czy poduszkę, czy jakiś taki, nie wiem, czy... Wygrają ci, Kto wygra? którzy w listopadzie sprzedają wystarczająco dużo, żeby dobrze zrobić styczeń. W Okej, styczniu zrobią sobie wakacje i od lutego będą dalej sprzedawać. okej, dobra. Fair enough.
Dałoby się twoim zdaniem to jakoś siłowo zmienić? Tak, żeby, nie wiem, no, na przykład zrobić 100 razy więcej coli w styczniu, żeby rzeczywiście Ciężko to... powiedzieć, bo nie zmienisz mentalności ludzi. No, Wiesz, czym to się objawia? no, Ja bardzo lubię, jak czasami Szymon Negacz rzuci taki dobry post na LinkedInie, bo on jest takim papierkiem lakmusowym tego, co się trochę dzieje w branży. okej. I on tam z tydzień temu wrzucił, że styczeń mieli rekordowy pod kątem liczby zapytań. Okej, W-Biznes dobra. miało styczeń rekordowy pod kątem liczby zapytań. Co to znaczy, Szymon? To znaczy, że firmy mają problem. Panic mode activated. Dokładnie. No. Okej, czuję. Dobra, i to jest papierek lakmusowy. Dobra. I co wtedy z takimi firmami? Co, trzeba im trochę uświadomić właśnie, że kurde, no słuchajcie, czasy się trochę zmieniły, to się Wiesz co, przesunęło? to jest trochę tak, że ciężko mi się wypowiadać za cały rynek. No wiadomo, Mogę no, się to wypowiadać za jest tych, którzy generalizacja. dostali wpierdol w zeszłym roku w Mhm. styczniu, więc przyszli w lutym i w marcu Okej. i cały zeszły rok poświęcili na to, żeby w tym roku ponownie się nie sparzyć. I Mhm. to samo czeka firmy w tym roku. Jeżeli ten styczeń Mhm. spuścił ci w pierdol, jeżeli ten luty nie zapowiada się ciekawie, to jak ty będziesz uważał, że potem sobie odklepiesz to w marcu i jakoś to będzie, to jakoś to będzie. Ale Mhm. jeżeli w marcu zaczniesz pracować przez cały rok regularnie nad budowaniem bazy klientów, nad sprzedażą, nad upłynnieniem, tak jakby wypłaszczeniem tego poziomu realizacji, Okej, czuję. no to następny styczeń już nie będzie cię trzepał kijem po plecach. Będzie Okej, bardziej do mhm. prześlizgnięcia. Bo w sumie możesz sobie zrobić tak, żeby na zakładkę tak ustawić, żeby ci klienci byli trochę zaklepani, niektórzy na ten styczeń i tak dalej, żeby to właśnie wypłaszczać. No dobra, to ma sens. No i teraz Ma sens, czuję. O, i to trochę mi rozjaśniłaś kilka decyzji właśnie związanych z tym. Już trochę rozumiem kilku klientów, bo oni po prostu nie mieli dzień dobry, swoich fakturę klientów. wyślę na Dobra, maila. fajne. Podoba mi się to. Trochę mi otworzyłaś oczy. Dobra, teraz ty jesteś w W-Biznes dyrektorką operacyjną. Tak. Tak to się nazywa. To jest Murarz, tynkarz, akrobata. to jest właśnie absurdalnie ciężkie stanowisko, moim zdaniem. Jedno z takich no, i kluczowych, i trudnych, tak? Jak ty to chcesz pogodzić właśnie? Jak to godzisz z tym, że masz jeszcze, prowadzisz 5 klientów? Da się to zrobić? Jaka firma musi być, żebyś ty mogła sobie, To wiesz, jest w ogóle oddychać normalnie? bardzo szerokie pytanie, no No, bo jest. czy da się pogodzić? Jak widać się da. Okej. Jak to zrobić? Musisz mieć w opór ogromne doświadczenie. Mhm. Jeżeli 7 lat to trzepie cały czas, to nie jest dla mnie trudne tak poukładać projekty, żeby móc swój czas właściwy poświęcić swojemu zespołowi, Mhm. swojej organizacji. A jeżeli wiesz, jak rzeczy w organizacji robić, jesteś w tym efektywny, no to posklejasz to. Jakby, hello, no nie pracuję 100 godzin w tygodniu, umówmy się, nie? Ile pracujesz w tygodniu? 45? Okej. To, to super, bym powiedział, Ja nie? jestem człowiekiem, który jest najbardziej nieefektywny na świecie, ponieważ ja wstaję po godzinie 8 i do Mhm. godziny 10 jestem praktycznie nie do życia. Mhm. Mój zespół, pierwszy dekret, jaki miał, to było, że przysięgam, jak umówicie mi kola przed godziną 10, to nie przyjdę. Nie mów do mnie rano, tak? Nie mów do mnie rano, nie? Okej. Więc no, musisz umieć zarządzać tym czasem i swoimi kompetencjami i swoim frameworkiem, tak żeby go maksymalnie dobrze wykorzystywać. Mhm. To było tak, że kurde, pewnie może to powiesz? Nie wiem, czy to powiesz na Dawaj. wizji, czy Wojciech miał problem właśnie z procesami, dlatego do ciebie się A w odezwał, życiu nie. czy właśnie super jest i ty przyszłaś i po prostu to optymalizujesz do jakichś granic, czy jak to To jest? jest doskonała historia, bo z Wojciechem ja pracowałam przez 2 lata Mhm. jako konsultantka w Kazbek. Okej, czyli poukładałaś mu i sobie zrobiłaś stanowisko. Co do poukładania, to ci powiem, że to było jeszcze far away, ale Okej. intensywnie robiliśmy rzeczy. Mamy bardzo podobny flow i jakby mentalnie super się dogadujemy. I to była taka dosyć zabawna sytuacja, bo ja już wiedziałam, że będę szukała dokładnie tej roli i Mhm. ogłosiłam ją bardziej publicznie niż do znajomych, dookoła, do klientów i Mhm. tak dalej. Do klientów raczej poszła informacja, słuchajcie, będę kończyła swoją pracę tutaj, więc ktoś będzie przejmował projekty. No i jakiś tak tydzień później widzę się z Wojciechem i Wojciech mówi, a czemu nie przyszłaś do mnie?
Czemu nie powiedziałaś, nie? Żeby już szukać. Ja mam takie, stary, my się znamy już 2 lata. To jest już prawie jak związek kazirodczy. Ja wiem doskonale wszystkie trupy w twojej szafie. Ty wiesz doskonale, jakie ja mam kompetencje, co mogę zrobić, czego nie mogę. Jakby ja cię niczym więcej nie zaskoczę, a Wojciech jak siedzi, tak się, wiesz, śmieje, tak, no wiem. I jakby dlatego chcę. I to był dla mnie w ogóle taki doskonały przejaw takiej przemyślanej decyzji. No bo jeżeli masz No. człowieka, co do którego wiesz, jakie są jego mocne strony, jakie są jego słabe strony i wchodzisz w tą współpracę świadomie, to masz trochę większy spokój. Chociaż z tym spokojem, jak zatrudniasz pierwszy raz dyrektora operacyjnego, to ja teraz Bo tam nie było takiego nie stanowiska. było. Okej. To jest taki klasyczny przykład organizacji, którą wypracowuje sobie jedna osoba, właściciel. Ona się dobrze prosperuje, rozwija się i w pewnym momencie no, masz dobę za krótką. Mhm. Taką samą sytuację przechodził Artur z Agatą. W sensie Artur Jabłoński, Agata Banaszkiewicz. Taką samą sytuację przechodzi teraz bardzo wiele innych znanych mi agencji, czyli doba ma tylko 24 godziny. Albo będziesz się kręcił wokół własnego ogona, albo oddasz to komuś. I teraz wyobraź sobie, widziałam foty twoich małolatów, oddać swoje jedyne, kochane, cudowne dziecko obcej, rudej typiarzy. No tak. Dałbym radę, nie? W razie czego. Jakby co to się nagrało, nie? Ale wiesz, takie podejście z taką pewną świadomością. No. Znam ogrom sytuacji, gdzie właściciel zrekrutował sobie dyrektora zarządzającego, operacyjnego, prawą rękę, jak zwał, tak zwał. W sensie definicja tego stanowiska jest dosyć szeroka, ale też jest jednak dosyć wyklarowana, co robić, czego nie robić. Natomiast finalnie to i tak rekrutujesz sobie partnera biznesowego. Natomiast dużo jest takich historii, które gdzieś mi się przewinęły, że mam taką osobę, ale nie zaufałem, nie odpuściłem rzeczy, które na co dzień robię sam. Zaglądałem przez ramię, nie dałem pracować. Mam bardzo podobną sytuację teraz w jednym projekcie, gdzie mam 2 wspólników i oni są świetni pomiędzy sobą, ale przez to, że mają zupełnie inne podejście mentalne, jeden drugiemu podgląda, co on robi, wpierdala się w robotę. Jakby to nie ma szansy funkcjonować prawidłowo. W sensie koślawo jakoś będzie jechało do przodu, co jakiś czas wybuchnie jakaś awantura, ale nie masz w tym takiego spokoju. A jak wchodzisz w taką współpracę, to najważniejsze jest to, żeby trochę zamknąć oczy i zaufać, nie? No bo to jest tak, że Dać oddajesz... przestrzeń. Dokładnie, oddajesz statek, który płynie. Jak przekazujesz te kółeczko, ten ster, no to ta osoba musi się trochę zapoznać z tym, co się dzieje. Machnąć trochę w prawo, zobaczyć jak zabuja, machnąć trochę w lewo, zobaczyć jak zabuja. I jakby no będzie kołysało, ale mimo wszystko siłą rozpędu będzie dalej jechało do przodu. Tak, oddanie tego steru jest trudne. Oczywiście, że jest trudne. No, jeżeli się utożsamiasz z tym, musisz mieć osobę, która jest niezdolna do zaniechań. O, to jest ciekawa cecha. No. Niezdolny do zaniechań. Kto ma taką cechę? W sensie, jak coś takiego zbadać? Jak to zbadać? Nie mam pojęcia. Dobra. Niezdolny do zaniechań. No. Wiem za to, że jak... Ty jesteś niezdolna do zaniechań? Jak mi tak? powiesz, że coś ma być zrobione, bo to jest ważne, to choćby skały srały, nie? Nieważny czas, nieważne miejsce, nieważne zasoby. No nie odpuścisz tematu, dopóki jest chociaż cień możliwości na realizację, nie? Podoba mi się to. Wydaje mi się, że każdy by chciał rzeczywiście z taką osobą pracować, ale że niewielu w ogóle to bada, czy ludzie tacy są. To jest takie, wiesz, minimalną wersją tego jest właśnie konsultant. I świetnie mi się pracowało tam, gdzie po wizycie konsultanta dochodziło do takiej rekrutacji. Bo ten człowiek trochę się mentalnie, ten właściciel, przygotował na to, że będzie musiał oddać część swoich obowiązków, będzie trochę mniej potrzebny, więc będzie się czuł trochę mniej potrzebny, zostanie odseparowany częściowo od swojego zespołu. Wiesz, to wszystko to są trudne sprawy i jeżeli wcześniej je przepracujesz, no to jest ci łatwiej potem taką rzecz przepracować na własnym organizmie, nie?
Więc to jest jedna taka fajna rzecz. Fajne. Jak mówisz o tym, że rzeczywiście, bo też chciałem o tym porozmawiać, mam cały o tym wątek, jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale chciałem to w ogóle zarysować. Właściciel, który czuje się właśnie nie do końca potrzebny, bo transformuje się jego rola, nie? To fajnie to ujęłaś, bo mniej więcej coś takiego powiedziałaś. I co w takim razie, twoim zdaniem, w ogóle powinien robić prezes? Jak powinna wyglądać jego rola? Czy właściciel biznesu? Bo ja wiem, to może być głupie pytanie, ale my o tym nie gadamy. My nie wiemy, nie mamy wzorca, co powinien robić właśnie właściciel, a czego nie powinien robić. Wiemy, że nie powinien mikrozarządzać, wiemy, że nie powinien siedzieć docelowo w operacjach i tak dalej, i tak dalej. No to co takiego on powinien robić, żeby on nie czuł się... Dam ci przykład. Rozmawiałem kilka lat temu z jednym przedsiębiorcą, który gdzieś tam odbijaliśmy sobie myśli, który mówi, kurde, wiesz co, bo ja bym chciał się dokształcić z niektórych rzeczy, ale ja mam wyrzuty sumienia, że w ciągu dnia sobie czytam książkę biznesową, nie? Jakby właściciel? No właśnie. To jest mental pracownika, który stał się właścicielem, nie? Tak, no, tylko że wiesz, on po tej rozmowie stwierdził, kurde, nie powinienem mieć rzeczywiście wyrzutów sumienia z tego powodu, ale mamy je, bo nikt o tym nie rozmawia, nie? Wiesz, o co chodzi. Znam wiele takich historii. Więc pytanie, co rzeczywiście powinien robić, a czego nie powinien, trochę twoim zależy, zdaniem? No? bo masz 2 najczęściej spotykane scenariusze. Na pewno jest ich więcej. Te, które ja znam, to Jasne. scenariusz, wizjoner i wykonawca. Czyli właściciel powinien być gościem, który wykmini, że chce sprzedawać pomidory w zielone groszki, a jego dyrektor operacyjny, jego wspólnik, jego druga połówka powinna powiedzieć, okej, dobra, to ja pójdę je wyhodować. Nie wiem jak, to jest mój problem, daj mi zasoby w postaci organizacji, środków, konceptu, ty wymyśl co, a ja to zrobię. Okej. I to jest jakby naturalna kolej dla ludzi, którzy mają lotność do prowadzenia biznesu i do wymyślania kolejnych biznesów. Jak Franek, jak Bartosz Ferenc, jak osoby, które są nałogowymi przedsiębiorcami. To oni potrzebują właśnie kogoś, kto mu powiedzą, dobra, to ma wyglądać tak, działać ma tak, kosztować tyle, albo w sumie nie wiem, czy tyle, ale wymyśl, czy będzie rentowne. W sumie nie wiem, kto to ma to robić, ale to jest super pomysł. Enjoy. Strategzy trochę, tak? Tak można by o nich I wiesz, powiedzieć? i tam wtedy wstawiasz osobę, znowu, niezdolną do zaniechania, która ma takie, dobra, czyli potrzebuje tego, to zrobić tak, takie zasoby ludzkie, takie rekrutacje i jeszcze będzie miała na tyle trzeźwego umysłu, żeby przyjść i powiedzieć, słuchaj, fajne są te pomidory w zielone groszki, sprawdziłam, ni chuja się nie będą sprzedawały. Are you sure? Tak. Are you sure? Are you sure? I tu masz ten moment zawahania. Bo jeżeli na drugie pytanie, czy to jest na pewno dobry pomysł, masz przekonanie, że to jest idea, za którą chcesz się dać pogrzebać, to musisz mieć partnera, który pójdzie utonąć z tobą, nawet jak położycie biznes. Rozumiem. Bo jakby prowadzenie biznesu dla pieniędzy to jest jedna rzecz, ale prowadzenie biznesu dla tych wszystkich potrzeb umysłowych, które mamy, to jest zupełnie inna historia. I my jesteśmy w tej drugiej, nie dla pieniędzy, nie? I tam potrzebujesz partnera, który pójdzie i to z tobą zrobi. A z drugiej strony, jeżeli masz partnera, który ci powie, ej, to się nie będzie sprzedawało, a prowadzisz biznes dla pieniędzy, to jest super, bo wtedy możecie się zatrzymać i to dalej przemalować, przebudować, tak żeby to miało faktycznie sens. No i to jest ten jeden, nie? Czyli wizjoner i realizator. Natomiast drugi model, co powinien robić prezes, to jest sytuacja, w której mamy prezesa, który jest rzemieślnikiem. Czyli robiłem zajebiście jedną rzecz, stworzyłem firmę, która zajebiście robi tą rzecz i what next? No bo taka osoba może się rozwijać w kierunku bycia przedsiębiorcą, ale jak nie ma pomysłów kolejnych na kolejne biznesy, na kolejne usługi, kolejne produkty, to się będzie męczyć. A co ma? Wiedzę o produkcie. Więc ja często doradzam, żeby oddać takiemu prezesowi, niech robi to, co lubi. To się super sprawdza w niektórych software house'ach. Czyli masz prezesa autystycznego turboprogramistę,
który robi cuda, no ale on się nie nadaje do prowadzenia biznesu. Weź człowieka od marketingu, od sprzedaży, niech oni przyprowadzają klientów, a ty, prezesie, bądź tak jakby prezesem, ale miej swój zespół programistów i z nimi pracuj. Rób to, co kochasz. Oddeleguj rzeczy, które nie są twoją mocną kompetencją. Znam kilkanaście firm z mojego doświadczenia, które właściciel organizacji wydelegował wszystko na zewnątrz, oprócz prowadzenia zespołu wykonawczego. Mam takiego jednego gościa, oni prowadzą Fajnie, bardzo... i to się sprawdza. Tak, no bo masz wtedy iskierkę w środku. Chce ci się to robić. Rozwijasz się i tą firmę. A jeżeli nie rozwijasz siebie i mentalnie się kisisz, no to ta firma też się kisi, ryba psuje się od głowy. Więc właśnie dążyłam do jednego takiego przykładu, że mam w portfolio taką firmę, która jest stolarnią. I gościu produkuje meble. To jest meble takie bardziej niszowe, nie płyta wiórowa, tylko meble drewniane. Nie? No i oni tam robili te rzeczy. I on właśnie zaczął sprzedawać, zaczęli stawiać sklep internetowy, zaczął tym zarządzać, to tak szło, jak cię mogę. I w końcu zgłosił się do mnie po rekrutację handlowca. I w procesie takiej 3-miesięcznej pracy wyszło, że on tak naprawdę to nie potrzebuje trochę handlowca, bo te zamówienia tak się tyle, o ile trzymają, rentowność jest, tylko on nie chce sprzedawać, nie chce robić tych rzeczy dookoła klientów, bo on się nie czuje dobrze w kontaktach społecznych. Okej. Ale wymyśla zajebiste produkty. I my jesteśmy teraz w sytuacji, w której jemu szukamy takiego mini dyrektora operacyjnego na jego skalę, czyli osoby, która będzie miała pod sobą handlowca i będzie miała pod sobą budowanie wizerunku firmy, a on razem ze stolarzami projektuje te meble. To wyobrażam sobie, że to jest trudne. Pytanie, czy ty widzisz, że zależy też pewnie od skali, tak? Ale ja mam takie wrażenie, że w Stanach tak trochę jest, że jak powstaje startup, on ma jakąś tam trakcję, zaczyna sprzedawać, to tam wpada, nie wiem, 10 profesjonalistów i profesjonalizują tą firmę, procesy i tak dalej i to działa. Pytanie, czy może to jest tylko wrażenie, ale tak słyszę między wierszami, jak słucham ludzi, którzy mają taki międzynarodowy biznes, że w Stanach to jest super, tam profesjonalizacja startupu się za i dużo tak dalej. filmów Nie? naoglądali. Może, nie? Może. Dlatego mówię, nie wiem, czy tak jest, bo nie widziałem tego, widzę to gdzieś tam między wierszami i to, co rzeczywiście jest w tej bańce, tak? Pytanie, czy tak jest twoim zdaniem i czy my w Polsce jesteśmy też w stanie no właśnie tak nabudować wokół samego produktu. Ale to jest najgorsze, co możesz zrobić, czyli nabudować ludzi dookoła produktu. Jakby rzeczy, które zabijają biznesy w Polsce, to zbyt duża liczba stanowisk niebilowalnych. Zbyt duża liczba darmozjadów. Czyli stanowiska, które są niesoptymalizowane, przedrożone, niepotrzebne, możliwe do zastąpienia nawet już nie AI-em, ale prostymi automatyzacjami, żeby jedna osoba mogła obsłużyć 3 maszyny, a nie jedną. I znowu, owadowanie się specjalistami dookoła do niczego dobrego nie prowadzi. Oczywiście zależy od skali. No właśnie tak mówię, że to prawdopodobnie od skali może zależeć, nie? Bo w małej skali to rzeczywiście absolutnie pewnie nie ma sensu. Druga rzecz, która zabija ludzi, to relacje międzyludzkie. Znaczy, ludzi to nie zabija, ale zabija firmy. Relacje Ludzi też. Jakby byłam kiedyś świadkiem, jak się 2 wspólników ze siekierami ganiało, nigdy więcej, nie? Serio? Seriously, w sensie to była firma sprzedająca sprzęt rolniczy. Kocham tą branżę, bo ona mnie zawsze zachwyca tym, jak jest skrajnie różna od naszej, nie? No ale teraz zobacz, to co zabija firmy, to mam biznes, biorę jakiegoś gościa, który jest mi znajomym 10-15 lat temu, więc prowadzimy go razem, on jest moim dyrektorem sprzedaży bez wykształcenia sprzedażowego przez zasiedzenie. I prowadzimy to i robimy. I w pewnym momencie ta sprzedaż spada. No bo rynek się zmienia, a dyrektor sprzedaży się nie edukuje, nie zmienia. A oni są najlepszymi przyjaciółmi na świecie. 15 lat prowadzą tę firmę. No i co byś zrobił? Masz swojego bliskiego przyjaciela, z którym postawiłeś tę firmę od 0 do milionera, ale on już nie dowozi i sprzedaż nie idzie dalej. To jest ultra trudna sytuacja. No nie wiem, ja byłbym prawdopodobnie gotowy albo
rzeczywiście ja byłbym gotowy po prostu zamknąć ten biznes i go setupować jeszcze raz, albo naprawdę albo siebie wypiąć, albo jego wypiąć. No, ale to jest trudna sytuacja, no bo tam są jeszcze te, tak jak mówisz, no ta znajomość kilkunastoletnia, nie? No, wiesz, relacje I między ludźmi, nie? co się dzieje? Widziałaś taką sytuację, tak? Kilka razy. I co wtedy? Wszystko Jaki zależy scenariusz od... jest dobry? Jezu, nie ma dobrego Nie scenariusza. ma. Scenariusz dobierasz pod to, jaki jest mental tych osób. No. No bo masz osoby bardziej świadome, masz osoby mniej świadome. Większe kompetencje miękkie, mniejsze. Mhm. Większą znajomość rynku, mniejszą. I im w tych 3 obszarach jest bardziej 3 razy na mniejszą niż na większą, tym jest trudniej, bo tam wchodzą emocje, ambicje, strach, relacje. Jakby Andrzeju to jebnie. Mhm. Natomiast im masz więcej tych rzeczy na tak, że coś tam jednak jest w tym do zrobienia, no to jest łatwiej tym zarządzić. Na przykład to wcale nie znaczy, że te osoby muszą przestać razem pracować. Można znaleźć im inne obszary kompetencji, inne zadania. Można ich wydelegować bądź prezesem reprezentacyjnym, członkiem zarządu, o ile są na to finanse, No tak, bo tam i już zdelegujemy innego handlowca, nie? Innego dyrektora sprzedaży. Znaczy jak jest kasa, to w miarę to da się tym zarządzić. No tak, tylko jeżeli dział gorzej jak sprzedaży nie nie ma tej sprzedaje, kasy, nie? No właśnie. no to pustego nie nalejesz, nie? No właśnie, nie? Więc w sensie, nie wiem, ja wychodzę z takiego założenia, że biznes ma po prostu dowozić, nie? Jak nie dowozi dany dział, no to chyba trzeba po prostu zrobić amputację i Tak, dopóki nie mówimy o relacjach. tak, no. Bo tak jak mówisz, to jest Jakby, trudne, nie? tutaj gorące pozdrowienia dla wszystkich prawników, którzy zajmują się próbą pogodzenia 2 wspólników, którzy nawzajem próbują się wyciąć ze spółki. Ten by go wykupił, ten by nie sprzedał. Tu wchodzi ambicja, tu wchodzi 15 lat krwi. Mhm. Pozdro 600. Trudne sprawy. Do ciebie też trafiają takie sytuacje w momencie, w którym masz takich klientów, którzy przychodzą, Trafiają się, tak? nie? Jakby trafia mi się bardzo szeroki obszar ludzi, z którymi się pracuje. Natomiast deal trochę polega na tym, No. że ja staram się też nie wchodzić tam, gdzie mnie nie proszą. No. I jak mam 2 wspólników, to raczej staram się znaleźć tego, który jest w pracujesz moich wtedy z obszarach. tak, okej. No. A jeżeli nie są podzieleni, to na przykład staram się poukładać ich między sobą, żeby oni się tym podzielili, nie? Ty odpowiadasz za to, ty dowozisz to, ty dowozisz to, bo często jest tak, że oni obaj robią to samo, nie? Mhm. No, łączą mi się kropki z tym, co też jeden z moich znajomych robi. I rzeczywiście tak, trochę doklejenie się właśnie do jednego wspólnika i gdzieś tam zarządzanie tymi relacjami, no to jest polityka, nie? Trudne. Trudne rzeczy, zwłaszcza na przykład w rodzinnych spółkach. Moja nie? ulubiona rzecz to jest taka, gdzie lubię dowieść wynik pierwszy, Mhm. czyli nie wiem, mamy cel podnieść sprzedaż, nie wiem, tam kwartał do kwartału o X. Mhm. Robimy to. I wtedy mówię, dobra, to wiesz, że potrafię. Tak. To ja ci teraz wydam zadanie, wydeleguję ci task, ale ty musisz go zrobić i nie mrugnąć. Okej. I tam jest panic mode na twarzy, nie? I już zapraszam na terapię. Mhm. I jest takie, haha, hi. Nie, terapia to dla mięczaków. I wiesz, utrzymanie tego poker face'a, zwłaszcza, że ja głównie pracuję zdalnie z tymi ludźmi, nie? Na tym kolu i tak to nie jest żart. Daję ci 2 scenariusze. Albo ta współpraca się wysypie, bo ten człowiek tam nie pójdzie. Dziękuję, to nie jest mój problem. Albo pójdzie i się super rozwinie, nie? Okej. Często jest taki moment i czy zgadzają się w końcu ludzie? Wiesz co? Zależy. Chyba tak. Raczej mam kontakt z tymi, którzy się zgodzili, więc ciężko Okej. ocenić, co się wydarzyło dalej, nie? Okej. Po czym poznać, że właśnie ta osoba powinna już pójść na terapię, a gdzie jeszcze można sobie spokojnie takimi, wiesz, miękkimi rzeczami. Jakby nie Jak to była, to umiesz znaczy, poznać? że jak zapytasz i powiesz, No. że nie była, to znaczy, że to już jest ten moment. Mhm. Jakby to jest zero-jedynkowe. Mhm. Natomiast odchodząc trochę od żartu, to kwestia tego, jak sobie radzisz ze stresem, Mhm. jak delegujesz obowiązki, czy czujesz się potrzebny, czy jesteś dumny z tego, co robisz, czy masz zaufanie do ludzi, czy inni ludzie darzą ciebie zaufaniem.
Jakby to są takie bardzo neutralne pytania, Mhm. prawda? Bardzo takie Tak, tak. o prowadzeniu biznesu, o Mhm. życiu, Mhm. ale jak tam coś nie styka, albo jak się pojawia wątpliwość, no to pojawią się kolejne sekwencje pytań. A co to dla ciebie znaczy? A co się kryje Mhm. pod tym, że czujesz się niepotrzebny we własnej firmie, przecież ty ją stworzyłeś? A może ty nie czujesz się niepotrzebny w tej firmie, tylko niepotrzebny w ogóle? I tam jest taka Mhm. rysa na szkle, w którym jest dobra, to nie jest tylko problem organizacji, to jest Okej, mój problem, nie? okej, okej. No I rzeczywiście znowu to to jest praca psychologa. przygotowanie Mhm. takie merytoryczne do pracy z drugim człowiekiem też jest ważne. Mhm. Ja też zauważyłem, że wiesz, w prostej rzeczy, content wideo na Mhm. YouTubie, nie? To jedną z największych tutaj barier jest psychologia, no bo ja muszę się pokazać właśnie ludziom i Muszę tak dalej. zaakceptować to, jak wyglądam. I tam jest praca psychologa, no, gdzie można by się spodziewać, no tak, agencja kontentowa robiąca wideo, a nie, to jest pół psycholog, pół agencja. Spoko. Ale wspaniałe jest to, że żyjemy w coraz bardziej świadomych czasach. Zwróć uwagę, że nie było takiego dostępu do wiedzy, to może nie, no bo książki były No, zawsze, wiedza była zawsze, tylko takiej świadomości, że w tych obszarach miękkich trzeba się edukować, tak, trzeba się rozwijać. To jest jedyna rzecz, która nas trzyma w ryzach przed tym, że zostaniemy zastąpieni przez roboty. tak. Tak, też to czuję. No. I tak, świadomość rośnie. No, wiesz, samo to, że dzisiaj ludzie potrafią rzeczywiście usiąść i wiesz, pogadać przed kamerą i nie bać się tego, żeby powiedzieć, że kurde, czasem trzeba iść na terapię, czasem trzeba naprawić psychikę, nie tylko technologię w firmie i tak dalej. I to jest spoko. To jest bardzo fair. Dlaczego zdecydowałaś się na to, żeby z Wojciechem zacząć pracować? Było chyba na stole i kilka innych scenariuszy. Dlaczego akurat ten? I I to właśnie te trupy w szafie, nie? okej, Pytasz się, jak pogodzić prowadzenie biznesu jako dyrektor operacyjny i konsultacje dla innych firm, w których też musisz się emocjonalnie zaangażować. No musisz po prostu poukładać to, a łatwiej ci jest poukładać tą pracę, jeżeli wiesz, co cię czeka. Nie będę mówić, że w trochę sumie jest tak. tak, Mhm. że poszłam na łatwiznę, No. no bo w wielu ofertach hajsy były lepsze, Mhm. albo struktura była większa, albo bardziej rozpoznawalna marka, więc też Mhm. ciekawsza trampolina, ale jak sobie myślę o ludziach, którzy tam są, o tym, że znasz już ich, wiesz, co to są za pieszczochy, wiesz, kogo Mhm. można bardzo dobrze wyedukować, pomóc mu się rozwinąć, no to jest w tym coś fajnego takiego. Okej. Czyli to nie kasa. No to co jest takim głównym twoim motywatorem, żeby właśnie pracować nad danym projektem? To Wyście się umówili, bo ostatnio robiliśmy wywiad z Wojtkiem odnośnie kim jest dyrektor no. operacyjny i jego pierwsze było pytanie: Magdalena, co cię motywuje? Ja tak spojrzałam na niego i mówię: Wojciech, nic mnie nie motywuje. Szymon, nic mnie nie motywuje. Rozwiń to, jak może Jestem cię w nic nie doskonałym motywuje? miejscu mojego życia. Mam poukładane życie rodzinne, Okej. robię to, co kocham, mam wokół siebie fantastycznych ludzi, mam swoją chatę w środku lasu, No właśnie, mam mieszkasz na swoje warsztat z motorami. no. Jakby fajnie byłoby po prostu tego nie spierdolić, więc ja nie potrzebuję motywacji na wyżej, więcej, mocniej. Ja mam wszystko idealnie, więc mogę się skupić na tym, żeby pomagać ludziom. No to cię motywuje, tak? A, Mm, a, nie? Okej. może mamy inne definicje motywacji. Znaczy, ja nie mówię o takiej motywacji, wiesz, takiej, że teraz to będę to robić, bo nie wiem, jakieś takie, wiesz, wyhypowane i tak dalej, tylko o takiej, wiesz, takiej głębokiej, na takiej zasadzie, że siedzisz sobie i sobie myślisz, kurde, co ja tak na dobrą sprawę lubię w ogóle robić, co byś robiła, gdybyś nie musiała myśleć właśnie o kasie, nie? Albo Pewnie o to czym. samo. No właśnie, nie? W sensie, Z jakiegoś powodu robisz to, co robisz, nie? bo jestem wystarczająco leniwa, żeby nie musieć szukać innych kompetencji, które już posiadam. Okej, Przepraszam. dobra, ale Zobacz, no, fair enough, jakby czuję to, no. motywacja jest tak mocno wyświechtanym produktywność, motywacja, zaprojektuj swoje życie, zrób wszystko, jesteś sprawczością tego, co cię czeka.
No. A tak naprawdę gubimy ten los, nie? Który jest nad nami. Czyli to, że jak odstawisz kubek, to wykonałeś czynność i niesiesz konsekwencje tego. Jak go nie odstawię i się obleję tą kawą, to będą konsekwencje tego. Ale mam jakąś wpływ na to, co ja teraz zrobię. A los jest tym, że jak teraz spadnie samolot nad nami, nam tu wleci, wiesz, przez okno, no to nie masz możliwości nad tym zapanować. No nie mogłam nie przyjść dzisiaj, bo wiedziałam, że samolot spadnie. Czyli No tak. w perspektywie tego, jakim małym pyłkiem jesteśmy na świecie, just do it, nie? Rób swoje, jesteś tu określoną liczbę godzin, bądź zadowolony z siebie, dbaj o siebie i nara. A jak przy okazji się komuś przydasz, to fajnie. Bardzo dobra myśl, no. Też staram sobie się o tym, staram często o tym myśleć, jak właśnie jesteśmy małym pyłkiem. Wszechświat idzie dalej, nie? No to jest bardzo przygnębiające. Tak? Och. Tak? Nie, Mhm. mnie nie przygnębia. I zmieńmy temat. Dobra. Zadam ci to samo pytanie, które zadałem ci rok temu. Kim ty się dziś czujesz? Porównamy, zrobimy taki. Totalnie nie pamiętam, co ci wtedy powiedziałam. To jest to dobrze. doskonałe. Możesz w ogóle wyciąć w montażu jedną wersję, drugą. Mogę? A kim ja się dzisiaj czuję? Dobrym partnerem biznesowym. Taką już nie małolatą od browara, że pójdziesz, pogadasz przy piwie i rozwiąże twoje problemy, się wyżalisz i ma skilla w rozwiązywaniu problemów, ale bardziej, że usiądziesz przy stoliku, przez 5 godzin będziesz pić kawę, rozkminiać koncepty, co jest w tobie, coś w twojej firmie, co możesz zrobić. Staram się czynić ludzi lepszymi. Ja po prostu Spoko. jestem takim partnerem dla każdego. Czy to dla przyjaciół, czy to dla ludzi, którzy są znajomymi, których staram się rozwinąć, na przykład zawodowo, czy to dla mojego męża, czy dla Wojciecha, czy dla klientów, którzy przychodzą do mnie na konsultacje. Jakby be good partner i that's it. Fajne. Facylitacja, to chyba ma taką ładną nazwę. Czyli czujesz już taką dużą kompetencję w tym i jesteś pewna tego, że rzeczywiście jesteś czy właśnie w organizacji, czy jako konsultant właśnie takim klockiem, który rzeczywiście pcha sprawy do przodu, tak? Tak, to czuję. ogólnie tak. Wiesz, jest masa problemów, na które nie znam rozwiązań. Mhm. Jest masa rzeczy, które trzeba wykombinować. Masa wypadkowych, które trzeba rozwiązać w jakiś sposób. Ale to czyni tylko to ciekawszym, nie? Bo w sumie czym by się to różniło od pracy na produkcji, gdyby cały czas szło dokładnie w tym samym schemacie? Tak, czuję. To jaki jest twój plan? A potrzebuję planu? Nie wiem. Mam swoje wymarzone miejsce za 3 lata i zobaczymy. Okej. Podzielisz się? Co za 3 lata chciałabyś mieć? Zrobimy sobie review tego. Dobra. Dobra. Czy twoim zdaniem to jest prawda? Trochę o tym mówiliśmy, że biznes usługowy jest dlatego tak popularny i nie wiem, według większości ludzi prosty, że właśnie można go zbudować na takiej trochę kompetencji freelancera, który trochę sobie wyrósł. I czy to rzeczywiście jest tak, że można sobie stworzyć, wiesz, coś lepszego niż taki etat, można by powiedzieć, albo czy lepiej jest prowadzić agencję niż być freelancerem, twoim zdaniem? Oczywiście, że zależy to od celów i tak dalej, nie? Ale jeżeli ktoś jest, czy masz takie historie u siebie, że ktoś był freelancerem, zrobił sobie firmę, z powrotem wrócił do bycia freelancerem, bo stwierdził, że to jest, wiesz, za duże, za trudne, bezsensowne? Taka zmiana często się dzieje w tle. Czyli jesteś freelancerem, to znaczy, że jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą obsługującą jednego klienta, potem 2, potem 3, potem 42 i mam 2 znajomych, którzy mi potem pomagają, potem 30, To taka Ewa potem mówiąc. 20, Ja. potem znowu 2 i znowu tyle, ile jesteś w stanie zrobić samemu. Czyli to nie jest tak, że to jest
wykres, który jest ostry. Okej. To jest taka łagodna fala, nie? Czyli większość takich historii, które znam o powrotach, właśnie z tego wynika. Czyli zrobiłem, byłem tam, kosztowało mnie to dużo Już nie stresu chcę. Mhm. i jakby wygaszam to do tego, co robię dobrze. Mhm. No w sumie wspominałaś o Michale Barczaku. On trochę coś takiego robił, nie? W kilku miejscach. Dobra, czy myślisz, że każdy może zrobić właśnie taką agencję, jeżeli chce i może właśnie nabrać w locie te skille, jeżeli chodzi o to skalowanie? Czy nie wiem, czy są jakieś predyspozycje do tego? Jakby agencję może otworzyć każdy i każdy może być bossem astralem na półce. To czym się różnią wybitne agencje od tych, które są po prostu Krew, agencjami? pot i łzy. Okej, dobra. A jak już znajdziemy ten wyróżnik, że mamy, wiesz, agencję, która różni się od innych, to w czym innym ona się różni od tych, które są przeciętne, nie rosną? No wiesz, no nie sprzedam ci, czym się musi różnić agencja od innych, bo to jest gotowy pomysł na biznes. Mhm, I każda agencja od innych będzie się różnić trochę czymś innym. mhm, Jedne będą nastawione na specjalizację w danej branży. mhm, Jedne będą nastawione na specjalizację w tym, czy to jest e-commerce, czy to są lidy. mhm, Będą agencje 360, które robią wszystkiego po trochu, ale dają klientowi poczucie, że jest zaopiekowany w wielu obszarach. Będziesz miał agencje marketingowo-biznesowe, jak W-Biznes, czyli mam partnera biznesowego, który i pomaga mi poukładać biznes w środeczku mhm. i pomaga mi potem znaleźć lidy, żeby ten biznes dalej się kręcił. Masz agencje performance media, bardzo duże. Mam na myśli takie, wiesz, 1000 klientów plus. Wiesz wtedy idąc tam jako klient, że oni mają procedury, wszystko jest stabilne, robią to ludzie. Masz agencje, które są oparte o silną personę. Mhm. Idziesz tam wtedy z zaufaniem do tej osoby, do tej marki osobistej. Masz agencje, które są oparte o grupę freelancerów. To wiesz wtedy, że te konkretne osoby są super specjalistami. Masz agencje oparte o case study. Mam wymieniać dalej? Mhm. Nie ma jednego wyróżnika, Dobra. który sobie znajdziesz. Dobra, a jakie ty czujesz, że mamy kilka przykładów takich rynkowych agencji, które wiesz, urosły. Chodzi mi o takie, które rzeczywiście urosły do ogromnych rozmiarów. Czy to jest tak, że to już są rzeczywiście tylko te molochy takie, wiesz, międzynarodowe, typu, no, nie będę nazw wymieniał, ale no, wiemy o jakie chodzi. Czy to jest tak, że jakiś, nie wiem, jakaś konkretna grupa tych wyróżników, a może nie wyróżników, no czegoś w modelu biznesowym świadczy o tym, że kurde, no to łatwo, w sensie to urosło. Nie mówię łatwo, no żaden biznes łatwo nie urósł, ale że to sprawiło, że on ma mniejszy, wiesz, mniejszy stoper, nie? Mniejszy sufit, że potrafi Doprecyzuj rosnąć. pytanie. Dobra. Mamy, co jest twoim zdaniem najistotniejsze, żeby w modelu biznesowym agencji, żeby agencja mogła urosnąć? Ależ ci teraz przemogluję. O jakiej skali agencji mówisz? Mówimy o 20 milionach przychodu, tak? Okej. Albo 5, tak? No bo O, między 20 milionami a 5 to wiem, masz dwie ale różne to są skale dokładnie firmy. dwie różne firmy, nie? No to nie masz jednej ścieżki. No to Doprecyzuj to dwie. pytanie. To Co byś to chciał 20. Co byś chciał usłyszeć, nie? Bo więcej będziesz miał agencji w Polsce, które są w przedziale 2 do 6 milionów, niż No. takie, które mają 10 plus. Tak, a te, których Te, jest które mają 50, 10 to jest kilka, nie? Dokładnie. No. Te, które mają 10 plus, 6 plus, 7 plus, to są firmy, które są wiele lat na rynku i osiągnęły swoją stabilizację bardzo dawno temu. Dobra, a takie, które urosły, czy masz przykłady takich agencji, które urosły na przykład, nie wiem, przez 2 lata do 0,5 miliona, do 5 milionów przychodu? No mam. Okej, Miałeś dobra. okazję rozmawiać. Dobra. I czym twoim zdaniem one się, dlaczego one urosły tak szybko, twoim zdaniem? Bo miały farta. Okej. I teraz fart nie jest rozumieniem takim. Super, no. To jest, o tym się często nie mówi. Mhm. Wpadamy w pułapkę tego, że uważamy, że jakaś kampania reklamowa przyniosła nam sukces i dzięki temu się wyskalowaliśmy. Mhm.
a nikt nie bierze pod uwagę, że to może być po prostu kompletny przypadek. Czyli ta wypadkowa w stylu ten powiedział nam o tym, więc ten powiedział tamtemu, więc ten nam zaufał. A w tle szła kampania. Jeden gościu w końcu zobaczył z tej kampanii ten formularz i z niego kliknął i to był deal z naszej kampanii, teraz będziemy pchali hajsy w tą kampanię. I to nie miało nic wspólnego ze sobą. I teraz fart w biznesie to jest takie migoczące światełko, które mówi o tym, że jeżeli jesteś odważny, testujesz rzeczy i się nie boisz, że się sparzysz, to w pewnym momencie ci się uda. Nie wiesz kiedy, nie wiesz na jaką skalę, ale jak nie masz tego farta, tego zaparcia w sobie, żeby robić rzeczy, no to się nie uda po prostu, nie? Okej, czyli twoim zdaniem właśnie takie parcie do przodu, testowanie i tak dalej, to jest jeden z I implikatorów? albo się poddasz, albo się uda. Okej, dobra. Fajne, podoba mi się to. No, podobnie o tym myślę. Zobacz, No. masz agencje, które się dzielą na 2 grupy. No. Tylko 2. Jakbyś miał je podzielić na prawo i na lewo, to masz agencje oparte o silną markę osobistą i agencje bez silnej marki osobistej. Zobacz, jest masa agencji, które znasz z nazwy i jest masa agencji, które znasz z twarzy. frontmana. No. I teraz jaka jest różnica? Dlaczego tym się udało, a dlaczego tym się udało? Nie ma żadnej różnicy. I za tą agencją stoi człowiek lub grupa ludzi, którzy mieli wystarczająco dużo farta, żeby się nie poddać. Ten w budowaniu marki osobistej, pchaniu klientów, dokształcaniu się i tak dalej, a ten w ciśnięciu handlowców, robieniu sprzedaży, nauki na własnych błędach. Padnij, powstań, powtórz. Dobra, myślisz, że właśnie załóżmy po tej stronie, gdzie nie ma tej, nie wiem, silnej marki ownera, tylko właśnie załóżmy ten drugi scenariusz, czy tam jest tak, że przykładowo najważniejsze może być coś związanego, nie wiem, z dowożeniem produktu, tu z customer success, tutaj z czymś i z czymś. Obie grupy muszą mieć to dowiezione, bo się nie utrzymają na rynku i zginą pośród tych, którzy przyszli raz, stwierdzili, że jest kiepsko i wyszli i zrobili złą sławę, nie? Mamy kilka takich naszych znajomych, którzy położyli sobie biznes, bo tam w środku po prostu był dramat. Ale ten fart, który się udał dużym organizacjom, które dzisiaj znamy z logo, a nie z persony, stoi zazwyczaj za ludźmi, którzy mieli kompetencje w marketingu realne, bo byli sobie w stanie samemu zrobić marketing i samemu sobie zrobić sprzedaż i lidy. Jakby Dobra. Mój ulubiony case to jest ten, że szef bez butów chodzi. Więc jak przychodzą do mnie agencje, które nie mają lidów, i na pytanie, a jak wygląda wasza struktura reklam? Ile wydajecie hajsu na marketing? A, tam nie wydajemy 1000 złotych, nie mamy człowieka od marketingu. To ja zawsze tak, wiesz, lubię się zawiesić, powiedzieć, a jakby po drugiej stronie siedział wasz klient i mówił, że nie ma sprzedaży, bo nie wydaje hajsu na marketing. Co byś mu powiedział? I tam jest error. No. Tam, wiesz, Domyślam się. tam dochodzi do restartu systemu. Czyli ten fart to jest taki mnożnik tego, że się nie poddałeś, tego, że próbowałeś robić kolejne rzeczy i w końcu coś pykło. Ale zgadzasz się z tym, nie wiem, że że jedną z ważniejszych rzeczy, jak się zakłada, czy biznes agencyjny, czy jakikolwiek inny zostawmy biznes. przy biznesie, wyjdźmy z tego. No, dokładnie. To jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie zapewnienie tego streamu leadów po prostu, sprzedaży. A z czego chcesz mieć hajs na ten biznes? Tak czuję, nie? Że to jest... Oczywiście możesz mieć hajs z inwestorów, nie? Ale jak już z poprzedniej rozmowy wiemy, nie jestem wielkim fanem środowiska startupowego. To są moje kochane pralnie pieniędzy z całą miłością do nich. Natomiast musisz mieć coś, co będzie to napędzać, bo ludzie nie żyją z powietrza. Jeżeli ci ludzie mają pracować nad tą organizacją, to muszą mieć pełne brzuszki. No, ja też czuję, że rozwiązanie tego problemu, żeby właśnie mieć dopływ tych leadów, ale taki naprawdę dopływ gruby, może totalnie wszystko zmienić. No zresztą... Tylko znowu, to nie musi być gruby dopływ leadów. No. Bo co z tego, żebyś miał 1000 leadów, jak nie będziesz miał z nich sprzedaży? Albo będziesz miał trudności w tym, żeby
domykać tą konwersję, albo będziesz miał złych ludzi na złym miejscu, albo będziesz miał 1000 lidów, ale przepłaconego handlowca, Tak. albo zły system prowizyjny. Jakby ten Trochę poziom w cudzysłowie. No sprzedaży, tak. No. ten poziom sprzedaży bardzo, bardzo długo powinien być na właścicielu i na drugiej osobie po właścicielu. No chyba, że tam mamy totalnie odjazd i wrotki i brak kompetencji społecznych, nie? Ale do momentu, w którym to działa, powinieneś być tą reprezentacyjną częścią twojej firmy, która będzie ci ściągać klientów na targach, z networkingu, ze współpracy między innymi firmami, z innymi firmami, poznając swoich klientów, żeby oni cię pokochali, żeby mieć programy poleceń, żeby mieć klientów powracających polecenia. Jakby tego nie robisz automatyzacją, to robisz człowiekiem. To, że zimny ruch przyprowadzisz na stronę internetową, to, że ocieplisz go produktem, dobrym marketingiem, narracją, duchem marki, to jest połowa twojego sukcesu. To się sprawdzi do produktu fizycznego, bo tam mówisz o produkcie, nie o człowieku. Jak chcesz sprzedawać świetne lampy, to musisz pokazać, że one są dobre, tanie i szybko. Wybierz wszystkie 3 naraz, że one są w czymś unikatowe, że mają jakąś wartość i jesteś w stanie mówić o czymś, a nie o sobie. A jeżeli masz biznes usługowy, to nie mówisz, ta bliżej nieokreślona masa komórek dostarcza ci wartość, tylko to my dostarczamy ci wartość, więc każdy patrzy tobie na ręce. Dlatego biznes usługowy w Polsce jest bardzo trudny. Zadałeś takie pytanie, ja myślałam, że ono pójdzie w innym kierunku i zapytałeś, czy warto, czy lepiej prowadzić agencję, biznes usługowy, i tam była druga część zdania, ale jakby zadać sobie pytanie, czy lepiej prowadzić biznes usługowy, czy przemysłowy, produkcyjny. To masz 2 skrajnie różne modele, w których 2 różne rzeczy mogą się wysypać. W biznesie produkcyjnym może ci się wysypać logistyka, dostawy, produkt, narzędzia potrzebne do wykonania produktu, zarządzanie klientem, reklamacje i tak dalej. Utrzymanie produktu, jeżeli to jest na przykład produkt z modelem subskrypcyjnym. I wiesz, masz masę problemów, które ludzie mogą powiedzieć, trochę nie chcę się bawić w ten biznes, bo tu jest za dużo niepewnych rzeczy, które mogą się wysypać. Pójdę w usługi. Tam jest lepiej, bo nie ma produktu, więc się rzeczy nie wysypią. O wow, o boy, nie? W sensie tam masz całą grupę komórek białkowych, która się może wysypać, a co gorsza patrzą tobie na ręce, bo nie mają produktu, na który patrzą. Jest to trochę. Wiesz, trochę Ludzie jeszcze masz są mniej taką przewidywalni. część, w której masz trochę biznes usługowy, ale on jest produkcyjny, on jest taki, wiesz, w rozkroku, to są wszelkiego rodzaju produkty wirtualne, czyli wirtualna księgowość, oprogramowanie, jakiś kalkulator, jakiś ofertownik, jakaś po prostu rzecz, która nie jest usługą w rozumieniu ja dla ciebie wyklikam adsy, tylko tutaj będziesz mógł przechowywać swoje dane, nie? Miejsce w chmurze. To też jest usługa, ale ona jest bliższa branży produkcyjnej, nie? Bo tam masz jakiś nawet wirtualny produkt. Ale wszędzie tam, gdzie nie masz wirtualnego produktu, masz przejebane. No, czuję, że to jest trudne. Dobra, to kto jest najważniejszy w takiej firmie? W sensie, jakie zadanie wewnętrzne jest najważniejsze, żeby opanować właśnie. Churn zabija firmy. Odpływ klientów zabija firmy. Okej. Jakby I to widzisz, tak? Oczywiście, że tak. Jakby pierwsza rzecz, która się wysypie w twojej organizacji, jak ci klienci zaczną odchodzić, to znaczy, że musisz więcej sprzedawać. Jak musisz więcej sprzedawać, musisz mieć więcej finansów, nakładu, efortu poświęconego na sprzedaż. Bo musisz załatać nie tylko dziurę czernową, ale też swój wzrost. Więc to jest taka kula śniegowa. Masz więcej sprzedanych klientów, więc masz więcej klientów na onboardingu, więc masz więcej klientów, którzy potrzebują więcej uwagi, bo trzeba pamiętać, że to, ile my czasu poświęcamy na obsługę klienta w jego lifetime value, jest bardzo zróżnicowane. I ogólnie jest tak, że w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu przykładamy więcej uwagi do obsługi tego klienta. Częściej dzwonimy, budujemy zaufanie, jakby jesteśmy poniżej progu rentowności tego projektu, bo inwestujemy w przyszłość. No i potem ten klient z nami jest i mamy tak jakby skopany ten proces obsługi, ten klient wypada, nie?
Czyli prosta matematyka mówi, że w krótkim okresie czasu ten klient nam się nie utrzymał rentowności. No i wypada. No i teraz sprzedajmy więcej. No jak mamy więcej nowych projektów, to mamy jeszcze więcej klientów, którzy są na onboardingu i są niedowartościowanymi, niedowartościowanymi, tylko klientami z ujemną rentownością, Mhm. więc cały twój biznes jest ujemnie rentowny. Tak. Potrzebujesz coraz więcej nakładu, żeby coraz więcej klientów zonboardować. Oni są coraz gorzej onboardowani, więc coraz szybciej będą wypadać. Więc jak myślisz, Optymalizujesz pod psucie biznesu. dokładnie, więc jak myślisz o swojej firmie No, nie w czuję. kontekście, co Mhm. będzie dzisiaj No. i nawet ci się pali pod nogami, że masz mało Mhm. lidów, to No. skup się na tym, żeby utrzymać to, co masz, rozwinąć to, co masz, dosprzedać tym klientom, którzy istnieją i mieć taki spokój wewnątrz siebie, że mam taką stabilną część organizacji, że choćby skały srały, to jest moja bezpieczna przystań. A nowych klientów będę onboardował powolutku. Powolutku. Totalnie mi to siada, jeżeli chodzi o analogię w ogóle do YouTube'a. Co jest ciekawe. Oczywiście, że Bo zobacz, ostatni case. I mi się wydaje, że takich kanałów jest mnóstwo. Że masz kanał, na którym się liczby subskrypcji zgadzają, wyświetlenia się zgadzają i tak dalej, ale to jest trochę gwałcone tym, że to jest kupowane budżetem. I teraz, jeżeli średni watch time, który tutaj jest właśnie tym czernem i tym dowożeniem, nie jest na wysokim poziomie, to mimo tego, że ty wprowadzasz ogromny ruch na ten film, to i tak ludzie tam nie zostają, nie angażują, więc musisz coraz więcej ich wprowadzać, więc coraz algorytm więcej. cię traktuje Tak. z coraz większą pogardą, więc coraz więcej musisz położyć nakładu, żeby Dokładnie. utrzymać to. Dokładnie. I dopóki nie zaczniesz pracować nad jakością i nad zachowaniem tych ludzi właśnie w średni watch time, to jest właśnie ten wyznacznik, co jest czernem tutaj w Lifetime firmie. value. No. Dobra. Fajna analogia i rzeczywiście czuję, że to może zabijać większość biznesów i rzeczywiście wtedy co? Trzeba się zatrzymać i zacząć pracować nad jakością i utrzymaniem tego klienta, żeby dowozić mu jak największą wartość, tak? Wiesz, jak wiele kompetencji potrzeba, żeby utrzymać klienta w czasie? To często nie jest tylko kwestia tego, czy mu dowieziesz wynik. I dla rozrywki weźmy sobie firmę księgową. To nie jest tylko kwestia tego, że cały czas prowadzisz księgowość tej firmy, więc na wieki wieków ona jest u ciebie. Chociaż z firm księgowych bardzo trudno zrezygnować. Właśnie nie. To jest w ogóle niesamowite odkrycie mojego zeszłego roku, że wbrew pozorom zamykasz rok, mówisz, nie chcę was znać, bierzesz księgi, idziesz czeka cię duży wpierdol i duże koszty jako przedsiębiorców. Tak. Ale teraz zobacz, jak bardzo musisz się pośliznąć jako dostarczyciel tej usługi, żeby ktoś był gotowy ponieść to ryzyko. No. Tak, ale w tej branży jest coś takiego, że właśnie przedsiębiorcy, w sensie przeniesienie, ale też czuję, że rzeczywiście na skraju roku to mogłoby być ferie wystarczające. Tak, no bo w pewnym momencie ci się przelało jako odbiorcy usługi i po prostu planujesz to wyjście z taką największą trudnością u siebie, nie? I teraz zobacz, utrzymanie klienta w czasie to jest dowożenie dobrej usługi, ale to jest też partnerskie podejście do tego klienta, że on od tego swojego opiekuna w księgowości raz na jakiś czas jest zaskoczony czymś dobrym, że jak jemu się coś wysypie, to ty mu pomożesz, że oprócz tej stabilizacji, którą masz i tego, że dowozisz tą usługę, powiedzmy nawet przeciętnie, z jakimś fuck-upem, raczej terminowo, raczej bez nalotu skarbówki, to jest za mało, żeby utrzymać klienta w czasie, bo on w pewnym momencie będzie się zastanawiał, czy to, co dostaje, jest warte temu, co płaci. Czy może jak pójdę do innej firmy, to będę nowym klientem, więc się mną lepiej zaopiekują. Czy może jeżeli tu dostaję taką jakość, to może inne firmy robią to lepiej. Cały proces edukacji klienta w czasie. Jakby to jest tak niedowartościowany temat w biznesach usługowych. Mam taki projekt, jak zaczynam współpracę z organizacją, to on jest rozpisany w konspekcie, to się nazywa Misja, Wizja, Marketing. Dobra, no. I najpierw mówimy o wartościach, potem mówimy o tym, co komunikujemy nowym klientom, potem mówimy o marketingu wewnętrznym tej organizacji, no bo skądś musi brać lidy. I ostatnim punktem w tym spisie treści jest marketing posprzedażowy. To brzmi logicznie, nie? Kurwa, wszyscy się pytają, co to jest. I po co my mamy kłaść nakłady na marketing do klientów, którzy już kupili? No tak, ale wydaje mi się, że
SaaSy mocno to rozwijają No i nie mają mają... wyjścia, nie? No, A dokładnie, nie? im łatwiejszy poziom wyjścia z danego SaaS-u, tym masz bardziej No, przerąbane. Czuję to. Weź sobie na przykład taką kanwę. No. Totalnie ogromne przedsiębiorstwo Moloch, jakby whatever, dostarczyciel dobrego oprogramowania. Oni początkowo robili oprogramowanie, które było bardzo proste. Do tworzenia prostych grafik, prosty SaaS. I wiedząc, że ten model subskrypcyjny premium może zostać zastąpiony przez Shutterstocka, przez inne miejsca, bo tak jakby miałeś dostęp do takich premium trochę szablonów i do banku zdjęć i to pewien kajs kosztowało, ale oni wiedzieli, że w pewnym momencie taniej będzie im wydelegować te wykonanie grafiki do kogoś innego, niż robić to samemu, że ta wartość jest niewystarczająca. Więc zaczęli dokładać moduły, rozwijać ten produkt w czasie, dodawać elementy drukarni, dodawać elementy innych graficznych formatów, jakby jakieś dokumenty biznesowe, jakieś prezentacje, raporty i to wszystko tylko po to, żeby ten klient co chwilę dostawał coś więcej i chciał z tą organizacją zostać. Mhm. Czyli to jest coś, na czym można się rzeczywiście skupić, żeby nie musieć sprzedawać więcej, to znaczy, kurczę, No musisz sprzedawać tyle, ile chcesz urosnąć, ale chodzi o to, żebyś nie musiał sprzedażą łatać dziury. Czy to jest tak, że... Przepraszam, kojarzysz ten taki memik z takim panem w czerwonej koszulce i obok niego jest taka wielka balia przezroczysta z wodą, ona jest pęknięta i tam leci taka woda z niej i on taką magiczną taśmę przykleja. Tak, no. Kojarzę. Nie? I tą balią z wodą jest twój biznes i tam jest czern. Odpływają mi klienci, mam wyciek z firmy, Magiczna taśma, i ta rzeczywiście. magiczna taśma, większa sprzedaż, No, więcej lidów. tak. Jakby always. Mhm. Hajs mi się nie zgadza, więc pierwsza myśl, za mało sprzedajemy. Mm, Albo źle sprzedajemy, albo cokolwiek innego. Nie muszę więcej sprzedawać, bo mi się hajs nie zgadza. A dopiero potem tak naprawdę jak się zatrzymasz, to widzisz, że ten wyciek lidów jest dlatego, bo tam wcześniej kilkanaście kroków coś się rypło. mhm. Dużo jest twoim zdaniem takich właśnie firm, które tak siłowo napełniały tą balię i tak dalej, mimo tego, że przeciekały, ale mimo tego urosły całkiem nieźle, bo miały na przykład, nie wiem, account managerów, którzy Jeżeli firma się, rozpieszczali klientów, że tak wiesz. jeżeli i tak firma dalej, się nie? utrzyma No. i zaleje sobie portfolio stałym dopływem nowej sprzedaży, to w pewnym momencie raczej fart, który nad nią jest, spowoduje, że przyjdzie osoba, która się zatrudni i powie, ej, ale czemu to robimy tak źle? I Okej. mając ten stabilny przyrost lidów, tą dolewanie tej wody do tego wyciekającego garka, w końcu ktoś w końcu powie, dobra, trzeba się teraz tym zająć. I to zawsze jest Ktoś o ludziach, skuma. nie? Zawsze któryś z pracowników w końcu powie, że ej, ale odpadają nam klienci, bo nie wiem, bo coś tam, nie? No bo robimy kupę, nie? Po prostu, a nie... Ale nawet nie dostarczamy musisz super, robić nie? kupy, nie? No. Często to są takie mikroproblemy. Mhm. I wiesz, jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałam bardziej wykonawczo w agencjach, no bo wiesz, ja mam taką zabawną historię, że ja byłam i PPC-owcem, i marketingowcem, i jakby wykonawczo, i team liderem. Wszystkie dostępne stanowiska miałam farta przejść, nie? Jakby murarz, tynkarz, akrobata. No to ileż miałam takich projektów, że dowiozłeś klientowi wynik, hajs się zgadza i dostajesz wypowiedzenie na twarz. I masz takie, i co ja mam teraz z tym zrobić? Jakby przecież zrobiłam wszystko. Jakby Ale to mała właśnie o relacjach jest? Tak, jakby duża Magda małej Okej. Magdzie powie, a może jednak pomyśl, co tam nie doszło do tego klienta. Może jednak zastanów się, czy była dobra komunikacja, czy były raporty, czy ten klient się czuł zaopiekowany. Jakby, wiesz, Dowożenie to mała nie Magda w wszystko. pewnym momencie to skumała i dzisiaj jest dużą Magdą, która uczy innych o tym, jak te relacje i ten customer success management są ważne. A jak bardzo pomijane. I co dzisiaj twoim zdaniem robią te działy Customer Success, a co powinny robić? Tak jak oglądasz firmy, czy to jest tak, że są firmy, które naprawdę głęboko to rozumieją, co powinien robić Jakby firm, Customer które Success? mają realnie Taki prawdziwy, nie? CSM jest No, bardzo mało. no. Firm, które mają w miarę już account takich marketerów,
albo akontów po prostu do klienta jest już całkiem sporo. No tak. Tylko ciągle jest trochę takie balansowanie pomiędzy tym, czy oni mają robić robotę, czy opiekować się klientem. Mhm. Jak robią robotę, to nie opiekują się klientem, więc klienci wypadają. Jak opiekują się klientem, to nie robią roboty, więc nie ma wyniku, więc klienci odpadają. W sensie ten balans pomiędzy nakładem godzinowym na obsługę klienta, na spotkania, na budowanie relacji versus często nakład godzinowy na to, żeby mieć dobry wynik, rozwala agencje, które robią jedno i drugie, czyli osoba, która obsługuje projekt, jest jednocześnie osobą wykonawczą. A to nadal bardzo popularny model. Tak. No. I on jest rentowny na poziomie pracownika, bo masz bardzo mało niebilowalnych pracowników, ale on się z kolei mierzy z czarnem. Mhm. No tak, tylko bardziej chodzi mi o takie działy, wiesz, które nie są operacyjne, a jednak dbają właśnie o to, żeby... Podaj przykład. Podam przykład. Tak jak ja sobie wyobrażam trochę Customer Success z prawdziwego zdarzenia. Osoba, która właśnie robi trochę to, co ty, bo rozmawia z klientami, co było fajnie, co było niefajnie, wiesz, robi głębokie wywiady, wyciąga z tego wnioski, patrzy, jak działa zespół, co można poprawić i wrzuca te wszystkie informacje, akumuluje te wszystkie informacje, co robić, żeby firma działała lepiej z perspektywy klienta. Nie? I to byłby taki dla mnie idealny customer success. Czy coś takiego, czy też to tak widzisz, czy widzisz to inaczej, czy w ogóle jest możliwe, żeby taki dział tworzyć? No, potrzebny jest na to budżet też, tak? O, dzień dobry. No. To są darmozjady. Oni nie generują przychodu. Oni tylko gadają z ludźmi. Nie wykonują pracy. Nie widzę efektów. Co z tego, że gada cały czas z klientami? Przecież jakby nie gadał, to też by byli. To jest rozumienie bardzo często tego stanowiska w organizacjach. Jakże błędne. Ale wielu przedsiębiorców przekonuje się o tym dopiero wtedy, kiedy zaczyna się to sypać. Mhm. Czyli albo nie mieli nigdy tego i no nie znają tego problemu, nie? Jakby muszą wykonywać robotę, albo właśnie zaufali, że osoba do obsługi klienta będzie odpowiednia, ale to są problemy rekrutacyjne, nie? W sensie, że osoba, która będzie do obsługi klienta, dowiezie im efekt taki biznesowy. Tylko znowu, jest taka banieczka, która mówi, a tam do obsługi klienta to nie trzeba przecież mieć jakichś wybitnych kompetencji, no co trzeba by odpisać na maila i podnieść telefon. Tak. No. I teraz... A to są ludzie, od których zależy, czy klient zostanie. Nie? I teraz czego ty oczekujesz, rekrutując z takim mindsetem człowieka do biura obsługi klienta? Tego, że umie pisać maile. No i to niech pisze, nie? A potem, o nie, bo dział obsługi klienta to mi nie generuje przychodu. Dobre działy CSM mają cele sprzedażowe i cele czernowe. Jakby są rozliczane z tego, co do złotówki. O, to jest fajne, no, żeby i stąd można wziąć budżet, nie? W sumie, żeby... Ale zobacz, gdzieś to koło musi się zacząć, bo to jest efekt kuli śniegowej, ale ktoś tą pierwszą śnieżkę musi położyć. Ktoś musi wyjąć z worka bez dna hajs na tą pierwszą śnieżkę. Być wystarczająco cierpliwy, nim ona się rozhula i zobaczy pierwsze efekty. A cierpliwość to jest coś, co my jako naród mamy bardzo niedostateczne. Myślę, że nie wiem, czy jako naród, czy jako ludzie ogólnie cierpliwość to nie jest chyba mocna strona w ogóle gatunku. Myślę, że my wyjątkowo na skali pyłka kosmosu. Nie mogę się nie zgodzić. Mówiłaś w naszej ostatniej rozmowie, że z niektórymi klientami nawet 2 lata pracowałaś. I ja się zastanawiam, czy to jest tak, że ty czujesz, że z takim klientem można pracować praktycznie w nieskończoność? Z tamtymi klientami, co mówiłam, że pracuję 2 lata, to teraz pracuję nadal, czyli to już są 3 i wiem, że będę z nimi pracować kolejne 3. Okej, czyli to jest tak, że taki konsultant się przeważnie przyda? No właśnie, od to tego jest taki, to zależy, wiesz, kod Schrödingera. Czy ja jestem dobrym konsultantem, bo cały czas wynajduję sobie nowe problemy i zarabiam i mam klienta?
czy ja jestem złym konsultantem, Bo bo czas cały jesteś czas potrzebny. jestem potrzebna temu klientowi. No. No wszystko jest kwestią tego, czy dowozisz to, na co się umówiłeś. Mhm. I wszystko jest kwestią tego, czy potrafisz wyznaczać cele w czasie. No bo każda firma, jeżeli ma ambicje rozwijać się w nieskończoność, to zawsze będzie wyżej, więcej, mocniej. Mhm. Zawsze będzie chciało, pierwszym moim celem jest to, że mam kiepski dział sprzedaży, słabo domykamy. Great, pierwszy rok pracy. Teraz już domykają jako tako, mamy to pochytane, mamy wdrożonego CRM-a, fajne materiały, klienci nam konwertują, good job. Co możemy zrobić, żeby moja firma lepiej się rozwijała? Gdzie jest więcej hajsu? No hajs leży w dziale realizacji. Popracujmy nad działem realizacji. Czyli cały ten CSM, o którym rozmawialiśmy ostatnie 10 minut. I moi klienci są dobrze obsługiwani. Co dalej? No dobra, no to skoro masz sprzedaż i masz więcej klientów, co ja ci mogę zaoferować? Pogrzebmy w bebechach. Czy to na pewno jest rentowne? Czy chcesz się dalej skalować liczbą pracowników klientów? Czy chcesz się skalować pod kątem marżowości i zysku, który ci zostaje? Gdzie masz przedrożone, gdzie masz gdzie masz źle zrobiony system premiowy, czy w ogóle masz systemy motywacyjne, czy chcesz budować firmę, która będzie też employer brandingowo rozwinięta. I jak już to masz, to co możesz zrobić więcej? Czyli podniosłem sprzedaż, podniosłem obsługę, czyli mam mniejszy churn, porobiłem w bebechach, że odzyskałem trochę rentowności na tym. No i teraz zabezpieczasz się na przyszłość. Czy jak nagle PPC przestanie istnieć, czy jak nagle system księgowy zastąpi JPK, nie JPK, to się inaczej nazywa, KSEF jak to zastąpi, to czy jak nagle zabraknie prąd, no jak prąd to już za bardzo ekstremalnie, ale czy jak ktoś wymyśli coś konkurencyjnego dla mojej usługi, to czy moja firma się utrzyma? Kto jest moją konkurencją drugiego stopnia? To możesz mnie, czym jest konkurencja drugiego stopnia, bardzo fajny wątek. Natomiast jak już rozkminisz, no to budujesz nowe linie produktowe. Co mogę więcej zaoferować klientom? Jak mogę być lepszą ośmiornicą? I skalujesz się wtedy wszerz, oferując swoim klientom coraz więcej usług, budując dział po dziale. I znowu on na początku będzie nierentowny, potem stabilny, potem rentowny. Czyli to wcale nie jest tak, że ta praca właśnie się kończy, jeżeli chodzi o pracę z konsultantem, który ma rzeczywiście tak szerokie kompetencje, tak? To jest trochę jak z wycieczką na wakacje, nie? Pojechałeś na jedno, no to teraz jedziemy gdzieś indziej na kolejne. Okej. Fair enough. Dobra. Rozmawialiśmy o tym, trochę zahaczyłaś o te przeszkody takich średnich biznesów w Polsce, ale chciałbym trochę rozwinąć ten temat. Jakie ty widzisz główne przeszkody, patrząc na ten średni biznes? I teraz jeszcze zdefiniujmy sobie średni biznes. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie go zdefiniować. Co to dla ciebie jest ogromne średni? morze, No. ale ja sobie nakładam na to takie dwie wypadkowe. To jest więcej niż 15 osób i to jest więcej niż minimum 2 miliony przychodu, ale jednocześnie mniej niż 50 osób i mniej niż 20 milionów przychodu. To jest taki średni polski dobry biznes. I teraz znowu jeszcze, jeżeli mówimy o przychodzie, to trochę warto byłoby zahaczyć o tym, że nie mówimy o sprzedaży typu e-commerce, bo tam możesz przychodu natrzepać dużo więcej, dużo mniejszym zatowarowaniem ludzi. Ze zdrową marżą. Dokładnie, nie? Więc to trochę o tym. Więc tych przeszkód jest w opór. Znowu rozbijmy to, czy mówimy o przeszkodach średniego biznesu usługowego, czy produktowego, nie? Czy produktowego. No jakby dużo. Ale jest taka wspólna rzecz, która łączy, nieważne czy to jest mniej lub bardziej średnia firma i czy to jest mniej lub bardziej produkt lub usługa. To jest moje słowo 2,25. Dług decyzyjny. Okej. No. Dużo się mówiło o czymś takim, co się na rynku nazywa długiem technologicznym. Szymon. Tak. Definicja długu technologicznego. Zapraszam. Robienie w technologii, która, w sensie na przykład rozwijanie softu w technologii, która już się zmieniła, albo zewoluowała, albo w ogóle wyginęła. Nie wdrażanie nowych
systemów, No nie i tak, wdrażanie no. CRM-a, nie? No. Nie Na wdrażanie przykład, no. jakiejś automatyzacji, nie Tak. wdrażanie tam, nie wiem, Patrząc od strony firmy usługowej, dokładnie, to nie? tak, no bo tak patrząc z No, nie wdrażanie software nowej house'u to maszyny, trochę czyli inaczej, no. wszystko to, co Tak. dostarcza No. mój produkt lub usługę, co nie powoduje, że to jest robione bardziej efektywnie. To jest dług technologiczny. A dług decyzyjny to jest coś, czego się praktycznie w ogóle nie bierze pod uwagę. No. To jest to, jak decyzje, które podejmuję dzisiaj, zaowocują mi za 3 lata. I dlaczego pozwalam sobie na podejmowanie decyzji, nie myśląc o tym za chwilę, albo myśląc o tym, ale świadomie, że to się kiedyś, to tam teraz na trytytkę i duct tape'a jakoś to będzie. Dług decyzyjny numer 1. Czy powinienem zatrudnić juniora czy seniora? No, weźmiemy juniora, bo będzie taniej. Gdzie byś był ze swoją firmą, gdybyś jednak podjął tą decyzję przyszłościową i od razu wziął seniora? Dług decyzyjny numer 2. Czy powinienem zainwestować teraz w duży marketing od razu, czy najpierw małymi kroczkami? Małymi kroczkami, bezpieczniej. Dług decyzyjny z przyszłości. Kurde, gdybym wtedy zaczął więcej od razu robić, to dzisiaj byłbym w zupełnie innym miejscu. Czy powinienem postawić sobie system ERP, który będzie dopasowany do mojej linii produkcyjnej i będzie mnie kosztował 100 koła i będę go 10 lat spłacał? Czy skorzystam z gotowego SaaS-a, bo będzie taniej i będzie spoko? Open source, SaaS-a, tak. I za 3 lata, Jesus Christ, musimy postawić nowego systemu. To są koszty wdrożenia, które i tak cię nie ominęły, abyś już 3 lata był w spłacie tego do przodu. To są koszty ludzkie, bo ludzie muszą znowu nauczyć się na tym pracować. To jest spowolnienie produkcji, to jest cały szereg perturbacji w przyszłości, bo teraz podjąłeś decyzję, która jest dla ciebie wygodna. Czyli jesteś za tym, żeby obstawiać trochę większe zakłady, albo żeby patrzeć w dłuższym horyzoncie? Nie, patrzeć żeby patrzeć tak. w dłuższym horyzoncie? Dług decyzyjny polega na tym, że podejmujemy decyzję tu i teraz, a nie rozpatrujemy takiego scenariusza, co mi to da w przyszłości. Jakby pomyśl sobie o własnych decyzjach, które podjąłeś w ostatnim czasie. Ile razy się zastanowiłeś, jak to będzie rzutowało na twoją przyszłość? Tak realnie, nie? Trudne tak? się wylosowało. Trudne. Chciałbym powiedzieć, że w każdej decyzji tak patrzę, ale na pewno nie w każdej. Ale tak, istnieją takie, w których tak patrzę. Bo tylko teraz pytanie, jaki to jest dobry horyzont? To trochę zależy od organizacji, zależy od rodzaju decyzji. Life'u klienta, to zależy od tego, jaki to jest effort, bo na przykład w firmie produkcyjnej rozpatrujesz to w dłuższym czasie niż w firmie usługowej, bo firma usługowa jest bardziej zwrotna. W firmie, która ma stabilną pozycję na rynku, jest przewidywalna, rozpatrujesz decyzję w dalszym horyzoncie, niż w firmie, która jest startupem, dopiero zaczyna, bo jest bardziej zwrotna. Dobra, to jakby wyglądał taki framework, żeby wziąć to pod uwagę? Mamy jakąś decyzję do podjęcia i myślimy sobie, jak to właśnie się przełoży, co zrobić, żeby nie powstał ten dług decyzyjny? Po pierwsze, podejmować decyzje w grupie. Dobra. Znaczy może nie w grupie podejmować, ale omawiać decyzje w grupie. W sensie nie zamykaj się w swojej własnej bańce informacyjnej. Porozmawiaj z konkurencją. Porozmawiaj z ludźmi, którzy są niezadowoleni z softu, z którego korzystasz. Odważ się porozmawiać z konkurencją, która jest dużo, dużo dalej od ciebie. Czyli jakby nikt ci w ryj nie da, najwyżej ci nie odpowie. A jak pójdziesz i pogadasz, ja mam ze swojego życia takie historie, nie? Gdzie zakładając warsztat nasz motocyklowy, miałam takie, napiszę do paru firm, które mają już to rozpykane, rozhulane, z innej lokalizacji, żeby nie czuli się z tym źle, na poziomie, co się może wysypać najbardziej, nie? Na co muszę się przygotować. Myślę o tym, żeby czy to jest dobry pomysł. Jakby najfajniejsza rzecz, którą się dowiedziałam, to na przykład kwestia odpadów związanych z myciem części. Bo staliśmy przed wyborem, czy zainwestować w taką dużą maszynę do mycia części ze smarów i tak dalej. I ona była droga w cholerę, wygodna, ale droga. I tak naprawdę dopiero rozmowa z ludźmi, którzy powiedzieli, ty wiesz, ile kosztuje odbiór
smaru i brudu i jakie są kary, jak nie masz umów na to, ale takie, to jak sobie to policzę, to może lepiej jednak mieć tą umowę, nie? Okej. Czyli wszelkiego rodzaju decyzje, które dzisiaj podejmujesz, podejmuj rozmawiając z innymi ludźmi. Dobra, czy w takim razie włączać tutaj, tak zgaduję, że fajnie by było włączać tutaj jakiś wektor tego, że chodzi mi o to, żeby nie dodawać asekuracji w tym, bo może mi ten biznes się nie uda, to może nie będę tego kupował, wiesz o co chodzi? Czyli myślę sobie o tym, Co co... się może stać? Możesz co najwyżej zgłosić upadłość konsumencką. Dokładnie, Hehe. nie? Okej, czyli Jakby disclaimer, to był żart. to jest tak, że ja sobie tak wyobrażam, że zaciągałbym ten dług decyzyjny wtedy, kiedy nie do końca chciałbym się zaasekurować, nie? Że te wydatki może nie są uzasadnione. Ty w końcu wierzysz w ten produkt? Ty wierzysz w to, czy nie? Nie, właśnie o to chodzi, nie? Że właśnie wtedy, kiedy bym w niego nie wierzył, no to Jak w rzeczywiście niego nie wierzysz, to na chuj to teraz robisz, tak, nie? byłbym asekuracyjny, no. No ale wielu właścicieli tak patrzy trochę za bardzo asekuracyjnie. Mówi się, że Chujowo, ale stabilnie. że ci najmądrzejsi mają najwięcej, wiesz, takich scenariuszy właśnie złych, dlatego mają niską akceptację ryzyka, nie? I że to jest trudne, no bo żeby osiągnąć duży sukces, moim zdaniem trzeba mieć dużą akceptację ryzyka, nie głupią, ale dużą. To prawda. Tylko wiesz, w długu decyzyjnym nie chodzi o to, żeby tego nie robić, albo żeby to było zero-jedynkowe. W długu decyzyjnym chodzi o to, że wchodzisz w niego nieświadomie, na autopilocie. To jest twój największy problem. Dobra, rozumiem. Czyli jeżeli ty się zatrzymasz Czyli mieć odruch. Dokładnie, jeżeli ty się zatrzymasz, spiszesz to sobie, przemyślisz z kimś, co mi to da, co się może wysypać, czy za, czy przeciw, i podejmiesz tą decyzję świadomą, to już nie jest dług decyzyjny, bo ty już tą pracę nad podjęciem decyzji wykonałeś. Dług decyzyjny jest wtedy, kiedy podejmujesz powierzchowną decyzję tu i teraz, bo ona ci rodzi dług w przyszłości, o którym ty jeszcze nie wiesz, bo ty jeszcze nie wiesz, że to się wysypie. Okej, dobra, rozumiem. Ale jak wiesz, że możesz, to trochę jak coś jest nazwane, to jest już do rozwiązania. Czuję. Fajne. Czy to jest tak, że agencje, masz duży przekrój, więc ty akurat możesz to powiedzieć. Czy to jest tak, że właśnie agencje na zewnątrz są tylko takie poukładane, a w środku, w którymś miejscu jest jakiś burdel? Czy istnieją takie, które mają ułożone wnętrze jakoś prawie że od linijki? Spotkałaś się z takimi, którzy do ciebie na przykład przyszli i ty powiedziałaś, o nie, tu wszystko jest ułożone? A wierzysz we wróżkę, zębuszkę? Nie bardzo, ale chciałbym. Zawsze wszędzie Ale chciałbym Ale- wierzyć w to, że istnieją firmy, które są super ułożone. Ale zdefiniuj nie? super. To znaczy tak, że są, że mają tak zaprojektowany system, że Co on to jest system? że mają tak zaprojektowane procesy, że one są trochę takie antykruche, że one To jest ogrom sobie, takich agencji. No właśnie o tym myślę, nie? To Ale jest dla one, mnie coś, zanim ktoś, kto zajęły jest poukładany, się nie? procedurami i zanim No. zajęły się ogarnianiem działu realizacji, wracamy do CS-u, zanim to się wydarzyło, to te agencje odrobiły etap wzrostowy, czyli pozyskiwanie klientów, budowanie jakiegoś poziomu marki, prestiżu, tego, że mają przychodzące lidy, że one nie łatają teraz tych problemów w wieku dorastania. Musimy urosnąć, musimy się rozwinąć, musimy mieć więcej lidów, rentowność, przychód, cokolwiek, bo tam nie masz czasu zająć się procedurami, jakby na taśmę i duct tape'a. Znaczy na trytytkę i duct tape'a, nie? Tak, trytytka, tak i power tape trzymają świat. Czy to jest tak, że jeżeli się od samego właśnie początku zaczyna budować te procesy, to większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką organizacją będziesz później, tak? Okej, dobra. Zajebista odpowiedź. Jedyna rzecz, którą trzeba od samego początku mieć, to oczekiwania wobec współpracowników. Czyli od razu jak kogoś bierzesz do współpracy, to musisz się umówić,
z czego się rozliczacie, co jest dla mnie ważne, co jest ważne dla organizacji, ile tego ma być i dowozimy. Mhm. Bo jak nie masz tego Mega, no. zdefiniowanego, Mhm. a co gorsza, nie umówisz się z pracownikiem na to, będziesz miał rotację pracowników. Rotacja pracowników to jest jeszcze większy popłoch. Mhm. A co w momencie, w którym czujemy, że mamy takie środowisko, albo nawet nie wiedzieliśmy wcześniej, tylko później to się okazuje, że chcemy mieć takie środowisko w swojej firmie, w której pracownicy powinni się rozwijać, a jak zatrudnialiśmy ludzi, no to oni deklaratywnie chcieli się rozwijać, ale później się okazuje, że oni są super jakby w danej rzeczy. I Czy to jest okej? Gdzie to jest No problem? właśnie zastanawiam się, bo mam taki case, kilka case'ów takich w realnym świecie, nie? Tak to nazwijmy, nie teoretycznych, że jest pracownik, który deklaratywnie chce się rozwijać, a Zdefiniuj rozwijać. rozwijać to znaczy wziąć na siebie inne obowiązki niż są dzisiaj w jego zakresie, nie? Transformować, pochłaniać większą powierzchnię, nie wiem, wpływu. Okej, Okej? kontynuuj. No, bo tak sobie trochę definiuję rozwój, Dla powiększanie mnie tej rozwój strefy może być wpływu. w górę No, albo wszerz. Albo chcę mieć więcej kompetencji, albo chcę robić lepiej to, co już robię. tak, dokładnie. I to chodzi mi o więcej kompetencji, nie? Okej? No. No, ale i rzeczywiście właściciel firmy też chce w tę stronę skręcić, żeby właśnie była trochę taka kultura rozwoju, nie? Teraz to się tak No mówi, ale że growth znowu, mindset, nie? jeżeli on się No, dołączył do zespołu i chciał się rozwijać wszerz, mhm, kompetencyjnie, nie? Ale finalnie wyszło na to, że się rozwija wzwyż. Czyli jeden skill robi mhm. it's fine, bo się rozwija, dowozi rzecz i tak Też mi się dalej. tak Jakby wydaje, że to jest okej, no. gdzie jest problem tutaj? Problem jest wtedy, kiedy pracownik ci deklaruje, że chce się rozwijać, a stoi w miejscu, ale jak on będzie stał w miejscu, No, to nie będzie problemem brak rozwoju, tylko problemem będzie to, że on nie dowozi, bo przez brak rozwoju przestanie dowozić. mhm. Dobra. Nie, to bardziej chyba już takie psychologiczne tutaj kwestie wchodzą, a nie techniczne rzeczywiście, jeżeli chodzi o zarządzanie. Po prostu mam wrażenie, że wiesz, że tutaj są takie siły, że pracownik mówi, że chce się rozwijać, wiesz, właściciel inaczej to definiuje i tam są właśnie O, jakieś dzień takie dobry, to chyba psychologiczne. wracamy do No, tego, co powiedziałam przed chwilą, no, czyli zdefiniuj, z czego chcesz rozliczać mhm, danego człowieka. mhm, Moją ulubioną częścią to jest, kiedy klienci mi mówią, że oni nie będą się zajmować papierologią i bzdurnymi procedurami. Na starcie, nie? Dostajesz takiego człowieka, który przychodzi z problemem i tam okej, opowiadasz, że trzeba się zająć procesami, trzeba zobaczyć, jakie macie dokumentacje i tak dalej. Nie, my będziemy robić robotę, nie będziemy zajmować się pierdołami, papierami, biurokracją, to nie ma sensu. okej, I no, 30 sekund później w tej samej rozmowie już, ej, a macie spisaną kartę stanowiska? Nie, nie będziemy robić biurokracji, bla, bla, bla. Wracamy do punktu wyjścia, nie? mhm, I kolejne 3 spotkania dalej. Bo moi pracownicy to nie wiedzą, co mają robić, bo ci klienci to są źle obsługi. Mam kontynuować? okej. Co wtedy I się pytam, robi? gdzie jest karta stanowiska. Okej, Albo pytam, na co się wracamy, umówili, nie? okej. Wiesz, wiele Mhm, firm pracuje bez celów stanowiskowych. No bo komu się mhm. wyznacza cele? Działowi sprzedaży, Sprzedawcą, tak. handlowcom, Tak, no, działowi marketingu. no. I w polskim biznesie zaczyna się trudność w wymienianiu Tak, komu tak, dalej, tyle, nie? no. A gdzie są cele dla biura obsługi klienta? Gdzie są cele dla działu reklamacji? Gdzie są cele dla produkcji? Gdzie są cele dla osoby, która realnie obsługuje później tam powiedzmy klienta? Czy to będzie agencyjny pepecowiec, czy to będzie księgowy, który ma tabelki, czy to będzie Mhm, prawnik, który ma do obskoczenia dokumenty, czy notariusz? Jakby gdzie są cele dla stanowiska, które wykonuje pracę? mhm. Nie, no bo to się jakoś tam, bo coś tam, coś tam. Czy to jest tak, że ludzie za dużo wymagają od pracowników, czy za mało? Ludzie nie wiedzą, czego wymagać. Mhm.
No dobra, ale załóżmy, że wiemy już, jak ma wyglądać stanowisko. Czy to jest, czy twoim zdaniem, skąd mamy brać wiedzę, czy no, ten pracownik obsługuje 5 klientów, a w innej agencji by obsługiwał, wiesz, 10 albo 3, nie? To fajnie, tylko jak inna No, agencja ma inny zakres no usług, inną czuję to, liczbę no. rzeczy, którą robi, jakby porównujesz jabłka do Ja gruszek. wiem, no, nie da. Stanowisko No, jak do tego budujesz podejść? wewnątrz organizacji. Czyli wiesz, że chcesz mieć pracownika, który obsługuje firmę, wiem, No, dystrybucję produktów dla warsztatów. Czyli no, mamy jakieś tam oleje, jakieś tam różne produkty, trochę nimi handlujemy. Mamy handlowców, którzy pozyskują klientów, nowe warsztaty, oni mają mhm, cele, no i potem ktoś musi obsługiwać te warsztaty, nie? no, No i często jest tak, że te biura obsługi mają targety, no, czyli ile te warsztaty mają kupić i oni tam jeżdżą, latają po tych warsztatach, nie? Ale nie ma takich celów, na przykład zbudowanego stanowiska, w którym masz przemyślane to, jak zaopiekować się w tym warsztatem, żeby kupował u ciebie, a nie u kogoś innego. Jak wyedukować swojego kontrahenta z rzeczy, które są waszą wartością. Czyli nie masz skonstruowanego klientocentrycznego stanowiska, tylko no, macie tam do sprzedawać więcej. No i to się sypie. Inny przykład. mhm, Masz firmę, która dajmy na to, dostarcza papier do firm. no, No i teraz znowu, masz cele dla sprzedawców, mają tyle i tyle pozyskać nowych pierwszych klientów. Masz często tak, że sprzedawcy są jednocześnie biurem obsługi klienta, więc on z jednej strony musi dosprzedawać coraz nowych, z drugiej strony musi dbać o tych stary portfel klientów, żeby im dosprzedawać, żeby wyrobić ten target. A gdzie jest w tym wszystkim czas na zajęcie się klientem? Że jak wejdzie nowa firma, która będzie miała 5 razy tańszy papier, sprowadzany z Chin, to że ten twój handlowiec nie jebnie ci nie jebnie ci wypowiedzeniem, nie pójdzie do tamtej firmy sprzedawać tam. Jakby gdzie w tym wszystkim jest twój klient? I tu dochodzimy trochę do tego, co powiedziałam przed chwilą, czyli konkurencja pierwszego i drugiego stopnia. no, Czyli gdzie twoja usługa jest bardziej konkurencyjna wobec innych firm, które to robią to samo, konkurencja pierwszego stopnia, 2 agencje reklamowe, a gdzie jest konkurencja drugiego stopnia, czyli pierwszy stopień 2 agencje, drugi stopień ja versus Canva. Ja versus junior, którego zatrudni klient u siebie. Ja versus Hindusi z Fiverra. To jest konkurencja drugiej strony, bo my się porównujemy bardzo często, my jako firma, do innej firmy, która robi to samo. A nikt się nie porównuje, znaczy nikt to jest duże uogólnienie. tak, no, Ci świadomi się porównują, nie? Ale najczęściej spotykam się z tym, że jak zapytam o to, jak wytłumaczę już, czym jest konkurencja drugiego stopnia i zapytam o to kto to jest takie, to my nie wiemy, nie? mhm. Czyli porównywanie się z wynikiem zadania, które klient ma do wykonania, a nie z twoją bezpośrednią konkurencją, tak? Dokładnie. Mhm, Metoda wbitego okej, gwoździa. mhm, mhm, Jeżeli mam tak naprawdę sprzedaż młotków do wbijania gwoździ, to klient nie kupuje młotka. Klient kupuje obrazek na ścianie. mhm. Więc jak za chwilę wejdzie mi Tesa i powie, a my nie potrzebujemy młotków, które są ciężkie, niewygodne i zagracają ścianę, tylko mamy coś, co przyklei twój obrazek do ściany, to nagle porównywanie się do firm, które sprzedają młotki jest trochę bez sensu. Mhm, czuję to. To mi się Michał Szeremek przypomina. On mi kiedyś o tym właśnie powiedział. A propos, porównuj się właśnie do tego, co ma zrobić klient i jak on inaczej może to zrobić. Nie tylko twoim sposobem, Dokładnie. nie? Który jest jedyny. Mamy taką ślepotę. Ja na przykład bardzo lubię dać takie zadanie klientom. No, Czyli biorę zespół realizacji, zespół sprzedawców, wszystkich pracowników jak leci i mówię, znajdźcie mi 5, 10, 15, 50 sposobów na rozwiązanie tego problemu, mhm, nie waszą konkurencją i nie waszym produktem. fajne. I wiesz, tak jakby te odpowiedzi są tak zaskakujące często. Mhm. I nagle się okazuje, że to nie jest tak, Że że to klient konkurencja wybiera z twoich drugiego konkurencji, No tylko z czegoś zupełnie innego. i Ma wiesz, i większy teraz problem, zobacz, nie? jeżeli to jest dobra,
mam nadzieję, że Wojtek mnie za to pochwali, bo jakby my jesteśmy podzieleni tak, że ja już z marketingowego półświadka wyszłam na ten bardziej biznesowy, więc często już tak nie jestem na marketingowych nowinkach, ale zobacz, jeżeli masz produkt i porównujesz się do konkurencji pierwszego stopnia, to koszt pozyskania leada będzie ci rósł, bo oni się reklamują, ty się reklamujesz. Oni się reklamują, ty się tamten się reklamuje, ty się... Jakby koszt CPC, koszt pozyskania ruchu na strony w tym klasycznym modelu zaczyna ci... straszy. Koszt pozyskania tego ruchu zaczyna ci cały czas rosnąć. A jeżeli ty znasz konkurencję drugiego stopnia i wiesz, że możesz się zamiast reklamować na słowo młotek, reklamować na lepsze niż Tesa, lepsze niż duct tape, lepsze niż cokolwiek, to jest jak są Będzie takie, migać, tak. że zaraz się odjedzie albo zaraz się wyłączy. Ostatnio w teatrze masz tak, że lampki świecą, kiedy się spektakl zaraz zaczyna. Tak, bo to jest to. No, To teraz muszę coś grubego, to teraz muszę coś grubego powiedzieć. To teraz niech będzie to grube, że jak zaczniesz się reklamować na rzeczy związane z konkurencją drugiego stopnia, to będziesz miał więcej leadów, niż byś włożył 5 razy tyle budżetu w reklamowanie się wobec konkurencji pierwszego stopnia. A firmy nie wiedzą, co to jest konkurencja drugiego stopnia. Dzień dobry. Czuję to. I to jest trochę też zamknięcie klamrą, trochę też tego, o czym, jak myślę o prospectingu, że jakby to znalezienie tego bólu, który jest unikatowy w danej chwili, którego jeszcze nikt nie zna i będzie dobrze konwertował, jest właśnie tym, co masz robić praktycznie w interwale ciągłym. No, prospecting to jest w ogóle fascynująca dziedzina sprzedaży, która ma bardzo pod górkę w ostatnimi czasy. Ale wrzućmy sobie coś, co często wracają do mnie właściciele firm. To jest takie mega, mega polskie. No. I dzisiaj o tym pisałam, jak zaczęliśmy rozmawiać o tematyce naszego spotkania. Przychodzą do mnie klienci i mówią, że oni to by chcieli wykończyć konkurencję i być lepsi niż konkurencja i to oni teraz będą robili lepszą usługę niż konkurencja, będą się lepiej reklamować niż konkurencja, będą odnosić się że konkurencja to robi tak źle, a my to robimy tak dobrze. Klasyczny model case study. I ja zadaję Piękna właśnie... kampania reklamowa z tego mogła być lepiej niż oni. Lepiej niż... Ale ileż jest takich case'ów, o Boże. Jakby lubię pracować z firmami, które mówią, że my tak nie będziemy, ale mam jedną branżę w serduszku, w której warto, to jest budowlanka. Jakby wszelkiego rodzaju więźby dachowe, wszelkiego rodzaju usługi wykończeniowe, budowanie domów. Jakby tam wrzucenie tabelki, co oni robią i co my obiecujemy, że nie będziemy robić, jest całkiem dobrym takim haczykiem. Nie? Okay. No ale jeżeli nie jesteśmy budowlanką, no to jak wykończyć konkurencję w białych rękawiczkach? To jest mokry sen każdego przedsiębiorcy. Robią to? Robią. A robią to skutecznie? Czasami. No, okay. Ale właśnie idea jest taka, że wykończyć konkurencję w białych rękawiczkach, to znaczy znaleźć sposób na przebicie konkurencji drugiego stopnia. Właśnie te białe rękawiczki to jest to, że ty nie próbuj być lepszym niż twoje morze, ty próbuj być lepszym niż inne sposoby rozwiązania tego problemu. Bo jeżeli będziesz się rozwijał i będziesz miał coraz więcej klientów, to będziesz miał możliwość pomagać i rozumieć problemy, z jakimi oni przychodzą do twojego produktu. Jeżeli będziesz w stanie to duplikować, kto jeszcze może mieć taki problem, to zaczniesz kumać, do jakich innych grup odbiorców docierać, z jakim komunikatem. To wcale nie jest komunikat, potrzebujesz, nie wiem, doradcy leasingowego. Czy ktoś potrzebuje doradcy leasingowego? I don't know. Ale jak będziesz znajdował ból, który opowiada w konkurencji drugiego stopnia, czyli nie gadasz już pomiędzy innymi firmami leasingowymi, tylko gadasz z przedsiębiorcami, którzy mówią, to jeżeli macie trudność ze zbyciem auta po leasingu, no to my robimy tak, że rozwiązujemy ten problem. No to już się nie reklamujesz jesteśmy lepsi niż inne firmy leasingowe, bo mamy lepszą ofertę leasingową, lepszy procent, lepsze coś, tylko dajesz tą wartość, której inni nie mają. Bo rozwiązałeś coś, co jest konkurencją drugiego stopnia. Co jest gdzieś problemem, którego ludzie szukają. Dobra?
Dobra, ty tak powiedziałaś o tym wykończeniu konkurencji w białych rękawiczkach, spodobało mi się to stwierdzenie. I mam wrażenie, że ty jako konsultant jesteś też takim trochę spowiednikiem, więc widzisz takie rzeczy, których inni nie widzą. To jakie jeszcze inne grzechy są takich przedsiębiorców, których niekoniecznie możemy o nich wiedzieć? Chyba największym to, że za każdą firmą finalnie stoi jakiś człowiek. I to on tam ma swoje ego, swoje przekonania, swoje upory, swoje nawyki. Jakby o tym się dużo nie mówi, nie? Że zazwyczaj problemem w średniej organizacji jest jej właściciel i firma działałaby lepiej, gdyby jego tam nie było. Ale rzeczy, które są takimi grzeszkami, które się To jest powielają. odważne, no. No, W sensie rozumiem to, no. bo to on ma ostatnie zdanie, nie? Mhm. I jeżeli nie ma tej świadomości, że może się mylić, to jest taki grzeszek, nie? Mhm. Inna rzecz, która często się zdarza na spowiedzi i która nie jest taka zero-jedynkowa, ale o której trzeba powiedzieć też głośno, to jest taki turbo brak pokory. Bo my jesteśmy super, bo robimy rewelacyjną, nadzwyczajną usługę. Swoją drogą, fajna książka. Mhm. Robimy naszą robotę dobrze. Czy na pewno? A kiedy ostatni raz zrobiłeś ED z klientami, którzy cię nienawidzą? Czy masz wystarczająco stabilne ego, żeby wziąć klientów, którzy ci wypowiedzieli umowę, pojechać do nich, nie na kawkę online, pojechać do nich, postawić im obiad i powiedzieć: sorry stary, wypowiedzieliście nam umowę, to na pewno była nasza wina, tylko nie masz takiej pewności, żeby mi o tym powiedzieć, a ja cię chcę wysłuchać. Ja często pełnię taką rolę takiego człowieka, który to robi dla firmy, bo ludzie nie chcą tego słyszeć. W sensie my ogólnie nie lubimy słyszeć feedbacku, który nie jest robisz dobrą robotę. Więc jednym z takich procesów, które ja robię, to proszę o dostarczenie mi listy klientów, którzy wypowiedzieli. Im większy hardcore, tym lepiej. Mhm. I ja dzwonię, mówię: dzień dobry, bo tutaj prowadzę taki projekt z firmą bla, bla, bla. I chciałam zapytać o opinię. Jak klient, nie? Jakbym chciała kupić ich usługę. Bo wiesz, bo czasami jak powiesz, Piękne że to jest, no. rozwijasz tą organizację, no to oni są tacy znerwisowani, że nie chcą, żeby ta organizacja się rozwinęła. Tak. Ale jak na przykład pójdziesz i zapytasz, no życie, nie? Rozumiem. Musiałam kiedyś zmienić schemat swojej rozmowy takiej ED, bo one nie Okej, były nie- produktywne, bo ludzie nie chcieli pomóc, nie? Mhm. Bo byli tak wściekli. I teraz, jeżeli A tak to pójdziesz... pomagają tobie, a nie tamtej firmie. Dobra, No, okej, no. I dobra. teraz jak pójdziesz właśnie na takim vibe'ie rozmowy, że bo ja bym chciała skorzystać z tych usług, ale ktoś mi tam powiedział, że wy tam byliście u nich, jak tam co tam słychać, nie? Oh my god. I potem idziesz z taką listą rzeczy Mhm. i mówisz: to usłyszałam. Nie, tak nie było. Nie ma znaczenia. To usłyszałam. Ale ten klient to miał wielkie oczekiwania, a nie miał budżetu. Ale to mi powiedział, że wy to i to mu się nie podobało. Jakby zrób z tym, co chcesz. Mhm. Bo to nie jest personalne o tym kliencie, że on nie był dopasowany do ciebie, tylko to jest o tym, jakie emocje miał klient w stosunku do tego, co reprezentują sobą twoi ludzie. O, zajebiste. Często jest tak, że ludzie biorą ten feedback i mówią: dobra, kurde, zmieniamy w firmie. Tak, jakby... Tak, większość takich feedbacków przeradza się w checklistę, co musimy poprawić. Okej. Mam jeszcze Zajebiście. jeden bardzo No. duży grzeszek, o którym się nie mówi. To jest przekierowywanie odpowiedzialności i konsekwencji na pracownika. Przykład. Mhm. Mam średnią sprzedaż, więc zatrudnię handlowca, pierwszego na przykład, albo któregoś z rzędu, po to, żeby jak będzie dalej średnia, żebym mógł powiedzieć, że to jest jego wina, bo on jest kiepskim handlowcem i to on nie dowozi. Brzmi jak świetny pomysł.
brzmi jak odsuńmy od siebie No. wszelkiego rodzaju konsekwencje moich decyzji. Mhm. Przesunięcie tej odpowiedzialności na pracowników może mieć pozytywny wydźwięk, kiedy delegujesz im zadania, rozliczasz z efektu, ale wiesz, jak to powinno być prawidłowo zrobione i proces działa, ale delegowanie zadań, żeby uciec od odpowiedzialności za ich niepowodzenie, jest odsuwaniem od siebie konsekwencji. No tak, brzmi jak straszny pomysł, który... Znaczy, straszny no, pomysł, jakby w sensie, oczywiście to nie jest, w sensie ciężko by mi było uwierzyć, że to jest na poziomie świadomym, aż tak, wiesz, z premedytacją, bo to jest takie półświadomym, nie? półświadome, nie? Dokładnie. No, nie umiem tego robić, to wezmę zatrudnię kogoś, kto to handlowca, kto to umie, umie, tak. więc on wtedy mnie zbawi, bo on będzie to umiał, bo ja tego nie umiem. O Boże, jaki Tak. zły, bo on tego nie umiał, a mówił, że umie. Dokładnie, więc to jest półświadome, tak jak mówisz. Ale to przypomina mi się, no właśnie Szymon Negacz o tym tutaj No i mówił, teraz że znowu. jego frustrowało właśnie to, że on miał i musiał robić sposobem swojego szefa, ale odpowiedzialność musiał wziąć on. Oczywiście. Więc to jest dokładnie to, o czym teraz konflikt, mówię, nie? nie? To jest ostry konflikt, no. Ale przerwałem ci, przepraszam. To ja tylko o tej odpowiedzialności, nie? Że my lubimy ją zdejmować od siebie i przerzucać do innych, bo trochę łatwiej nam się żyje. Ale jak pytasz się, co położy firmę, to właśnie to. Czyli co? Praca na poziomie psychologicznym bardziej z ownerem, tak? Jeżeli chodzi o jego rozwój. To owner jest głównym blokerem. Często. Często, tak? nie? Okej. I teraz wiesz, oczywiście inaczej będzie, kiedy mówimy o firmach średnich, gdzie jest 1, maks 2 ownerów. Inaczej będzie, kiedy mówimy o spółkach, gdzie jest zarząd. Bo my cały czas w tej naszej dzisiejszej rozmowie mówimy o firmach, gdzie jest jeden człowiek, który ma swój Tak. biznes, nie? Czy to firma rodzinna, czy to jakiś kilku wspólników, ale mówimy o takim modelu trójkątnym, nie? Czyli jedna osoba i deleguje w dół. No a masz jeszcze model prostokątny, czyli jest kilka osób w radzie zarządczej, kilka osób zarządzających spółką, nie ma jednej odpowiedzialnej osoby, jest ich kilka, no i oni tak jakby potem delegują to w dół do kolejnych pracowników, do kolejnego levelu i tak dalej. Tam jest też bardzo dużo takiej pracy do odrobienia, ale to są z kolei takie tematy bardziej korporacyjne, trochę dalsze od tego, kto ze mną współpracuje. Na przykład z korporacjami, czyli mam na myśli zarząd plus kilka różnych działów, plus raczej ustrukturyzowane organizacje, to pracuję właśnie z poszczególnymi działami, wyciągając ten dział i porównując go, co inne firmy, nie mając takiej struktury, mogą zepsuć w tym dziale. Czyli na przykład pracuję z handlowcami nad najczęstszymi problemami handlowców, nieważne w jakiej strukturze. Albo dział delivery, nieważne nad tym, co się dzieje nad marketing, nad menadżerami u góry, ważne jaki macie cel do dowiezienia i co możecie zrobić, żeby zrobić go lepiej albo w ogóle go wypełnić. Nie? Czyli tam jakby jest trochę łatwiej, no bo cel już masz narzucony z góry, bo ktoś to przemyślał. Bo jest więcej głów, które podejmują decyzje i nie osiągają długu decyzyjnego, bo dyskutują między sobą. Tak? I to wystarczy? Tak? Że odbijają ze sobą myśli? No wiesz, jeżeli kilka osób spojrzy na problem z różnego punktu widzenia, każdy ma inną sumę doświadczeń, każdy zapyta o opinię swoją siatkę kontaktów, to masz dużo mniejsze szanse na to, że ci się projekt wykolei, niż wtedy, kiedy decyzję podejmuje jedna osoba na podstawie swoich przekonań i bańki informacyjnej. No, tylko też jest w momencie, w którym tam zakładam, że działają takie siły, że w momencie, w którym jest rozcieńczona jakby odpowiedzialność później za to, żeby to osiągnęło sukces albo nie, bo to jest taka Ale trochę wspólna dyskusja. Tam masz inwestorów, tam masz sytuację, w której osoby wchodzą, powiedzmy, w projekt, który ma określony matematycznie biznesplan. Ma być taka usługa, tyle klientów, tyle hajsów, my wkładamy w to tyle na początek i jeżeli osiągniemy w pierwszy kwartał, w pierwsze 5 kwartałów taki i taki wzrost, to idziemy w to dalej, jak nie, to następny proszę, nie? To jest zupełnie inny sposób prowadzenia firmy. Dobra, czuję, że w takim środowisku rzeczywiście to może wystarczyć, jeżeli to jest tak mocno ustrukturyzowane. Ciekawe.
Ty mówiłaś w ostatniej rozmowie, że pracowałaś w agencji w Pradze, W tak? Czechach. Tak. I teraz pytanie, w ogóle jakby nie rozwinęliśmy tego wątku. Ja jestem bardzo ciekawy, czy tam było podobnie Tam jak było u nas? skrajnie inaczej. W sensie, No. weźmy na Mogłabyś to właśnie przykład, że opowiedzieć? to był taki szalony 2016. Mhm. Rynek mediowy wyglądał zupełnie inaczej. Inaczej się puszczało adsy dla dużych marek, inaczej się pozyskiwało klientów. Ja byłam 10 lat temu, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, więc ja tam byłam pracownikiem bardziej właśnie delivery, bardziej Mhm. wykonawczym. No, my mieliśmy takie historie w stylu, jak puszczaliśmy reklamy z wiodącej marki samochodów na rynek Mhm. polski przez agencję, która jest międzynarodowa z siedzibą w Czechach, przerzucając przez konto wewnętrzne agencji 1,5 biliona złotych budżetu, a tam generując z tego 1,5 miliona ruchu. Mhm. 1,5 miliona budżetu, 1,5 miliona ruchu. Złotówka za jedno wejście na stronę w 2016 roku. Przypomnę, średnia stawka CPC potrafiła osiągnąć 15 groszy. Ale inwestor się zgadzał. Okej. Inne, szalone czasy, inny świat, inne przepisy, tak jakby prawa pracy, więc zupełnie inny tryb. So much fun. Ja to porównuję do takich czasów studenckich. Teraz się człowiek mógł wyszaleć wtedy. Okej. Czyli zabawa na czymś budżecie w to, co się wydarzy. Tak? Najlepsza nauka. Trochę tak. Okej. No, a jakbyś porównała, bo ty mówiłaś, że tam były duże marki, nie? Jeżeli chodzi o klientów. Jak dzisiaj widzisz właśnie takie agencje, które pracują z podobnymi markami, czy one były w ogóle właśnie podobne, jeżeli chodzi o Polskę, a Czechy? Czy czymkolwiek się to różniło? Czy... Wiesz co, chyba nie mam zdania na ten temat i to było zbyt dawno, żeby móc Okej. coś takiego powiedzieć, co nie będzie anegdotą, a będzie bardziej wartościowe. Ale rzecz, która na pewno się zmieniła przez ostatnie 10 lat, to jest świadomość wewnątrz tych marek. Bo kiedyś się rozpisywało przetarg, kto wygrał, ten wygrał, kto miał rozpoznawalny brand i portfolio wcześniej wypracowane mniej lub bardziej legalnie, ten wygrał i jakoś to było, nie? Mniej lub bardziej legalnie. Okej. Whatever. Dobra. W każdym razie teraz mimo wszystko wygląda to już trochę inaczej. To rozpatrywanie agencji pomiędzy sobą, te oczekiwania przetargowe, ten sposób pozyskiwania dużych projektów przetargowych albo nieprzetargowych jest zupełnie inaczej, dużo bardziej nastawiony na relacje i na to, jak sobie wychodzisz odpowiednią komunikacją i jakością rozwiązania problemów klienta. Okej. Mówiłaś o tym, że jednym z takich głównych zadań jest to, żeby się wyróżnić. Jak bardzo niszować? Czy jest na to jakiś dobry framework, twoim zdaniem, żeby wybrać sobie swoją niszę, żeby się wyróżnić od marki? Od Ale innej marki? przypomnę, środek naszej rozmowy i 35 minut temu, No. nie chcemy się wyróżniać od innych firm, chcemy się wyróżniać konkurencją drugiego stopnia. Okej, czyli do tego byś to Twój sprowadzała. wyróżnik musi być tym, co rozwiązuje problem klienta. Okej. To będzie twój To jest dobre. speech prospectingowy. To będą twoje główne slajdy z prezentacji sprzedażowej. To będzie Twoja kampania. twoja kampania, nie? Jak Mhm. nie będziesz się porównywał Okej. wobec innych firm, które robią i jakości, które świadczą inne firmy, innej oferty i tak dalej, a będziesz porównywał się wobec problemu, z jakim mierzy się ten człowiek, to jesteś w zupełnie innym miejscu, bo uderzasz zupełnie innym komunikatem. Kwestia jest potem tylko tego, żebyś miał łebskie osoby w zespole, które nagłośnią ten przekaz tam, gdzie trzeba. W grupie odbiorców. Mhm. Bo często jest tak, że na przykład do kogo dociera właściciel agencji reklamowej, który robi content o marketingu. Do agencji marketingowych. I do marketingowców Tak. innych agencji marketingowych. Tak, w znacznej części. Tak robią. W znacznej części też do przedsiębiorców, nie? No, Of course. Natomiast jeżeli będziesz mówił bezpośrednio w innych miejscach do swojej grupy odbiorców, super. To wtedy masz lepszą konwersję. Ten ruch jest bardziej kaloryczny. Oczywiście, jeżeli mówisz do agencji
inaczej, jeżeli mówisz o marketingu i przychodzą agencje, to one napędzają ruch, więc ci, którzy obserwują te inne agencje, też widzą ten ruch i to jest taka reakcja łańcuchowa. Natomiast masz dużo niższą konwersję z większej skali. Ale jeżeli mówisz w węższym gronie, w bardziej swoim klienckim, no to wtedy masz większą kaloryczność. Tylko znowu, to musi być komunikowanie się zgodne z twoim wypracowaną wartością. Bo jeżeli komunikujesz się bez tej wypracowanej wartości, to w sumie komunikujesz się do wszystkich jak inne agencje, nie? Zobacz, jeżeli wziąłbyś sobie na przykład A jesteś w stanie jakiś taki dać przykład dobrej, wypracowanej wartości? Tak, żeby, wiesz, no wiem, że też niektórych rzeczy nie możesz mówić, tak? No bo tak zakładam, nie? na przykład to, co często się rozmywa w agencjach, to jest trójkąt bermudzki sprzedaż, realizacja, marketing Mhm. u klienta. Czyli my dowozimy lidy, więc agencja reklamuje się tym, że dowozi lidy, ale klient tak naprawdę nie potrzebuje lidów, on potrzebuje sprzedaż. Więc jeżeli jako agencja marketingowa masz tego świadomość i tworzysz komunikaty nie marketingowe, a sprzedażowe, jeżeli wspierasz nie tylko właściciela w dowożeniu ruchu i w marketingu, ale dział w sprzedaży, w lepszej ofercie, w lepszej komunikacji, w wypracowaniu tych Okej, wartości dobra, i czuję. scedowaniu ich na dół, no to rozwiązujesz problem klienta, a nie dostarczasz marketing. To chyba na takim najbardziej ogólnym poziomie jest coś, co można Okej, powiedzieć, fajne, nie? fajne. Podoba mi się, bo jest bardzo Wiesz, dużo teraz agencji, które właśnie zapewniają nowe lidy. nowe lidy, Tak. super, nie? Agencje lidowe. Tak, Tak się wiesz, tak z drugiej nisza strony nazywa, nie? masz No, bardzo dużo dobra. takich malutkich jednoosobowych projekcików, które mówią, że zwiększę twoją sprzedaż w 3 miesiące, będziesz zarabiał tyle i tyle hajsu. I jest to oparte o po prostu dowożenie lidów, ale dużo projektów powstało, które dają ci jakiś tam system obsługi tego klienta. Czyli takie tofu, mofu, bofu, plus system sprzedaży, gotowy framework, parę follow-upów napisanych open chatem i jesteś w domu, nie? I sprzedajesz tylko gotowy produkt i ludzie tego chcą. Mniejsi przedsiębiorcy tego chcą, bo to rozwiązuje ich problem sprzedaży i pozyskania klienta, a nie ruchu. Tak, bo kilku znajomych mi mówiło, którzy prowadzą takie agencje lidowe, że problem nie jest w dostarczeniu lidów, tylko w tym, że oni później ich nie domykają. Oczywiście. To jest ten To, problem. z czym ja się na przykład mierzę w WBiznes, No. to są 2 przykłady. Po pierwsze, klient, który przychodzi, który ma nieogarnięty system sprzedaży i handlowców. Brak CRM-a, jak domykają, to domykają, mniejsze lub większe kompetencje. No i bierzesz tego klienta na ten warsztat, który jest u nas punktem pierwszym. Wypracowujesz z nim unikalne wartości, to co musimy komunikować i tak dalej. Dostarczasz ten ruch i w teorii tu się twoja robota kończy agencyjna, a w praktyce moja robota się zaczyna jako dyrektora operacyjnego, który ma jeszcze drugą linię biznesową, ogarnięcia tego, co się dzieje po dowiezieniu lidów, pomocy we wdrożeniu CRM-a, przy pilnowaniu, uświadomieniu tego przedsiębiorcy, że co z tego, że ty będziesz miał tyle lidów, jak tego nie domykasz. My mamy teraz 2 klientów. Ale to jest dobra synergia u was, dobra, Wiesz, czuję. to jest taka podstawa, która wyróżnia WBiznes od innych agencji, nie? Że my od samego początku, od warsztatów, nie pytamy, w czym twój produkt jest fajniejszy, tylko jak zamierzasz go sprzedawać. Co ty zrobisz z tym ruchem, który my ci wygenerujemy? Tak. Bo Co się stanie dalej? nie masz, wiesz, masz jeden mechanizm marketingowy. Musisz napędzić ruch, wykonać pewną czynność, zrobić webinar, stworzyć e-booka, wykonać pewien shitstorm marketingowy, który robią wszyscy. Tylko mało ludzi się potem zastanawia we współpracy z klientem, co ten klient robi potem. Mój ulubiony case to jest taki, w którym mam 2 klientów aktualnie. 2 w ogóle to są te same biznesy. Nie mogę mówić, ale to są te same biznesy. I w jednym z nich pracujemy już parę lat, mamy za dużo lidów, właściciel cały czas bardzo chce być zaangażowany w sprzedaż i w końcu nasz opiekun klienta złapał go tak, wiesz, ze szmaty i mówi: stary, zajedziesz się, zacznij delegować tą sprzedaż na dół. Ty mi przyjdziesz za pół roku i powiesz, że musimy zakończyć współpracę, bo ty nie masz sprzedaży, bo ty masz tyle lidów, że ich nie obrabiasz. I ścieżka taka, wiesz, rozwojowa tego klienta, że
Wchodzę ja, badam ten proces, badam kompetencje w jego zespole, kto może mu pomóc. To nie zawsze musi być wielki koszt i wielka rekrutacja. Jasne. To czasami może być Asia z działu biura obsługi klienta czy z recepcji, która będzie odbierać te telefony, kwalifikować i wrzucać do systemu, żeby gościu miał mniej roboty dookoła. I po drugiej stronie mam klienta i on ma dokładnie tą samą sytuację. Ma za dużo lidów, zaczyna mu się palić pod nogami, bo nie odpracował tej lekcji ze sprzedaży, ma 2 sprzedawców i opiekun klienta przychodzi i mówi: stary, za chwilę będziemy mieli taki schemat, co my robimy? I tak jak jesteś w stanie wejść na pewien mentalny z firmą A poziom, pomóc mu w procesie sprzedaży, to na przykład z firmą B robimy to tak bardzo powoli, malutkim CRM-em, malutkim szkoleniem tych handlowców, bo oni jeszcze w międzyczasie muszą robić swoją robotę. Ale to, że ci agencja będzie potrafiła przewidzieć, że coś się nie sprzeda, że coś nie będzie miało zainteresowania, więc trzeba to zrobić prospectingiem, że to nie jest twoje miejsce marketingowe, online, digitalowe, ty powinieneś mieć fajny katalog, fajny, pokazany swój produkt w formie, nie wiem, fizycznej, w formie jakiegoś dema na tablecie i poginać na wszelkiego rodzaju spotkania networkingowe, bo to ty jesteś tą częścią reprezentacyjną firmy, to ci agencja tego nie powie, bo ci na tym nie zarobi. A jeżeli masz agencję, której faktycznie zależy na rozwoju biznesu w czasie, to ci na przykład na początku sprzeda mniej, albo zmniejszy ten budżet mediowy, albo zrezygnuje z danej usługi, bo masz za dużo lidów i nie obrabiasz, po to, żebyś ty jako przedsiębiorca miał przestrzeń do realizowania własnych celów. Dobra, czuję. Czyli wy jesteście tak na dobrą sprawę w W-Biznes agencją trochę rozszerzoną o consulting. Dzisiaj trochę Ewa mówiła, że właśnie oni też w takim kierunku się rozwijają. Tam zmierza świat. Myślisz, że tam zmierza świat, tak? No, zobacz. Wszystkie agencje, które przychodzą do mnie na konsultacje, mniej więcej lądują w pewnym momencie w tym samym punkcie rozwojowym, że oni muszą dać coś więcej klientowi, bo zawsze będziesz miał 2 typy klientów. Takich, którzy chcą mieć rozwiązany problem. Mają sprzedaż na przykład e-commerce'ową, mają dobrze dopięty proces lidowy, albo proces sprzedaży, obsługi lidów, nie? Albo pozyskują, nie wiem, sprzedaż nieruchomości, potrzebują po prostu efektu marketingowego skali. Pozyskujecie lidy, reszta u mnie działa, jest git. I tam zwykła agencja marketingowa się sprawdzi, no bo oni mają wykonać swoją pracę. Tak. Wszelkiego rodzaju agencje SEM i tak dalej. A jeżeli masz do czynienia z klientem, który nie do końca ma to poukładane, ale jest tam potencjał i masz takich klientów w bazie i nie jesteś gotowy dać sobie luksus pozyskiwania tylko tych klientów poukładanych, to ty musisz dawać coś więcej, bo ci klienci, i znowu teraz pętla do naszej rozmowy, w pewnym momencie zaczną ci wypadać, więc będziesz musiał więcej sprzedawać, więc będziesz miał mniej czasu na obsługę ich, znaczy więcej czasu na obsługę potrzebował, więc te projekty nie będą rentowne i po prostu to się wykopytnie. Czyli w tę stronę to skręca. No dobra, a jeżeli to rozszerzamy, jakby tą całą usługę, ona jest, nie wiem, głębsza, nie wiem, szersza, ciężko to nazwać. Powiedzieć, bo to jest kwestia tego, jakie masz kompetencje w zespole. No rozumiem to i dlatego rozumiem doskonale twoją rolę w tym momencie i to, że to jest niezła synergia, bo to jest niezły miks. Wiesz, tak naprawdę mogłabym skalować organizację poprzez to, że zatrudnię teraz kolejnych specjalistów z zakresu marketingu. Będziemy się skalowali przez liczbę usług, ale podejrzewam, że moją najbliższą decyzją, oprócz asystenta, którego bardzo potrzebuję, jeżeli ktoś chce przyjść, być asystentem i ze mną pracować, to ja gorąco zapraszam na priv. Oddam całą swoją wiedzę i troskę i wszystko, co mam. Choć nie będzie łatwo, to pierwszą osobą, którą teraz będę rekrutowała, będzie doradca biznesowy, osoba od sprzedaży, osoba pół od sprzedaży, pół od marketingu, żeby ona jednak kumała, co my robimy, która właśnie będzie wyciągać te kompetencje zespołu marketingowego i uzupełniać je, żeby klienci, którzy są w naszym portfolio, czuli się lepiej i żeby nowi klienci przychodzili poprzez rozwiązanie ich problemu
a nie poprzez to, że oni potrzebują kolejnych klikaczy reklam. Przypomnę, Google teraz wypuściło Okej, nowy kumam. system, No. który będzie coraz bardziej optymalizowany w kierunku reklam na autopilocie. Tak, i Czy to to, się chyba dzieje to się dzieje? wszędzie będzie działo, no. No jasne. No. I teraz, czy to znaczy, że agencje reklamowe przestaną istnieć? Nie, bo zawsze będzie grupa klientów, która nie będzie miała na to czasu, będzie miała zbyt dużo budżet, żeby sobie na to pozwolić, ale pół rynku mikroklientów przestanie, bo będzie jechało na autopilocie. I jakie to niesie konsekwencje? Małe agencje, które obsługiwały małych klientów, będą chciały przetrwać, więc będą też podgryzać nas z dużej strony. Będą podgryzać te większe agencje od tych biedniejszych klientów. No bo tamci już się zautomatyzowali. Tak, nie? no. Duże agencje będą się konsolidować i jechać na tych automatyzacjach, dzięki czemu będą mogły obsługiwać więcej dużych klientów. Więc ten rynek będzie coraz bardziej czerwony. Więc jeżeli ty będziesz miał do zaoferowania tylko klikanie reklam, to co dalej? Czy ty czujesz, że to jest tak, że w takim układzie, skoro trochę rozszerza się jakby czy właśnie przewidujesz, że to jest, że dobrym jakby scenariuszem jest trochę rozszerzanie tych usług, ale później jednak zawężanie właśnie na tym jednym małym problemie, czy Może nie jednym, bo dywersyfikujmy, Okej, ale tak. ale Dzisiaj jest tak, że agencje takie rozwiązują... opinanie się na Zobacz. problemie klienta, nie? Zobacz, dzisiaj jest Rozumiem. tak, że agencje rozwiązują jeden problem klienta. Posiadanie kogoś od klikania reklam, posiadanie kogoś od dowożenia ruchu. Jakby bez względu na to, jak bardzo są to niewypowiedziane potrzeby, no to jest taka jedna rzecz, którą rozwiązuje konkretna firma. Nie? I te firmy, które mają już ustabilizowaną pozycję, no nie odczują tego w najbliższych latach tak bardzo. Może będą rosły wolniej, może będą rosły w tym samym tempie, ale większym effortem, ale firmy, które dzisiaj są małe i są niepoukładane, będą wchłaniane przez większe. Są dwie rzeczy, które warto zwrócić uwagę na tym naszym czerwonym rynku. Pierwsza, tylko w ciągu ostatnich 2 lat kilkanaście firm, kilkanaście dużych agencji zwróciło się do mnie z prośbą o zaopiniowanie pomysłu wchłonięcia małych firm. To było dla mnie, niesamowite doświadczenie, bo nie robiłam tego wcześniej, i całe rozkminienie po raz pierwszy tego, czy warto, jak się zmieni rynek, a w sumie to po co, czy nie lepiej po prostu specjalistów ale w sumie specjaliści razem z portfolio, czy to dobra inwestycja, to po raz pierwszy to było bardzo fascynujące, ale kiedy taka fama się poniosła i kolejni ludzie wracali z tym samym pomysłem, to już nie był przypadek, to zaczęła robić się reguła. Oczywiście na mikroskalę Magdaleny Małek. Ale druga rzecz, która jest dla mnie takim mikroanegdotycznym dowodem na to, że będzie coraz trudniej, to nie wiem, czy to też zauważyłeś po tym, jak się agencje reklamują, ale tylko w zeszłym roku miałam z 20 kilka systemów rozliczania za procent od zysku, od przychodu, Tak. od agencji. Kiedyś tego nie było. Tak. Kiedyś tego nie było. To może, a na co to komu? Mówiło się, że nie, że agencja nie może się rozliczać od zysku, bo przecież nie da się, bo odpowiedzialność za produkt i tak dalej. Ale rynek staje się coraz taki, gotujący się żaby, że jak mam zarobić i spróbować rozliczać się za efekt, to jest dobry chwyt marketingowy, a jednocześnie właściciele e-commerce'ów zwłaszcza, czy bardziej mierzalnych biznesów są wystarczająco sfrustrowani agencjami, które są słabe i nie dowożą, że mówią, nie, ja chcę gwarancję ruchu, nikt gwarancji ruchu nie da, ale co któraś agencja idzie w ten szalony pomysł, żeby rozliczać się od przychodu, od zysku, zależy kto ma jaki model. I teraz zobacz, jeżeli dzisiaj to jest szalony pomysł, to za rok, 2, 3, 5, nie wiem, może pół roku, nie wiem, to stanie się standardem i oczekiwaniem na rynku. What next? No to właśnie Patryk ostatnio o tym mówił, że on
czasem się tak z klientami rozlicza właśnie od efektu i mówi, że zdarzyło mu się popełnić absurdalne błędy na takiej zasadzie, że klient go cisnął, żeby się rozliczyć od efektu i nagle wykosili kampanię i tam kurs się sprzedał za kilka milionów, a on się nie zgodził na procent, bo myślał, że to nie pójdzie. To wiesz, z twojego złego lepsze są historie w ten sposób, w tę stronę, ponieważ on wie, że to on podjął tą decyzję i może mieć pretensje do siebie. Ileż ja znam historii, w której klient się tak umówił, podpisali umowę, agencja zaczęła dowodzić dobre wyniki, więc ten hajs, który się należał agencji, zaczął koleć w oko właściciela i on zrezygnował z tego, mówiąc, pójdę do takiej, co teraz jest rozpykane, to teraz ta agencja za mniejszą hajs będzie robiła to samo, ileż można klikać. I upsik, oni nie generowali już takiego efektu. No, da się w ogóle jakimiś, kurde, to nie wiem jaka umowa musiałaby być, żeby się na coś takiego zabezpieczyć, ale pewnie się da prawnie. No. Pewnie tak, tylko potem pamiętaj, że każda tego typu umowa to jest stres związany z dochodzeniem swoich roszczeń. No. To jest kwestia jakiegoś takiego negatywnego PR-u i tak dalej. Tak, no. Jakby nieważne kto ma rację, ważne kto głośniej o tym krzyczy, nie? Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Sprzedaż agencji to jest taki temat, który gdzieś tam chciałbym eksplorować, bo czuję, że budowanie biznesu pod sprzedaż, czy się go sprzeda, czy nie, jest dobrym pomysłem, żeby w ogóle wziąć pod uwagę pewne mierniki i tak dalej. Więc to jak ty mówisz, że w ogóle miałaś jakieś insighty agencji, które wchłaniały mniejsze agencje. Ja sporo słyszę w rozmowach gdzieś tam prywatnych z przedsiębiorcami, że jakby sprzedaż tej agencji, nawet tych małych agencji, ona jest ultra trudna z kilku powodów. I pytanie, czy da się w ogóle budować taką agencję pod sprzedaż, nie wiążąc, no bo są te dwie, nie? Ty mówiłeś, że związana z twarzą i z marką, nie? Więc no, zgaduję, że trzeba to zrobić związać agencję z marką, żeby móc ją sprzedać, a nie ze sobą. Chociaż są przykłady takie, że ludzie sprzedają małe agencje, które zostały zbudowane na ich twarzy, no ale przez to też muszą zostać w tej agencji. To jest jakieś takie miękkie, bardzo płynny Jeśli pytasz proces, mnie, czy da się budować agencję pod sprzedaż, to nie wiem. Raczej nikt też nie wracał do mnie z takim pytaniem, to jak zbudować taką agencję, żeby łatwo było ją sprzedać. Na pewno są, wiesz,
wytyczne, nie? W postaci liczby klientów, rentowności, skilli pracowników i tak dalej, ale to musiałbyś pogadać z kimś, kto bardziej się kręci wokół inwestorów, venture capital i tak dalej, nie? Jakby to zupełnie nie są moje rewiry, staram Okej. się ich unikać, więc A jak o tym myślałaś, to co twoim zdaniem? Rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby to te jest agencje bardzo kupowały? indywidualne, bo wiesz, do mnie wracały firmy, które miały przed oczami deal życia i trzeba było im trochę zdjąć różowe okulary na to, jak oni muszą zwrócić się wobec tego sprzedającego, na co muszą popatrzeć, co muszą zmierzyć, jakie dane on musi dostarczyć, kiedy to jest good deal, kiedy to jest bad deal. I z drugiej strony miałam przypadki, gdzie to przychodził właściciel agencji mówiąc, bo mam deal, żeby Mam propozycję. sprzedać No. i chciałbym się wykręcić, jak to zrobić dobrze. I to jest trochę, wiesz, jak z prawnikiem, zależy kto ci płaci. Wiesz, zależy kto ci płaci, więc zależy co komu doradzisz, co ukryć, co pokazać, co sprawdzić, czego nie da się sprawdzić. To bardzo szeroki temat. Okej, dobra. A co byś doradzała, na co patrzeć, na co twoim zdaniem będą patrzeć duże agencje, kupując mniejsze, przede wszystkim, na jakie parametry? Może, żeby to zrobić takie uniwersalne, to jak chcesz sprzedać, to pokazuj kupującemu, ile na tym zarobi, czyli jaki masz duży portfel klientów, jaką super rozhulaną sprzedaż i napływ leadów. A jak chcesz kupić, to sprawdzaj, jaki jest lifetime klienta i czy na pewno ci klienci przyjdą do ciebie i czy jest to po prostu łatwo wchłanialne. Okej, dobra, fair enough, No. czuję. Czyli jakby z perspektywy kupującego myślisz, że właśnie stabilność przychodu tych leadów i ich lifetime value to jest coś, co... No tak naprawdę kupujesz dwie rzeczy, nie? Kupujesz handlowców, którzy potrafią domykać, kupując taką agencję, nie? I ich kontakty, i ich leady, i ich polecenia, no bo nie oszukujmy się, każdy handlowiec ma listę klientów, która pójdzie za nim w ogień, czyli kupuje handlowca i jego portfel i jego umiejętności i kupujesz dział realizacji, który ma klientów, którym trochę tam wisi jaka jest marka, ale są dobrze obsługiwani przez obecnego opiekuna, jest dowieziony wiednik, LTV się zgadza, chcą z nim być. I teraz, jeżeli handlowcy nie działają, to nie jest very good deal. Jeżeli dział realizacji nie działa, to znowu nie jest very good deal. No i oczywiście możesz jeszcze kupować agencję dla marki i prowadzić ją pod tą brandem kupowanym, nie? No ale to wtedy bardziej musisz sobie rozpatrzyć wskaźniki marketingowe, PR-owe. Czy ten rynek będzie się jakoś tak hardkorowo konsolidował? Mówiłaś, Pewnie jak każdy. No też w sumie chyba takie czasy po prostu przychodzą. Konkurencja drugiego stopnia jest po prostu coraz silniejsza i firm jest jakby coraz mniej wbrew pozorom, więc jest coraz mniejsza chłonność tego rynku. Jakby łatwiej nie będzie. Łatwo to już było. No czuję. Dobra. Czy widziałaś jakieś takie, nazwijmy to bóle prospectingowe, nazwijmy to propozycje wartości, nazwijmy to jakieś właśnie obietnice dla klientów w agencjach, które są takie trochę nieoczywiste, ale właśnie działały? Jak to się zmieniało w Chyba czasie? nie chcę sprzedawać rzeczy, które wypracowali moi klienci. Okej, dobra. Byłoby nie fair, ale bóle prospectingowe, masz na myśli cały story o RODO i o tym, jak teraz bardzo trudno jest robić prospecting? To jest temat na Wokancie, ale czy tak jest? To jest tak, że jest w opór trudno, nie wolno tego robić i illegal total. Ale wszyscy to robią, póki nie sypnie się pierwsza duża kara. A sypnie się szybciej niż może nam się wydawać. Ale da się to robić legalnie, tak? No to da się to robić tak, bo I zdefiniuj teraz prospecting, bo jeżeli prospecting masz na myśli cold calling, cold mailing, to nie. Kropka.
w literze prawa. Nie, kropka. Jeżeli masz na myśli prospecting w kontekście growth marketingu, czyli wszelkiego rodzaju kampanie, tofu, mofu, bofu, Znaczy kampanie nie, mówiłaś o takim e-bookowe i zimnym, tak chamskim dalej, ruchu, no. gdzie pozyskujesz sobie te dane klienta w sposób legalny, to się da. No bo wiesz, no jak ci Okej, klient mówisz, że zostawi... bazę robisz i dopiero Dokładnie, nie? potem się Jak do masz bazy dobry oddasz. haczyk, żeby pozyskiwać tę bazę klienta, no to da się robić ten prospecting. Jasne, super. Tylko po prostu kiedyś było bardzo tanio pozyskać dane kontaktowe, żeby dzwonić na potęgę. Teraz, żeby pozyskać dane do klienta, to musisz je pozyskać ze zgodą każdorazową. I teraz znowu, firmy, które pozyskały zgody, które handlują bazami, trochę mają Eldorado, no bo kupujemy te bazy, bo one w teorii mają już te zgody i tak dalej. Tak, Więc no. da się to robić, tylko po prostu koszty tego zmieniły się niebotycznie. Tak, poza tym też mam wrażenie, że też skłonność w ogóle, w sensie dynamika ludzi się zmieniła, psychologii. Ludzie nie odbierają telefonów nieznajomych, nie? I to Ups. tak w Stanach było już jakiś czas temu, a Ale teraz już zmieniło jest tak się w Polsce, pokolenie. nie? Młodzi No, ludzie nie lubią gadać, jakby well. Content. Trochę ja zrobię w drugą stronę. O czym ty chciałabyś posłuchać w tym podcaście, a może ważniejsze, od kogo i czego chciałabyś się dowiedzieć, jakbyś miała totalnie nieskończoność strzałów. W sensie chodzi mi o to... Pytasz, kogo masz zaprosić? Na przykład, nie? Ale niekoniecznie osobę, bardziej profile. Ja bym chyba bardziej... chciała posłuchać historii ludzi, którzy z naszego rodzimego rynku zrobili dobre deale za granicą. Okej. Takie, wiesz, mięsiste case study, tak jak teraz ci mogę opowiedzieć o tym, jak się robi biznes tutaj, jakie masz przykłady historii robiąc biznes w branży rolniczej versus kogoś, kto usiądzie w tym fotelu i opowie o tym, jak to jest, jak chcesz faktycznie wyjść na rynek niemiecki. Jak to jest, jak chcesz sprzedawać ten produkt w Stanach, bo jest... Jak to jest, jak chcesz X, Y, Z zrobić tu i tu i nie jest to Polska. To są takie case'y, które są bardzo pożądane na rynku. Okej. I za taka wiedza byłaby przez ciebie, w sensie byłaby wartościowa dla ciebie, tak? To na pewno byłaby wartościowa od ludzi, których znam, którzy zrobili takie rzeczy, to ja płacę im za konsultacje. No, kumam. Fajne. Spoko. Jaki dzisiaj ty problem masz do rozwiązania, nad którym pracujesz, który by sprawił, że przeskoczyłabyś skok dalej? Pytasz o mnie, czy pytasz o biznes? O ciebie. O mnie. Korelacje między ambicjami co do prowadzenia biznesu, a spokojnym żyćkiem. Bo z jednej strony jestem teraz w takiej sytuacji, gdzie mogłabym obok warsztatu otworzyć salon sprzedaży, nową inwestycję, trochę just for fun, bo to się będzie dziesiątkami lat spłacać, a trochę moje ADHD mówi, że ja bym w sumie trochę chciała, a moje serduszko mówi o tym, że w sumie to twojemu mężowi jest bardzo spokojnie tu, gdzie jest i tobie też jest spokojnie tu, gdzie... To w sumie po co? To takie prywatne mam rozterki teraz. Okej. No to właśnie Michał Barczak to jest taki gostek, który Jakby właśnie przypomnę, mówi, jesteśmy oboje z Bydgoszczy, nie? Tak? O, no to... Takie nasze lokalne Czyli problemy. To lokalny vibe tych stoicki. Spoko. Czego ty się, Magda, dzisiaj boisz? Tak, w sensie obawa, nie mówię o strachu, żeby ci wyciągnął pistolet. Wiesz co? Poza takimi rzeczami, wiesz, stricte prywatnymi, że moje kompetencje będą niewystarczające, że nie nadążę za rynkiem, albo komuś niechcący zrobię krzywdę i się nie da tego odkręcić, bo to jest takie duże obarczenie psychiczne w tej pracy, że będziesz niewystarczający, ale nie w środeczku jako człowiek, tylko merytorycznie. To jest jedno, nie? Ale jak gdyby globalnie teorii spiskowych, które, o Boże, a może jednak są prawdziwe. Wiesz,
Wiem. sterowania rynkiem wielkich Wiem. korporacji, tego, że żyjemy sobie w naszej europejskiej bańce, śnimy nasz europejski sen i ja ci mówię o tym, że romantyzuję naszą biznesową kulturę, a tak naprawdę może się okazać, że to jest otwór, tylko źle go nazywamy. To nie drzwi. Mhm. No, czuję. Chciałbym jeszcze poruszyć taki istotny trochę dla mnie temat związany z ego i tym, jak bycie konsultantem wymaga od ciebie właśnie, żeby trochę balansować na krawędzi. Myślę, że być i pewna siebie, i pewna tego, co wiesz, co przekazujesz, i równocześnie postawa humble, żeby nabywać nowe umiejętności. Jak sobie z tym radzisz? Czy to jest jak to jest trudne? Czy w ogóle jest to trudne? Wiesz co? Trudne nie są te rzeczy, które teraz wskazałeś, bo ja mam taką naturalną ciekawość i łatwość przyswajania tej wiedzy, więc ten element rozwijania się, check. Ten element pokory wobec klientów też już mam przepracowany, ale na przykład mi jest bardzo często dopasować tempo do klienta. Trudno, nie? No bo moje kompetencje i doświadczenie są na tyle szerokie, że ja jestem gotowa wszystko wszędzie naraz, ale mój partner niekoniecznie. On nie będzie wywracał do góry nogami całego procesu sprzedaży, wdrażał CRM-a, rekrutował handlowca i zmieniał oferty w tym samym miesiącu. Czuję. Bo może nawet miałby zasoby na to, że temu zdeleguję to, temu to, ja zrobię to i jakoś to będzie dobrze zrobione, tylko nie jest mentalnie gotowy. Albo przerasta go ta liczba decyzji do podjęcia, zmian i tak dalej. Więc jakby dla mnie dużą trudnością jest dopasowanie tempa do osoby, którą masz po drugiej stronie, ale nie trudnością, że nie wiem, jak to zrobić, bo finalnie zawsze dopasuję, tylko ja tuptam w miejscu, bo bym chciała już tam dalej być i robię, wiesz, w trakcie naszego spotkania dobrą minę do złej gry i my idziemy w twoim tempie czasem trochę szybciej, bo wiem, że coś za rogiem na nas czeka, ale schodzę z kola i mamy jeszcze do zrobienia to i to i to i to i zaraz trzeba będzie zrobić wynik z tego i z tego, a my ciągle jesteśmy w tym punkcie początkowym, bo na przykład zasoby są niewystarczające, czy to tempo jest zbyt wolne, nie? A wiesz jednocześnie, że nie możesz, bo zrobisz komuś krzywdę. Okej, czuję. No to jest trudny temat. No. A czy nie jest tak, że ciekawe. I to jest trochę tak jak ze mną i z moim mężem. W sensie, my oboje jeździmy na motocyklach i on jeździ zajebiście, ja jeżdżę i się nie przewracam, więc kiedy jedziemy gdzieś razem, to on by chciał pojechać, ale spaceruje ze mną. Aha, no i wiesz, jakby ja jeżdżę raczej na motocyklu zachowawczo, raczej po prostu czerpię z tego fan, jak się pościgać to na torze i that's it, nie? I to wystarczy. A z drugiej strony masz osobę, która masz w opór doświadczenie, wie na co może sobie pozwolić, ale te oczekiwania musi sobie przełożyć do tego, że nie, no teraz jest spacerek, jest chill out, nie? Jak chcę jechać po swojemu, to wtedy jadę jako plecak i dogadamy się, nie? Czy to jest dokładnie ten sam case, nie? Czyli chciałoby się, no ale masz tą świadomość, że no nie będziesz gonił, bo ktoś będzie próbował nadążyć za tobą i wtedy zrobi sobie krzywdę. No ciekawe, a nie masz czasem tak, że że próbujesz jednak temu klientowi wytłumaczyć, że można szybciej? Mogę próbować wytłumaczyć, ale nie mogę zmusić go tak. do zrobienia i dać mu tej presji. Bo ten klient będzie taki sam jak ja. Czyli dobra, będę jechała trochę szybciej, bo ja wiem, że szybciej można, bo on jedzie szybciej, ale moje umiejętności spowodują, że ja na tym zakręcie, on wyrobi na tym zakręcie. Poradzi sobie z presją, ze wszystkim. A ja chcąc udowodnić Karolowi, że no dobra, ja też dam radę, podejmę to ryzyko i będę jechała szybciej, tylko ja wyląduję w polu pszenicy, a on ten zakręt weźmie równo. I to jest tak samo w pracy z konsultantem. To jest ten klient, odpowiedzialność. Właśnie, i ten klient czując, że ma mnie z tyłu, obok, że może więcej, jest bardziej odważny, chce coś więcej udowodnić, podjąć szybsze decyzje i ja to dźwignę,
ale on może tego nie dźwignąć, podjąć tą decyzję zbyt pochopnie, albo zbyt emocjonalnie, albo w oparciu o inny zestaw danych, co z kolei wykolei ten projekt, bo gdyby się zatrzymał i robił to w swoim tempie, na przykład miałby lepsze zdrowie psychiczne, mniej stresu i podejmowałby bardziej trzeźwe decyzje. Mhm. Okej, dobra. Więc nie możesz Rozumiem. nakładać tej presji, nie? Rozumiem. Czyli to jest tak, że jednak jego skill całościowy musi być dostosowany też do tempa, bo jak za bardzo przyspieszysz, to tak jak mówisz, może się rozbić o ścianę. No, to jest mądre, że masz taką świadomość w ogóle, że takie procesy tam zachodzą. To mi się Paweł Sieczkiewicz właśnie przypomina, który mówił o tym, że on nie lubi właśnie dawać rad przedsiębiorcom, bo on nie jest konsultantem, nie daje ich z kontekstem, no tylko Dokładnie. jak dasz radę właśnie bez Wiesz, pytasz kontekstu. mnie w czasie tej no, rozmowy, nie? czuję. O dużo, Mhm. dużo takich Tak. rzeczy, No. które chciałoby się wypunktować jako Mhm. uniwersalny klucz do Mhm. rozwiązania problemów. Jaką Tak. wybrać No. przewagę konkurencyjną? No ja ci mogę podać przykład, ale jak ty ją sobie spróbujesz zaszczepić 1 na 1 bez wsparcia, To się, zrobisz sobie krzywdę, nie? To się nie uda. No. Tak, no bo z drugiej strony staram się znajdować takie trochę uniwersalne prawdy, ale tak jak mówisz, no to może robić krzywdę. Nie? Szymon, weź pomaluj sobie ściany na zielony, No. będą super pasować tutaj. No. Ja miałam na myśli butelkowy zielony w tym odcinku, a ty tu jebiesz piękną limonkę, która nie będzie do niczego pasowała. I potem, o nie, bo przecież Magda powiedziała w odcinku, żeby malować ściany na zielono, dlaczego to jest tak brzydko? Nie da się, nie? Tak, czuję to. Miałaś kiedyś taki przypadek, że na przykład ego właściciela, którego konsultowałaś, stworzyło taką blokadę, że widziałaś, że firma nie może się rozwijać? Nie, raczej Nie. mi się zdarza pracować z fajnymi ludźmi. Pamiętaj, że żeby skorzystać z usługi wsparcia i konsultacji, musisz Jest tam przejść już filtr. tą górkę Okej. krzywej Wiem, że nie wiem. uczenia, że wiem, że ktoś mi może pomóc. Okej, dobra. No, masz Bo rację. póki tam nie będziesz, to nie wiesz w ogóle, nie wierzysz, że ktoś to może zrobić lepiej niż ty. Czuję to totalnie. No, okej, jest naturalny filtr. W naszej ostatniej rozmowie ty powiedziałaś coś ultra genialnego, bo Dziękuję. chciałem zapytać się ciebie o tą taką dzisiaj modną kulturę zapierdolu i czy to jest tak, że właśnie powinniśmy pracować dużo i tak dalej. Mówię, trochę to jest związane z tym europejskim snem. A ty mówiłaś wtedy taką rzecz, która jest wydaje mi się, że najmądrzejsza z tego, co słyszałem na ten temat, że nie powinniśmy wymagać od pracowników właśnie pracy po 12 czy tam 20 godzin na dobę, ale powinniśmy im na to pozwolić. To twoje słowa, nie? I Bałam się, że powiedziałam coś dużo głupszego i teraz będę musiała z tego wybrnąć, ale tak, nadal się pod tym podpiszę. to jest mega. No, Bo nie da się wybić, jeżeli robisz minimum. Jeżeli robisz minimum, będziesz wszędzie. Będziesz w tej samej średniej, co inni ludzie. Więc jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz robić coś ponad. I teraz oczekiwanie od ludzi ślepego zapierdolu, it's not nice. I to nie prowadzi ani do zdrowych relacji, ani do wzrostu w organizacji. To prowadzi do wypalenia, przemęczenia i złego PR-u. No ale narzucając ludziom pracuj mniej, przychodź tylko na 8 godzin, mniej 6 godzin pracy i nie pozwalając na taki większy wysiłek, no ograniczysz ten potencjał, który mógłby się rozwinąć, nie? I teraz znowu, jeżeli mam vibe, ja sama ze sobą, że chcę teraz pracować dużo, bo mam do tego wenę, bo się dobrze czuję, bo mi to robi fan, no to mogę sobie na to pozwolić. Ale musisz też być na tyle samoświadomy, żeby wiedzieć, kiedy musisz odpocząć. Dać sobie nie tylko przyzwolenie na pracę mało, ale uwaga, coś, co jest niepopularne, nie mieć wyrzutów o to, że teraz pracujesz mało. Bo my bardzo często, zwłaszcza osoby, które piastują duże stanowiska i mają wysokie kompetencje, lubią zapierdalać. Tak. Dużo takich wypalać ludzi się lubi. kreatywnie, No, tak. wiesz, wyżej, więcej, mocniej. I dla mnie też, to jest stan naturalny. Okej, czyli dla ciebie też. No Okej, jakby dobra. nie ma idealnych ludzi, nie? I teraz
nie ma tego środka, że to jest to jest normalne, ja jestem tu u góry, bo ja lubię zapierdalać, więc jeżeli ja odpuszczam i pracuję tyle, co inni ludzie, to w mojej głowie ja jestem tam już nisko. Ja już robię źle, bo nie pracuję. To wiesz, ciężko jest przepracować w środku, że okej, to Wyrzuty jest sumienia. dobrze, że nie masz wyrzutów sumienia, że to jest dobrze, bo pracujesz tyle, ile normalny człowiek, a nie jak predator, więc masz wyrzuty, więc w sumie nie odpoczywasz, więc nie wracasz na kreatywność i łatwiej się spalasz. Więc to jest taka rzecz, którą się trudno przepracowuje i nieodpoczywanie albo odpoczywanie takie nieproduktywne, wiesz, Okej, wiem. może produktywne to takie Ale to jest- odpoczywanie produktywne, jakby myślę, że nasi słuchacze skumają, o co chodzi, nie? Ale takie efektywne odpoczywanie, które faktycznie daje ci możliwość naładowania baterii, powoduje, że jak będziesz miał znowu wenę na pracę wysoko, to będzie dla ciebie znowu coś fajnego. A taki permanentny stan przemęczenia? Not nice. Tak. Także kultura zapierdolu jest super, jeżeli chcesz coś osiągnąć, ale jeżeli jesteś w stanie powiedzieć sobie, okej, teraz muszę po tym zapierdolu odpocząć, bo nie będę w stanie tego powtórzyć. Albo bo moja roczna krzywa się zmieni. Czyli jeżeli masz cały rok i wiesz, że masz dużo energii w tym miesiącu, miesiąc odpoczynku, dużo energii tu, 3 miesiące zapierdolu, bo jest sezon sprzedaży, ale 2 miesiące odpoczynku, to w pewnym momencie ta sinusoida daje ci takie, że pracuję, odpoczywam, jest good. Są ludzie, którzy mają cały czas wystarczająco odpoczywają, nie przepracowują się, są efektywni i są w tym środeczku. O tych na dole nie rozmawiam, bo nie rozmawiam. My jesteśmy ambitni. Ale jeżeli ty nie potrafisz przejść tej drogi z odpoczynkiem, to ty będziesz pracował, to ci spadnie na dół i będziesz szorował brzuchem po dnie. Ten odpoczynek będzie nieproporcjonalnie długi, a zazwyczaj to nie jest odpoczynek, tylko stan choroby jakiejś. Zajechać się do bólu, nie? Tak, Więc czuję to. kultura zapierdolu jest super, jeżeli jest rozsądna. Myślisz, że... Bo powiedziałaś o kilku modelach. Ja czuję, że jeden z tych modeli i to widzę wśród ludzi, którzy robią chyba, tak strzelam, którzy robią to, co tak naprawdę głęboko lubią, w sensie pasjonują się tym i tak dalej, no to u nich jest tak, że oni robią, aż im organizm po kilku dniach powie, kurde, nie dasz rady, robią sobie dzień, 2 przerwy totalnej od wszystkiego, żeby się odbodźcować i później znowu robią i praktycznie tak mogą lecieć bardzo długo. No to jest, wiesz, bardzo high dopaminowy, no bo odpala ci się jednak pozytywny hormon, kiedy cały czas pracujesz i osiągasz efekt w tym, że pracujesz, nie? Robię to, co lubię, czyli ja trochę odpoczywam, pracuję. Nie. Jakby twój mózg może cię okłamywać w ten sposób, ale tak nie jest. No i teraz umiejętność takiego odpoczynku, czy Trochę powiedzenia odpoczynku na siłę. trochę na siłę, trochę takiego łapania tych sygnałów, że okej, nie powinnam dalej, jest bardzo ważne. I disclaimer, ja tej kompetencji totalnie nie mam. Rozumiem. Jakbyś pytał, co ja mam do Właśnie. przepracowania, to ja bym też się chciała tego nauczyć, no bo wiem, że to nie jest dobre. No dobra, nie? ale myślisz, że to jest niezbędne? Bo ja mam jednak coś Jak takiego... sobie myślę o mojej historii chorób i tego, co jest ich przyczyną, to tak. Tak? Next temat. Okej, dobra, czuję. No dobra, ja z drugiej strony czasem sobie myślę, czy nie da się tak, wiesz, tak zaprojektować sobie środowiska, żeby rzeczywiście to dało się pracować na wysokich obrotach praktycznie cały czas, nie? Ale No, wiesz, może nie. zdefiniuj wysokie obroty, bo Tak. wysokie obroty, które mówisz teraz, to jest ta właśnie średnia część produktywności. Jestem produktywny, robię robotę. A ja mówię o tym, kiedy pracujesz dużo wyżej. Tak, no. Nie? I to dużo wyżej wcale nie jest takie dobre, no bo ono jest krótkie. A jeżeli cały czas pracujesz efektywnie, to w sumie nie potrzebujesz odpoczynku, no bo się nie przepracowujesz, więc cały czas masz to takie psychę w miarę ogarnięte. Myślę, że to jest niezbędne, żeby zrobić duży biznes. Ostatnio widziałem takiego posta na LinkedInie, gdzie ktoś przez 14 lat mówi, że rzeczywiście praktycznie w każdym stadium pracował po 20 godzin, no i No to i spoko, jedyna jakby droga. w internecie można mówić wszystko. Jasne, nie? W sensie nie mam bladego pojęcia, o kim mówisz, na szczęście, więc nie wiem, czy to jest prawda. Wiem, że może być tam to jest napisane dużo, pod dobrego posta, pod kontrowersję, a może to być też tak, że ta osoba głęboko w to wierzy, więc wyparła z pamięci te
przez 14 lat kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni, w których była totalnie niezdatna do użytku. Okej, czyli dobra. Nie, no właśnie trochę o to pytałem, jaki masz pogląd na ten temat, nie? Bo Myślę, że da się, tylko właśnie to jak fake it po till you co? make it, nie? Bo jeżeli ktoś ci będzie opowiadał, że on super dużo zapierdala, Mhm. ale przyjrzysz się mu, jakie wykonuje działania w ciągu dnia, ile czasu spędza przed komputerem, ile czasu spędza na rozmowach z klientem, to się okazuje, że on tak naprawdę nie zapierdala 14 godzin, tylko 14 godzin siedzi przed kompem. Tak, A tak. jest pewna kaloryczność pracy, którą wykonujesz, nie? No, zwłaszcza kreatywnej, nie? No, A z kreatywną to jest jeszcze no. inaczej, nie? Bo z kreatywną to jest tak, że możesz długo nic i w końcu tam styki zatrybiły i coś kreatywnego stworzysz. A powiedzmy, że prowadzenie biznesu nie jest taką pracą kreatywną jak projektowanie grafiki, czy jak design i prace jak malarstwo, jak prace twórcze, nie? No, ale one też są, One wymagają pewnej pomysłowości, ale ale też są rzemieślnicze w tej no takiej, wiesz, rdzeniu, nie? No musisz tak. te 4 godziny, wiesz, rysować, żeby coś z tego zaczęło powstawać też z drugiej strony. Czy twoim zdaniem właściwości mają trochę, agencje mają trochę takie właściwości swoje, że na przykład jedna jest nie wiem, zwinna w tym, ale ma, wiesz, tutaj jakieś niedobory, czy w ogóle... Nie znalazłam 2 takich samych firm, Okej, super a odpowiedź. było ich Mhm, kilkadziesiąt. okej. Nie było, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym któregokolwiek z klientów, który napływał, mogła powiedzieć: "Ej, wy jesteście 1 do 1 jak X". Okej. Są firmy, które oczywiście się Mhm. porównują, aspirują Dobra, do no, bycia rozumiem. jak X, ale Mhm. A istnieje coś takiego twoim zdaniem jak jakieś takie optymalne modele właśnie w jakichś tam kategoriach i tak dalej, do których czy chodzi mi o to, czy jak przychodzi taka agencja i ty widzisz, że ona jest jakaś, to próbujesz ją właśnie przeformułować w coś, co twoim zdaniem jest takim ja trochę... raczej staram się nie zmieniać, wiesz, organizacji w jakieś ramy, w Mhm. pudełka. Raczej to No, jest po prostu takie dokręcanie śrubek. okej. To wiesz, jak przyjedzie Rozumiem. ci ktoś Mhm. Peugeotem, nie wiem, To go nie klepiesz 607, to nie na robisz z felar. niego za każdym razem taksi, Rozumiem. tylko wiesz, naprawiasz go, wymieniasz, nie wiem, amortyzatory, żeby było ci wygodniej, bardziej komfortowo, ale nie dłubiesz w silniku, bo ten ktoś nie ma potrzeby szybciej jeździć. Mhm. A jak ma potrzebę szybciej jeździć, to nie wymieniasz mu tapicerki w środku, żeby było przyjemniej. Jakby nigdy nie jest tak, że wszystko wszędzie poprawiasz na jedno kopyto, no bo czym oni wtedy by się wyróżniali, nie? Mhm. Albo czy to spełni potrzeby ludzi, którzy są w środku. Mhm. Czuję. Dokręcanie śrubek To jest... trochę jak z remontem, nie? To tak jakby ekipa remontowa miała Mhm. przychodzić i zawsze tą Tak, i samą z tej chatę robić tak formy. samo, No, nie? okej. No, Jakby to masz się rację. nazywa stan deweloperski i Mhm. to jest doskonałe porównanie, bo każdą agencję musisz doprowadzić do stanu deweloperskiego. Muszą mieć sprzedaż, muszą mieć odpowiednie utrzymanie klienta, jakieś ramy procedur, a potem czy ten pokój będzie tu, czy tam, czy będzie w kolorze takim, czy będą Mhm. meble z Ikei, czy od płócienniczaka, to są 2 różne rzeczy, nie? Kumam. Ciekawe to jest. E, Magda, powiedz mi, skąd ty się uczysz dzisiaj, czerpiesz jakieś swoje inspiracje? Z ludzi. To jest tak, że są 2 źródła, które możesz mieć, nie? To jest Mhm. literatura i wszelkiego rodzaju treści, które przyjmujesz i paradoksalnie mam coraz mniej treści biznesowych, a Okej. coraz mniej treści takich związanych ze Mhm. specjalizacją, z psychologią, z prawem, z HR-ami, z zarządzaniem, jakby w tym kierunku, a Mhm. często nawet jeszcze dalej od biznesu. Ostatnio bardzo polecam taką książkę Był dwór, nie ma dworu. To jest historia tego, jak się zmieniły majątki szlacheckie w PGR-y i PGR-y w przedsiębiorstwa rolne, potem w coś, co już nie istnieje, no bo przestało istnieć i co z tymi ludźmi się stało, co się stało z tą ziemią, nie? To jest taka jakby książka w ogóle nie o Mhm. nas, nie? A jak sobie czytasz o tym, co się stało z tymi ludźmi, jakie tam zaszły procesy, co z czego wynikało, to Mhm. potem nagle się okazuje, że takie uniwersalne rzeczy przekładasz na język biznesowy. Spoko. No, ale coraz częściej to słyszę, że właśnie ludzie na pewnym po prostu poziomie, jeżeli chodzi o wiedzę, Wiesz, ile razy możesz czytać no, kolejnego Brensona? mhm. Tak, no. Czuję to, że inspiracje po prostu rzeczywiście z innych miejsc najlepiej brać. I to Jak właśnie chcesz nie biznesowych, nie? jak chcesz książkę, która ci
wyprostuje mózg, wyprostuje ci zwoje i zostanie z tobą w przerażający sposób na długo, to jest, pewnie przekręcę tytuł, ale Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Okej. To jest książka o tym, jak są sprzedawane dane i pozyskiwane. Brzmi kozacko. No. To w sensie to jest tyle książki, którą czytasz na raty, bo nie dowierzysz. Okej. Jakby, jak się pytałeś mnie o to, czego się boję i o wszystkie teorie spiskowe, to one trochę się zaczęły od tej książki, bo to nie jest książka fantasy, tylko to jest dokument, nie? Okej. Więc to stąd czerpiesz taką wiedzę. A druga rzecz, no to z ludzi. W sensie, jak wchodzisz na pewien poziom pracy, zaczynasz poznawać innych ludzi. Jak ich poznajesz, to przez ich poznajesz jeszcze bardziej, wychodzisz ze swojej bańki informacyjnej, no i wtedy nauczysz się najwięcej. Ja mam wrażenie, że najwięcej się uczy od tych, którzy się z tobą nie zgadzają, ale to jest trudne też psychicznie. My mamy taką zasadę z mężem, żeby mieć znajomych z zupełnie innej bańki politycznej. Okej. To jest tak trudne. Właśnie, nie? To jest tak bardzo trudne, żeby, wiesz, utrzymać relację z kimś, z kim się nie zgadzasz na levelu światopoglądowym, No. ile musisz rzeczy odpuścić i jakby nie próbować uszczęśliwić na siłę, zmienić na siłę, ale obserwować tok myślenia, no bo jeżeli cały czas się będziesz zadawał z ludźmi ze swojej bańki, to masz przerwane. Tak. To elastyczność znika, nie? Ja mam... Ważniejsze jest to, żeby dążyć do prawdy, a nie mieć rację, aby mamy trochę wbudowane jako ludzie taką chęć postawienia na swoim. Tak, posiadania racji, nie? My rozmawialiśmy w naszej ostatniej rozmowie o bólach wzrostowych. Ty o nich dosyć dużo mówiłaś i to samo też zahaczyłem z Patrykiem Łopotem. Pozdrowienia dla niego. On mówił o tym, że myślał, że mogą skalować, że akurat są w tym momencie, że już mogą skalować, a okazało się, że mieli super procesy na prowadzenie klienta, agencji i tak dalej, ale że przy wzroście zabrakło im tych procesów wzrostu, czyli na przykład właśnie rekrutacji i tak dalej, onboardingu, nie? I teraz pytanie, czy da się, bo czy da się na to, wiesz, wcześniej zbudować trochę te procesy, no bo większość procesów i tak się buduje w locie i tak dalej. Stan deweloperski. No, masz pewien szereg rzeczy, które muszą być zaopiekowane do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ale czy to jest tak, że żeby były zaopiekowane, to musisz do nich wyjść, trochę się sparzyć, zobaczyć jak to się robi to chyba i zależy znowu? od mentalu. Masz ludzi, którzy chcą... Boże święty. Masz ludzi, którzy stwierdzą, że wymienią to kolanko pod zlewem z filmem z YouTube'a i masz ludzi, którzy stwierdzą, nie będę się w to babrał, zadzwonię po kogoś, kto to robi. Masz ludzi, którzy zadzwonią po szwagra i masz ludzi, którzy stwierdzą, że warto zapłacić za hydraulika. Jakby to zawsze jest zależne od tego, kto podejmuje taką decyzję. Jakie są jego przekonania. Czy on wybierze szwagra, bo się będzie przy tym dobrze bawił i będzie fajnie, ale może się nie udać? Czy on chce być od tego odcięty i chce mieć efekt? Czy on chce to zrobić własnymi rękami, bo czuje potrzebę samorozwoju? Bo tam są jeszcze tego typu motywacje. Tak, jakby, masz rację. Właśnie, wiesz, nie tylko motywacje zrobione, niezrobione, zrobione dobrze, zrobione kiepsko, ale czy ja to zrobiłam moimi rękami? Czy ja się pod tym podpiszę? Dobra, czy ja chcę przenieść odpowiedzialność na kogoś innego? Czy ja nie chcę przenosić odpowiedzialności na kogoś innego, ale chcę obserwować, jak ktoś to wykonał i się tego nauczyć? Dobra, czyli na metapoziomie dobra, czuję. To jak to, czy Jezu, znowu wracamy do tego samego punktu wyjścia. Są ludzie, którzy skorzystają ze stanu deweloperskiego, a są ludzie, którzy będą budowali od fundamentów i to jeszcze ze swoim teściem i szwagrem, bo chcą to zrobić samemu. Tak, a są tacy, czy te domy się czymś różnią? Którzy kupią wykończone mieszkanie, nie? Dokładnie. Już, nie? Czy te domy się czymś różnią? Finalnie nie. To pełni funkcję mieszkaniową. To może być zrobione lepiej, to może być gorsze, to może być tańsze, droższe, ale finalnie spełnia tą samą funkcję. Spoko. To jest bardzo spoko porównanie. Dobre porównanie. Czuję. Magda, dlaczego tak
naprawdę zrezygnowałaś z pracy w Kazbek? Bo Jakby, zobacz, robisz... jak sobie zerkniesz na mojego LinkedIna, to on się tak dosyć powtarza. Czyli jest organizacja, z którą się wiąże, daję jej wszystkie flaki na stół i to, co mogę dać. I w pewnym momencie obie strony idą dalej. Jakby nawet nie ma żadnej historii za tym. Okej, czyli po prostu... Ale czy ja dobrze to koduję, że po prostu trafiłaś na mentalny sufit i chciałaś iść dalej, czy nie? Nawet nie, widzisz, to jest. Bo to... No właśnie. To nawet nie chodzi o jakiś mentalny sufit. To jest, wiesz, kwestia tego, w jakim kierunku ty chcesz się rozwijać, w jakim organizacja, Mhm. jaki typ ludzi ty lubisz, jaka organizacja, jaki typ. Na przykład ja bardzo chciałam się wiązać z branżą agencji, Okej. No. a organizacja chciała się skalować wszerz i mieć różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Więc jeżeli moje skille były w tym Okej, kierunku, dobra. no to decyzja biznesowa jest zawsze po obu stronach. Oczywiście mogłabym dalej robić to w perspektywie innych klientów, Mhm. ale czy to by finalnie zakończyło się tak fajnie jak w tym momencie? Nie wiadomo. A wiesz, a Mhm. rozeszliśmy się naprawdę w całkiem spokojny sposób. Mhm. Nie, no tak zakładam. No. Wiesz, ja myślę, że dużo o firmie, o tym, jak rozchodzisz się z organizacją, zwłaszcza w branży agencyjnej i No. doradczej, świadczy to, jak zachowa się pracownik i firma wobec pracownika. Na przykład ja nie będę zupełnie Przy offboardingu. przy offboardingu, No. ale też takim ludzkim podejściu. Zobacz, Okej. ja nie będę ukrywać, że przecież Wojciech pracował z Kazbegiem, był klientem Kazbega, Mhm. więc z Okej. punktu prawnego No it's właśnie. not No. so nice, No, nie? no, Ale no. jeżeli masz dobre relacje w firmie i jeżeli obie strony są okej z dalszym rozwojem sytuacji, no to buziaki dla Budniaka, dla Michała Budniaka, krzyżyk na drogę, całus w czółko, błogosławię was, radźcie sobie dalej, nie? W sensie, ja miałam taką sytuację, że przyszłam do Michała, Okej, mówiąc, no, ej Michał, no rozumiem, bo w no. sumie Czy to to, jest okej? czy to Tak? jest Mhm. okej? Bo ja bym Gadaliście o chciała, tym. ale trochę, Okej. wiesz, nie, Mhm. nie wiem, co z tym zrobić. I znowu, gdyby coś nie zgrzytało w stronę moją, to pewnie by do tej współpracy nie doszło. Gdyby coś zgrzytało z mojej strony, to Mhm. bym pewnie nie pytała o zdanie, a jakby ta historia ma całkiem fajne. Jakby Fajne, chciałabym, no. żeby firmy Mhm. potrafiły się rozstawać z pracownikami. Mhm. Fajne, zajebiste to W jest, tym no. przypadku było spoko. Okej. I to jest tak, że tam jest właśnie taki klimat, że można po prostu Ciężko rozmawiać o powiedzieć, to wszystkim? zawsze jest związane z Mhm. osobami. Mhm. Okej. Fajnie. Ja tak czuję, że po takiej pracy jako konsultant, to mogło cię korcić właśnie do tego, widząc te wszystkie biznesy, że dobra, to teraz ja założę swój biznes, Hell nie? no. Nie? Magdalena, a czemu nie masz własnej agencji? No właśnie. Właśnie dlatego. Okej. Okej, dobra, rozumiem, bo się nagapiłaś, tak? Jakby skoro wiem, No. co boli i ile jest pracy, Mhm. To w sumie wiele tłumaczy, bo tak czuję, że dużo przedsiębiorców, gdyby wiedziało, z czym to się wiąże, to jest w ogóle inna mogłoby- historia, nie? to mogłoby się zastanowić kilka razy. Zajebiste. Rozmawialiśmy ostatnio o zespołach w sprzedaży i w delivery. I ja bym trochę chciał zaznaczyć temat z innego kąta. Wow, ty naprawdę to przesłuchałeś. Tak, no. Ja jestem w Tak. szoku. Nie, ta rozmowa jest naprawdę dobra, nie? Dawaj to jak pytanie. słuchałem. Bo ty mówiłaś tak, że tam jest, jeżeli chodzi o sprzedaż, to tam jest 3 typy sprzedawców, jeżeli chodzi o delivery też. To delivery trochę przygnębiające wyszło, bo powiedziałeś, że są świetni specjaliści introwertycy, którzy nie potrafią obsłużyć klienta, bardzo kiepscy specjaliści, ale mający gadane i średni specjaliści, którzy coś robią na w miarę niezłym poziomie, ale klienci im nie czernują, nie? To, Ale to nie jest takie No, ale nie. depresyjne. Ten pośrodku jest idealnym pracownikiem. Umie zrobić swoją robotę i umie zaopiekować klienta, żeby nie uciekł. To nie było depresyjne, proszę tak nie no gadać. dobra, nie wiem. Dla mnie to jest takie smutne, bo ja mam coś takiego, że ostatnio tak sobie myślę, że fajnie by było robić coś takiego, wiesz,
większego i bardziej ideowo i tak dalej, a nie po prostu robić, no to dlatego dla mnie to tak się skojarzyło depresyjnie. Już mniej depresyjny jest dla mnie ten świetny specjalista introwerty, który, wiesz, nie potrafi rozmawiać z ludźmi, nie? To jest w ogóle taki okropny przypadek dla agencji. To jest... No właśnie, ja chciałem zahaczyć o to, jak w ogóle, jaką strategię przyjąć na rekrutację, twoim zdaniem? Czy da się to jakoś tak uniwersalnie zaprojektować? No bo na przykład w niektórych software house'ach jest tak, że projektuje się taki złoty stosunek, nie wiem, liczby programistów, seniorów do juniorów, do PM-ów i tak dalej, nie? Czy Mhm. w agencjach też tak jest, że Powinno tak być. powinno tak być? I pytanie, jak i dlaczego w jakiej? Jakby totalnie ci nie odpowiem na to Mhm. pytanie, bo będziesz miał zespół team liderów, w którym na jednego team lidera będzie ci przypadało 15 osób, Mhm. a będziesz miał agencję, w którym, żeby team lider był skuteczny, to może mieć maksymalnie 5. Okej, ale Będziesz miał agencję, w której team Mhm. lider powinien obsługiwać klientów i mieć swoich ludzi, Mhm. żeby nie wypadł z branży i wiedział, co się robi, a Mhm. będziesz miał agencję, w której nie powinien, bo powinien się skupić na ludziach. Okej, ale polecasz myśleć o tym na poziomie meta, na takim imprincie, że rzeczywiście tak się skaluje i tak zespoły u nas powinny mniej więcej Jakby wyglądać powinieneś stosunkowo? myśleć na poziomie meta, czego brakuje moim ludziom, żeby zarabiali więcej hajsu. Czy brakuje im kompetencji? Czy w sensie Okej, specjalizacji? fajne, no. Powinni robić lepiej Mhm. adsy? Czy może powinni pracować bardziej z klientami mentalnie? Czy może na przykład potrafią pracować z klientami, budować relacje, ale w sumie są otaskowani procedurami w opór, że nie mają czasu i te tematy im wypadają. A może w drugą stronę. Mają zbyt mało procedur, więc każdy trochę robi po swojemu, więc jak coś nie działa, to nie wiadomo, co nie działa. W sensie znajdź problem, potem kombinuj nad tym, jak go rozwiązać. Bo często jest tak, Okej, że ludzie no. pytają o rozwiązania, nie znając swoich problemów. No znaczy, cała nasza rozmowa jest Mhm. i wracasz do mnie regularnie. Tak. A jakbyś rozwiązała coś tam, co byś doradziła? Jakby Mhm. powiedz mi, jaki jest problem. Mhm. Bo nie da się dać rozwiązania, nie znając problemu. Znaczy da się, No. tylko to nie będzie nigdy pasowało do problemu, Mhm. albo ty sobie wymyślisz, że Tak, masz bo ja ten... próbuję znaleźć coś uniwersalnego, Nie ma wiesz, na uniwersalnych poziomie rzeczy. uniwersalnych, a wiem, że ich prawdopodobnie nie ma, bo to zależy, No, tak? Ale fajne. Właśnie chciałem złapać twoją myśl na tym poziomie meta, o czym myśleć, jeżeli chodzi o zespoły. Spoko, podoba mi się. Ja mam na przykład wrażenie, że zarówno w takich biznesach w ogóle usługowych, że brakuje takich PM-ów technicznych, którzy rzeczywiście wiedzą, co się tam dzieje, nie? W software house'ach czuję, że w software house'ach no. myślę, że to jest częściej spotykane, Mhm. w agencjach marketingowych trochę mniej. Okej. Jednak częściej jest tak, że w agencji team liderem został jakiś specjalista i wyrósł na team lidera, a w software house'ach są ludzie, którzy uczyli się na PM-a i Tak. zostali No, PM-ami. no. Jakby taka I- kolej rzeczy. Okej, dobra, rozumiem. Czyli w agencjach raczej To wiedzą. rzadziej się Mhm, zdarza, tak dobra. wiesz. Dobra, spoko. Zresztą to jest też wymagane, nie? Żeby potrafić upilnować swój zespół. No, rozumiem. No. Jeden z obowiązków. Trzeba być w tym skutecznym. A jednak, mimo tego, że trochę uniwersalnych rzeczy nie ma, to ty mówiłaś o tym, że masz taki framework, właśnie tą swoją checklistę od agencji. Jak bardzo ona jest uniwersalna, a jak bardzo zniszowana? Ona jest uniwersalna na poziomie, że tam jest 200 punktów w tym checkliście. Okej. I Ale, niektóre kogoś dotyczą, a niektóre ale nie? które segmenty dotyczą których, to firma A będzie miała segment 3, 4, 11, a Mhm. firma B 1, 2 i 5. Okej, dobra, rozumiem. Jak bardzo ewoluuje ten twój framework, ta Od checklista? naszej ostatniej rozmowy urósł dwukrotnie. Tu grubo. Mam nadzieję, że ta lista rzeczy, które mogą się wysypać, jest skończona. Okej, to jest tak, że masz na każdą z nich jakąś tam odpowiedź? Ty w ogóle zhandlujesz tą listę kiedyś tych rzeczy? Czy wypuścisz to jako książkę? Co Wiesz ty co, w ogóle planujesz z był tym taki... zrobić? No? Ktoś mi doradzał, żeby No. wypuścić z tego kurs i to Na zrobić z przykład? tego jakiś model, ale ja nie mam potrzeby pracować na skalę. W sensie Okej, dobra. Fair enough. No, rozumiem. jestem w dobrym miejscu z tą liczbą projektów, którą mam
Jakbym wzięła więcej, oczywiście chętnie wezmę więcej, jakbym wzięła więcej, to znowu byłabym na tym fazie zapierdolu, więc ja też wiedząc, że nie mam umiarów pracy, nie dopuszczam do siebie więcej projektów niż jestem w stanie dziabnąć, nie? A z kolei wypuszczanie tego na zewnątrz, znowu, to jest dawanie ludziom rozwiązań bez identyfikacji problemu. Trzeba by to mocno zarysować, No tak? właśnie, a nie Każdy z nich, nauczysz no. kogoś kursem, książką, zdefiniowania problemu. Może nauczysz, ale ja nie mam kompetencji, żeby kogoś tak nauczyć, bo ja definiuję problemy w trakcie spotkań, w trakcie pracy, zauważając szczegóły i braki w tym obrazie, który ktoś przedstawia. I teraz jak to zrobić książką, kursem? No, książką? Nie umiem pisać książek. Nie moja bajka. Czuję. No. Czy nie jest trochę tak, że istnieje coś takiego jak takie przecenianie swojego wpływu, jeżeli chodzi o czy konsultantów, czy właścicieli firm, czy wspólników Na pewno. i tak Na dalej? pewno. No, czas pokaże. Ale czy miałaś Tak. na przykład tak, O że Jezu, czujesz, tutaj zmienimy w tej firmie i wiesz, i próbujesz z 10 różnych... Myślałam, że pytasz o coś innego, w stylu zmieniliśmy coś, firma wystrzeliła i przypisujesz sukces, nawet nie sobie, tylko tej zmianie, nie? Nie, to na pewno To jest tak bardzo jest, gruby błąd tak. poznawczy, bo to znowu mówi o tym przypadku co do reklamowania się, nie? Czyli Analiza na ile wsteczna to jest tak trudna. jest mega trudna, nie? Więc na ile ta kampania była super dobrze efektywna, a na ile ten jeden lead, który zmienił twoje życie, trafiłby i bez takiej kampanii, nie? Do ciebie. No i teraz odwrotnie. Na ile firma, która pracuje ze mną i tak by dalej istniała, być może i tak by osiągnęła wzrost, bo trafiłaby złote strzały, złotego klienta, przyfarciłoby się. Na ile być może i moja praca, i taki fart miałby jeszcze inne efekty. Jakby to jest tak bardzo nawet nie rozmyte, co abstrakcyjne, że ciężko jest to oceniać. Ale jest tak, że jest dużo ludzi, którzy przychodzą z dużym ego do współpracy. It's not nice. I jest dużo osób, które mają bardzo duże oczekiwania wobec takiej współpracy. Więc my tu teraz pozmieniamy, zrobimy to, zrobimy tamto, wprowadzimy takie procesy, a potem to się wykoleja na poziomie, że trzeba tą pracę wykonać. Na poziomie kup teraz książkę. Czyli na pierwszym spotkaniu my jesteśmy na etapie guzika kup teraz i liczymy na to, że wszystkie nasze problemy się właśnie rozwiązały, bo mam konsultanta, bo mam partnera biznesowego, bo zrekrutowałem handlowca, bo mam książkę o tym, jak prowadzić firmę, jestem na kup teraz, ale potem nie wykonałem tej pracy i jestem obrażony na świat, że się nie udało. A tam się dopiero zaczyna praca. Kumam tak. to. Mówiliśmy też dużo o danych. I jaką ty dzisiaj daną chciałabyś mieć? To jest trochę jak z tym twoim pytaniem do klientów, co byś chciał, jakby miała różdżkę. Jaką ty dzisiaj daną chciałabyś mieć, która nawet jest ultra trudna do zdobycia, która by ci pomogła w pracy? Chciałabym mieć listę wszystkich agencji w kraju, która posiada, taką tabelkę w Excelu, w zestawieniu ilu ma pracowników, ilu ma klientów, ile ma przychodu i jaki ma LTV. Te 4 rzeczy w zestawieniu takim ogromnym ustawiać je w kontekście tego, że wszystko inne sobie w mikroskali doczytasz, dopowiesz, jakie ma usługi, co sprzedaje, z czego nie, z czego wynika sukces, ale nie ma nigdy skatalogowanych takich danych. Oczywiście mogłabym zapłacić firmom pozyskującym raporty za to, żeby ktoś mi to przygotował, ale znowu, czy ja chcę iść na taką skalę? Fajne, no czuję. Właśnie trochę też dlatego tutaj wypytuję właśnie o takie dane, jak właśnie przychody, liczby pracowników i tak dalej, bo sam też czuję, że to są ultra wartościowe dane, a ich nigdzie nie ma. Jak nie ma?
No, Jeśli chodzi o liczbę w pracowników, agencjach to wiesz, to wszystko jest wszystko takie można o rozmyte, Jezu, nie? wszystko można zamarkować, nie? Liczbę No, pracowników, tak naprawdę kontraktami właśnie o B2B, to chodzi, nie? To przychód są pomiędzy działalnością czy No. spółką i tak dalej, nie? Jakby, Mm. ale jak bardzo ci zależy, żeby się porównać do konkretnych organizacji, do konkretnych konkurencji pierwszego stopnia, to No. znajdziesz dane, bo to jest tak bardzo fascynuje wiele ludzi, że wiele ludzi się upiera, żeby te dane znaleźć i potem je pokazać. No weź sobie na ten przykład raport SAR-u odnośnie wynagrodzeń w agencjach. Mhm. Wyszła teraz nowa edycja za ten kolejny rok. Jakby trochę beka, bo nie ma podwyżek. Trochę smutno, bo nie ma też podwyżek cen rok do roku. Oh well. No, tak ostatnio właśnie widziałem w raporcie, patrząc Nie, na i zobacz, oni te stawki. dane od 2006 No, roku zbierają. Tak, To tak, jest tak. coś niesamowitego. No. Ale z tego co nie wiem, ktoś komentował, że tylko od 2012 można pobrać, bo 2000 nie? Jest Nie, tylko całość? pamiętaj, że inna była struktura stanowisk i inna była Może, no. branża, inaczej tak. zupełnie był inny świat, nie? Zobacz, jest 20 lat za chwilę. No. Dawno, nie? Czyżbyśmy dopłynęli do brzegu i widać Nie, horyzont twoich pytań? Mamy bardzo dużo meandrów, tylko zadałem w międzyczasie prawie wszystkie, które nie wiem, które. Ale zaraz to rozkoduję. Bęben maszyny losującej jest pusty. Dokładnie. O tym rozmawialiśmy. No, bardzo fajne jest to, że sobie naturalnie zahaczyliśmy o większość tematów, które ja sobie wynotowałem. Mam taki temat o moralności. Chciałem zapytać w biznesie. Trochę chyba znam twoją opinię na ten temat. To powiedz mi, jaka jest moja opinia. Ja myślę, że ty się kierujesz bardzo wysoką moralnością, jeżeli chodzi o biznes, ale to między wierszami trochę czytam właśnie, gdzie dosyć mocno szanujesz i tajemnice klientów, i ich modele i tak dalej. No, to jest trochę podstawa chyba w ogóle No wiesz, pracy konsultanta, zaufanie. to nie? jest takie niesamowite, bo No. firmy przychodzą do mnie mówiąc, ej Magda, działaś tyle agencji, to powiedz nam w środku. Tak, dokładnie. No. I możesz Jak powiedzieć... działają tamci, skopiujmy ich model. Chciałoby się, Jak mam taką rozmowę na pierwszy, to mam takie, po pierwsze to nie, a po drugie, jeżeli uprzesz się, że chcesz, to nie będziemy współpracować. Natomiast... No ale jak to w ogóle zważyć, nie? No bo ty tą wiedzę masz, nie wymarzesz jej, nie? Więc... Ale to jest wiedza jak matematyczna, nie? Wiesz, co trzeba zrobić, żeby to zadziałało, co przyniesie jakie konsekwencje, ale tak jak ci mówię, każda firma jest wystarczająco różna, że nawet jakbyś przyłożył, na przykład, gdybym w projekcie prowadzonym miała magiczną umiejętność asystenta AI, który notuje przez rok pracy wszystkie działania, które podjęliśmy. Takie, które wyniknęły z rozmów, ze spotkań, feedbacki, testy i tak dalej. I gdybym wzięła inną firmę, powiedziała, ej, tam się udało i będziemy robili te same działania po kolei, to wcale nie ma gwarancji, że to się uda. Czyli eksperymentować, stawiać hipotezy, że to może się udać i sprawdzić. Ja mam bardzo wysoko postawioną taką tajemnicę na poziomie, lubię się dzielić anegdotkami, które są neutralne. Lubię mówić bardzo dużo konkretów z firm w taki sposób, żeby nie dało się tego zidentyfikować, bo to dla mojego rozmówcy jest wartościowe. Ale ja wiem, że to jest informacja, tak jak dobry żart na imprezie. Jak sobie będziesz chciał go przypomnieć, to się nie da. Natomiast to pozwala ludziom też znaleźć pewne wyobrażenie o tym, jak wygląda rynek, do kogo się porównać, ale finalnie i tak liczy się to, co ty na koniec zrobisz z listy zadań, która jest przed nami. Okej. Co z tego, że ja ci powiem, że agencja X ma tylu pracowników, tyle przychodu i taki poziom konwersji. I że zadasz mi jeszcze pytanie, z ilu leadów i iloma handlowcami, co ci dadzą te informacje. Nie jesteś w stanie przenieść tego, jak oni do tego doszli,
do tego, co ty musisz zrobić, żeby być w tamtym miejscu. Tak, to jest Ja głębiej. nie jestem w stanie tego zrobić, Okej. bo ja mogę cię odpowiednio pokierować w kontekście twoich celów. Mhm. Natomiast świetnie jest mieć przegląd, ale jest to klątwa wiedzy. Okej, czuję. Kurde, no mając taki przegląd, wydaje mi się, że ty jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego niektóre agencje są wybitne, a niektóre przeciętne i w ogóle co to dla ciebie znaczy? Są dwie rzeczy, które można tak prywatnie, nie? Które mi imponują. Pierwsza to jest kwestia produktowa, czyli jest agencja, która faktycznie rozwiązuje jakiś problem. Są w opór wyspecjalizowani w e-commerce, mają super specjalistów od analityki, od multichannelu i Amazony, nie Amazony, cudawianki i faktycznie robią hajs. Czyli ich produkt jest doskonały, albo ich produkt jest doskonały na poziomie rozumieją biznes i jak pracować z leadami w biznesie B2B, albo jak sprzedawać na Allegro. Czyli potrafią doskonale wykonywać swoją pracę w tym obszarze, w którym robią, nie? I to mi zawsze imponuje, no bo jeżeli masz agencję, która po prostu klepie acy bez większych sukcesów, bo są przyzwoicie, no to jest po prostu przyzwoite, nie? A druga rzecz, która mi imponuje, to jest już taka kwestia samozaparcia właściciela, menadżerów, tej tkanki biznesu, która mówi, my będziemy robić dobrze. I teraz nieważne, czy klikać adsy dobrze, czy prowadzić dobrze biznes, czy mają porządek w dokumentacji, czy mają dział HR-u, czy podchodzą z kulturą do pracowników. W sensie to dobrze może być w bardzo wielu obszarach, nie? Ale tak jak tu mamy element wyniku tej pracy, to tu mamy takie podejście z odpowiedzialnością do tego, że ja to markuję swoją krwią, to ma być zrobione dobrze. Nawet jak mi się nie podoba. To są takie dwie rzeczy, które mi imponują, bo to mówi o tym, że to ma szansę się udać. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję. Czy wierzysz w to, że strategia powinna być prosta i skupiać się na dosłownie kilku punktach? Ja chyba mam problem ze zrozumieniem słowa strategia. Okej. W sensie... A co przez nie dzisiaj rozumiesz? No właśnie, bo strategia to nie plan, Tak, ale strategia to nie też idea. tak. Strategia to nie motyw przewodni. Strategia to nie analiza danych. I teraz, czy to znaczy, że strategia to jest to wszystko razem w środku, czy żadne z tych? Jakby zwróć uwagę, że dużo się mówi o strategii. Tak, słowo jest nadużywane na Jest pewno, mocno, nie? ale definicji No ale jak jest chcesz to chyba zrobić tyle. niepowierzchownie, to ja nie wiem. No bo znowu to będzie zależało od kontekstu. Strategia w kontekście brandu, a strategia w kontekście biznesu. Strategia w kontekście biznesu, a w kontekście usługi. Jakby znowu, strategia czego? Mi bardziej chodzi przede wszystkim, jak myślę o strategii, o strategię z poziomu makro całego organizmu, jakim jest biznes. Czyli ta strategia marki, strategia produktu, strategia usługi i tak dalej, to są rzeczy, które... To jest... Ja bym wszedł poziom wyżej. Ciekawostka. No? Magdalena Małek nie sprzedaje strategii. Nie mam usługi, która się nazywa strategią czegokolwiek. No. Ale na przykład ja się posługuję... Ja też staram się w ogóle uciekać. Ci, którzy uciekają od tego, moim zdaniem są mądrzy. No. Ja na przykład lubię cel plus plan. Czyli ustalasz z danym człowiekiem konkretną rzecz, którą chce i robisz plan, co się musi wydarzyć, żeby to się stało. Okay. I to ci robi takie ogromne drzewko decyzyjne. Czyli moim celem jest wzrost konwersji. Czyli potrzebujemy mieć lepszą domykalność. Żeby mieć lepszą domykalność, potrzebujemy tego. A może twoim celem nie jest wzrost konwersji, tylko jeszcze wyżej, wzrost sprzedaży. No to potrzebujemy wzrost konwersji, wzrost liczby leadów, wzrost wartości koszyka.
Okej, dobra. Już rozumiem, że rzeczywiście uciekasz od tego poziomu strategii, tylko wchodzisz właśnie w Ja jestem od mechanizmy. rozwiązywania Okej, problemów, dobra, nie? dobra. Wolf, jak w Pulp Fiction. Nie kojarzysz gościa, który rozwiązał problem? Yy, Dobra. Nie wiem do końca, jak zadać to pytanie. Spróbuję prosto. Czy jest coś takiego, Twoim zdaniem, jak optymalne tempo, nie optymalne, tylko zdrowe tempo rośnięcia, skalowania agencji, tak żebyśmy, tak, ale uwaga, bo wiem, że to zależy od ownera, jakie on ma chęci i tak dalej, ale tak, żeby jeżeli mamy ambitnego właściciela, który zakłada agencję, żeby mógł sobie mentalnie porównać, dobra, to jest wystarczająco szybko, albo to jest za wolno, bo o tym się nie rozmawia. Wiem, że to jest tak ogólne pytanie, że ciężko to będzie generalizować, ale ty patrząc na przekrojowo na tę Zobacz nawet na agencję, no, inwestorów. Jak masz inwestorów, którzy inwestują w startup, to oczekują wzrostu rok do roku 500%. Jak masz inwestorów, którzy inwestują w firmę, która jest 30 lat na rynku, to oczekują, że ona będzie stabilnie rosła 3, maks 2%, nie więcej, bo niedobrze, nie mniej, bo niedobrze. O co ty mnie pytasz? Nie ma takiego czegoś jak wzrost optymalny. Nie ma czegoś takiego jak wzrost zdrowy. A jeżeli masz osobę niecierpliwą po drugiej stronie tej współpracy, która chciałaby rosnąć szybko, ale jednocześnie jest na tyle trzeźwa, że nie chce się wykoleić, całej firmy nie chce wykoleić, no właśnie trochę o to pytam, nie? jak to takiej no. osobie dajesz jeden cel do dużego wzrostu. Jeden. Przychód LTV, a nie przychód i LTV, czyli Tak, rośniemy ogólnie, jasne, nie? jasne. No. Albo liczba lidów. Coś, co w reakcji łańcuchowej nie rozwali ci całej organizacji, ale jednocześnie spełni potrzebę tej dużej liczby rok do roku. I nie zawsze da się to znaleźć, nie? Ale no. Wzrost musi być proporcjonalny. Jeżeli jest nieproporcjonalny, to jest niezdrowy. I teraz proporcjonalny w stosunku do czego? Kompetencji zespołu, sytuacji na rynku, ceny bazowej, poziomu stresu, budżetu marketingowego. Zawsze musisz wyciągnąć tą proporcję, o ile mogę urosnąć, żeby inne elementy mojej organizacji nie zaczęły skrzypieć. No bo zawsze możesz wziąć taką, ale to nawet nie musi być agencja, zwykłą firmę produkcyjną, albo księgową, albo dowolną inną. I powiedzieć, my będziemy rosnąć przychodowo rok do roku 200%. Da się? Da się. Ale to spowoduje reakcję łańcuchową na produkcji, opóźnienia, na realizacji, zwolnienia, rotacja pracowników, czyli ten wzrost był imponujący, ale był nieproporcjonalny. Tak, spadnie jakość i tak dalej, nie? To jest tyle Wzrost czynników, nie no. powinien zhamować marży, znaczy nie powinien obniżać marży i rentowności firmy, ale marża nie powinna hamować wzrostu. Czyli jeżeli chcesz urosnąć dużo, to musisz upilnować, żeby twoja marża nie spadała gwałtownie, bo to ci zapewni stabilizację. Ale jeżeli godzisz się na to, że ci marża spadnie, bo jesteś w trybie inwestowania i ty zatrudnisz więcej ludzi, położysz więcej kasy na marketing, chcesz mieć ten przychód wyższy, to też jest zaplanowane i jest proporcjonalne do marży, którą chcesz uzyskać. Godzisz się, dobra. nie? To jest zaplanowane. Czyli to zawsze są kompromisy jakieś, no, czuję. Jak myśleć o wzroście w takim razie? Jak ty byś myślała o wzroście, gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, ja chcę rosnąć jak najszybciej? Po co? W sensie to jest odpowiedź, nie? No. W zależności od tego, co mi odpowie mój rozmówca. Jakie jest jego po co?
Bo to nigdy nie, Okej, to dobra. nigdy nie jest rośnięcie dla rośnięcia. To Tak, jest tak, tak, rośnięcie, no. żeby spełniało jakieś cele tego Mhm. człowieka. Czyli ja chcę szybko rosnąć. Po co? Bo mam kredyt do spłacenia. Stary, ty nie potrzebujesz Mhm. szybko rosnąć. Tak, Ty ty potrzebujesz... potrzebujesz zarobić kasę. Mhm. Ja chcę szybko rosnąć. Po co? Bo ja chcę tę firmę sprzedać za 5 lat. Okej, musisz szybko rosnąć, ale możesz mieć małą marżę, ale musisz mieć dobrze zrobione procedury. Okej. Ja chcę szybko rosnąć, ale po co? Bo jesteśmy pod kreską. Mhm. O stary, to tym bardziej nie potrzebujesz szybko Tak, rosnąć. Czyli No. to po co nadaje ci kierunek tego, co to znaczy, czy na pewno to jest dobrze zdefiniowane. To jest znowu o definiowaniu problemu, nie? No. Bo my sobie znajdujemy, że moim rozwiązaniem będzie wzrost. Tak, bo ja założyłem, że dla wszystkich to jest najważniejsze, ale w sumie bez kontekstu to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. No, tak, totalnie. No. Dobra, a jakby ktoś do ciebie przyszedł, bo to mi się wydaje Challenge'uj. trochę inaczej. Z takim problemem, że chciałby mieć naprawdę najlepszą usługę pod kątem właśnie dowożenia klientom wartości i wtedy się skalować. To jest naturalna kolej rzeczy. No, Najpierw posprzątaj kurnik, a potem no. buduj kolejny. W sumie mając... Sam sobie odpowiedziałeś, tak, widzę właśnie. Tak, sam sobie odpowiedziałem. Ale zobacz, to jest taki efekt konsultanta, który często moi klienci odkrywają. Czyli jak pracujesz w ciągu swoich przekonań, bieżączki, nikt ci nie spojrzy z lotu ptaka, nikt ci nie zada pytań, to się nie zatrzymasz i sam sobie nie odpowiesz na te pytania, bo nie masz do tego stworzonego środowiska. A jeżeli masz pewną ideę, przekonanie, plan, działanie i ktoś cię weźmie, a po co? Are you sure? A nie lepiej tak? To ładna śpiewał, miej wątpliwość. I wiesz, i to jest takie, poddajesz swoje przekonania próbie przed samym sobą i często jest tak, że ja prowadzę jedną konsultację i potem jest rok ciszy. Okay. Że to jest taka konsultacja w stylu za dużo pytań, albo ja nie jestem gotowy, albo na przykład pracujesz z kimś przez miesiąc, kilka spotkań, otworzysz bardzo dużo wątków, przekażesz bardzo dużo, wiesz, z tej checklisty, co musi być zrobione i ten człowiek ma takie więc mówisz, tu są twoje notatki, tu jest travel pack, baw się dobrze, do zobaczenia w przyszłości, bo na pewno się spotkamy, jak nie tu, to gdzieś indziej. I ci ludzie zazwyczaj wracają, mówiąc takie, kurde, ja przez ten rok zadawałem sobie pytanie na każdą rzecz, którą chciałem wymyśleć. Okej. Czyli to może być też niezły cel, kumam, żeby wytworzyć przestrzeń, żeby sobie zacząć zadawać pytania. No to ultra ważne. No bo zobacz, jeżeli jesteś właścicielem firmy... Wierzę w to, że ludzie nie zadają sobie zapierdalasz. pytań. Robisz sprzedaż, opiekujesz ludzi, opiekujesz klientów, opiekujesz produkt. Robisz sprzedaż, opiekujesz ludzi, produkt. Jakby cały czas w tym jednym kołowrotku. A jak ktoś przyjdzie z zewnątrz i cię wytrąci z niego, no to zupełnie inaczej patrzysz na to, co się dookoła dzieje. No, czuję. No, przy programowaniu tak się robi, nie? Że właśnie jak trafisz na ścianę, to musisz... Ktoś inny musi na to popatrzeć. Ktoś inny, tak. Albo musisz po prostu się zdystansować i tak dalej. W biznesie czasem o tym zapominamy, no bo mamy co robić, nie? Więc można cały czas robić. Kurde, no czuję, że dotknęliśmy trochę takiego sensu też konsultingu. Po co on jest z różnych kątów. Mega. Ja bym chciała, żeby ta branża tak wyglądała. Jakby to jest takie życzenie, które robi mi pod górkę, bo im więcej dobrych konsultantów, tym trudniej dla mnie, nie? Ale chciałabym, żeby to były częściej właśnie konsultacje, które challenge'ują tego człowieka po drugiej stronie, a rzadziej są po prostu wejściem, powiedzeniem klientowi, to ma być zrobione w tym frameworku, tak i tak. No bo to pierwsze jest rozwijające, to drugie jest rozwiązujące problem i teraz zwróć uwagę, że znowu jesteśmy trochę w takim trybie, że ludzie pragną rozwiązań. Że każdy kliknie w to wideo, jak mu dasz clickbait, jak wykończyć konkurencję w białych rękawiczkach, bo on liczy na to, że to jest rozwiązanie jego problemu. Dowie się, że nie da się, albo że musisz bardzo ciężką pracę wykonać.
To zacznie klikać dalej, nie? Nie, i teraz Mhm. zobacz, znam bardzo wielu doskonałych konsultantów, którzy mają ten problem, że właśnie dzięki temu, że challenge'ują ludzi, a nie spełniają ich zachcianek, no, nie mają takiego wzięcia na rynku. Mhm. That's so sad. Okej. Czyli może być tak, że ktoś jest świetnym konsultantem, ale właśnie nie łapie trakcji, bo nie daje klientom tego, czego oni myślą, że potrzebują, albo po co przyszli, a tak Daje im naprawdę... to, czego naprawdę Tak. potrzebują, a nie im się wydaje, Okej, nie? no. Ja na przykład No, dlatego to jest smutne. mam bardzo mało Tak, projektów, to jest smutne. no bo zobacz, ja się nie pierdolę w tańcu. Mhm. Jakby ja się nie martwię to, że sposób mojej wypowiedzi się nagra i że Mhm. przyjdzie do mnie klient, który powie, że zbyt wieśniacko. Mhm. I know. Ale moje delivery i rozumienie tej drugiej osoby jest właśnie po to, żeby pracować z kimś, kto też dla mnie będzie spoko. Mhm. Kurde, no okej, nie myślałem tego pod tym kątem. Jakie czujesz, że jeszcze consulting może spełniać właśnie obietnice? W sumie Consulting w ogóle problemy? lubi dawać obietnice, No. ale najgorsze jest to, że jest pewna granica pomiędzy doradzaniem a wykonaniem. I Mhm. bardzo często jest tak, że klient przychodzi po doradzanie, ale oczekuje, że ktoś wykona to za niego. A konsultant nie jest wykonawcą. Dlatego mój sposób pracy jest trochę jednak, wiesz, z pogranicza. Bo ja często wykonuję niektóre rzeczy dla klientów, uczę ludzi, jak mają je wykonać. To jest dużo, dużo więcej pracy. Mhm. No ale nie zostawiam tego człowieka po takim, no to zrób tak, tu masz feedback taki, tu są nara. No to właśnie Ewa dokładnie o tym mówiła, że w Tribe Mhm. taką transformację przeżywają, że są nie tylko Tak. konsultantami, ale No też wykonawcami. taki właśnie ma być biznes, nie? Mhm. Przychodzisz z problemem, powiemy ci, jaki nadać kierunek marketingowy, jakie stoją przeszkody i będziemy ci pomagać to rozwiązywać. Ale to zawsze jest walka z dwóch... To jest w ogóle... Jezus Maria, nie wiem, którą godzinę rozmawiamy, ale puszka Pandory, która mówi o tym, że nakładane są na agencję ogromne oczekiwania w kontekście spełnienia targetów, wyników i tak dalej, Mhm. ale klient nie dowozi tego, co do czego on się zobowiązał. Nie dostarcza materiałów, wysyła chujowe zdjęcia, nie inwestuje w stronę. Na początku kupię 5 kanałów, bo taki jest mój lejek, a potem zaczniemy od jednego. Wiesz, Mhm. ale oczekuję cały czas tego pierwszego samego wyniku, efektu, tak. No. robiąc zupełnie coś innego niż się umówił, nie? No Mhm. i teraz znowu, czy można winić za to klienta? Rozsądek podpowiada, że tak, ale praktyka mówi o tym, że finalnie oczekiwania versus rzeczywistość, to na co my się porywamy, a to co jesteśmy w stanie dowieść, to gdzie my wannabe chcemy być, nie? Mhm. Tak, no o tym mówił tutaj też Szymon Negacz, że miał takie sytuacje, że wiesz, no klient na zewnątrz nie powie, że to on nie dowiózł No z tak. agencji, tylko powie, no to oni mi zepsuli. I Klient teraz na to jest zewnątrz nie sytuacja powie, bez że wyjścia. Nie? to on źle A, pracował właśnie, w CRM-ie i nie wdrażał leadów. Klient powie, że miał źle wdrożonego CRM-a. Mhm. Klient No i nie to jest trochę powie, sytuacja bez że wyjścia, miał nie? złych handlowców, którzy nie utrzymywali procesu sprzedaży. Klient powie, że skonstruowano mu złą ofertę, że dowieziono mu słabej jakości leady, że cokolwiek. W sensie to, że my się chcemy wyprać na rynku, żeby nie wyjść na nierobów, that's fine. Tylko jeżeli w środku ta osoba ma, że dobra, ja będę gadać na tą agencję, ale tak naprawdę wiem, że to była moja wina. Często nie Ja do tego nie mają zmierzam. tyle samoświadomości. Ja do tego nie? zmierzam, No. że jeżeli będzie gadał na zewnątrz, ale w środku będzie wiedział, że to good for you, jakby mnie to nie zbawi, ale ty się rozwiniesz, bo masz świadomość tego, że to ty nie dowiozłeś i może następnym razem z innym specjalistą, z inną agencją, z innym konsultantem nie popełnisz tego samego błędu. Ale gro ludzi nie dorasta do tego, żeby mieć tą świadomość. Szuka przeniesienia konsekwencji, zdjęcia odpowiedzialności. My lubimy być sterowani. Nie lubimy podejmować decyzji. Ja doradzam ludziom, jak sprzedawać, ja nienawidzę kupować.
No, I finalnie fajnie. znowu, bez względu na to, jaka to jest branża, jaka to jest skala, wszystko się rozbija o człowieka. Nie rozbijają się o człowieka tylko produktowe kampanie Google'owe, które działają na szybkim zaspokojeniu łańcucha dopaminowego i kup teraz. To działa bez człowieka na automacie, zawsze. Czy ja potrzebuję tej różowej parasolki? Piękna jest ta różowa parasolka z kotkiem. I to za 3,14 z temu. Tam nie masz człowieka, nie? Tak. Tam masz wyzwalacz hormonów. Ale wszędzie indziej w marketingu masz człowieka. W biznesie masz człowieka. Kurde, ale bardzo fajna To w ogóle jest myśl. chyba takie podsumowanie tego, Chyba nie? tak, no. Chyba tak. Fajne. Bardzo się cieszę, że pod tyloma kątami udało nam się złapać ten consulting. Magda, czas dla ciebie, to jest twoja przestrzeń, mimo tego, że cała była twoja, ale to jest twoja przestrzeń na twoich warunkach. W sensie, bo cały czas zadaję pytania, ale możesz ty powiedzieć coś od siebie, to co chciałabyś powiedzieć ludziom. Ja się nagadałam trochę. I ja nie przyszłam tu Nie musisz. Możesz reklamować, nie? sprzedawać, bo mam wystarczająco dużo projektów w portfolio, ale kocham poznawać nowych ludzi, nie? Jakby chcesz pogadać, chcesz się umówić na kawę, ja zawsze śmieję, moja pierwsza kawa jest zawsze za darmo, a jak będziesz niezadowolony, to przeleję hajs na biedne pieski, nie? Ale jak są tutaj ludzie, którzy się zastanawiają nad rozwinięciem biznesu, nie? To te dwie rzeczy, które powinny zostać. Czy to na pewno nie była moja wina, że nie wyszło? Jeżeli chce ktoś zrobić to drugi raz i podjąć to ryzyko, to ja gorąco zapraszam. Możemy spróbować pomóc, choć nie obiecuję, że się dogadamy, nie? Bo to jest zawsze ciężka orka. I idźcie do psychologa. Poznajcie swoje problemy, skumajcie, z czego to wynika. Jakby będzie wam się łatwiej żyło, współczynnik samobójstw spadnie, przynajmniej wśród mężczyzn, mam nadzieję. I świat będzie piękniejszy i nie pochłoną nas wielkie korporacje. Piękna myśl. To Cyprian trochę o tym mówił i tu muszę o tym nawiązać do tego, że właśnie praca psychologa, psychoterapeuty pierwsze jej stadium to jest rzeczywiście zdecydowanie, czy ten konkretny psychoterapeuta ci odpowiada, dlatego tak mi się skojarzyło z konsultantem. Z konsultantami chyba jest tak samo. Z agencjami reklamowymi jest tak samo. Biznes do biznesu jest taki sam. Zadam ci jeszcze pytanie od innego gościa. O mój Boże. A właśnie, bo ty pisałeś o jakiejś księdze życzeń. Gości. Zadam ci tak odjechane pytanie po tylu godzinach. Dajesz. Dokąd zmierza ludzkość twoim zdaniem? I czy uważasz, że to dobry kierunek? Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz
do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.